Akurat idealnie wbiłem, jak mówiłeś o tym, o Składronie 42. Ogólnie nie wiem, jakiś czas temu był stream, gdzie ogólnie opowiadali też o rozwoju gry i powiedzieli, że niestety nie będzie nic o Składronie 42, ponieważ chcą bardziej się skupić na developmencie. No, Dobra, powinno być słychać. Dobrze, że Junak jest czujny. Jeszcze raz, witam YouTube, witam wszystkich. O, dobra, już ok. Tak to jest, podłączyłem kamerkę i przewaliło mi wszystkie docelowe urządzenia, które były. Dobra, zobaczmy, co jest na desktop audio, żeby też było. Bo ja w tej chwili mam monitorki douszne, więc odsłuch mam trochę inny, więc jak dacie... Dużo słabiej mnie słychać, tak? Zaraz zobaczymy. Powinno być ok raczej. Mikrofon jest. Po to zaczęliśmy godzinę wcześniej, żeby to ustawić. Dobrze słychać. Kamerson mówi, że dobrze słychać. To Moon, weź sobie ten podgłośnij. Albo Discorda, albo... Siema, Rafał. Alex też mówi, że jest ok. No to super. Tak jest ok, to najważniejsze. Sprawdźmy jeszcze audio. Gdzie ja to miałem? Sprawdźmy audio z tła. Powiedzcie mi, czy słychać muzykę? Powinna być taka bardziej ambient w tle. Żebyśmy mieli jakieś tło. Widzę, że wszystkie suwaczki mi tutaj śmigają na Streamlabsie, więc powinno być raczej ok. Dobra, mamy jedno. Na disco cisza? A, Kenny już wypadł z rozmówców? Czy się wycofałeś, Kenny? A, wyszedłeś z rozmówców, ok. Siema, siema. Tu już mam głośność na maksa ustawioną. Powinno być ok. O, Junak chce dołączyć do rozmówców. No Siema, siemanko. siema. Słuchaj, ogólnie tak cię słychać, ogólnie wszystkie dźwięki na tym YouTubie tak o połowę ciszej niż całą resztę. Nie? Tak jakbyś miał wszystkie suwaki zrobione dużo ciszej niż powiedzmy cała konkurencja YouTube'a czy też Discorda, bo to na Discordzie jesteś dla mnie mega głośno, a tam wszystko jest o połowę ciszej. Muszę na maksa podgłośnić, Aha, żeby słyszeć w ogóle tą muzykę, nie? Tak informacyjnie. Więc śmiało możesz te suwaki wszystkie tam tego maina tak z dobre 20-30% wyżej, nie? Dobra, postaram się. Tylko ja chyba w Windowsie mam wszystko na maksa, więc nie wiem, co mógłbym ewentualnie gaina zwiększyć na mikrofonie. OBS jak masz? Streamlabsa mam. Gaina zwiększyć na mikrofonie. Nie na mikrofonie, cały dźwięk wszystkiego weź sobie najlepiej. No to mam na maksa Nie, tam suwaki. będzie chyba desktop audio czy coś takiego. A, masz na max. No, to znaczy muzyka jest bardzo cicho puszczona przez AIMPa, nie jest na maksa A, puszczona. no to mikrofon tamtego gaina możesz podnieść tam o dobre 10%. No, tylko wtedy będzie zbierał wszystko, no nie? Łącznie z szumem z kosmosu. Aha, no to chyba, że tak. No to nie wiem, no w każdym razie mówię, tak tylko informacyjnie. Nie, bo no ci jasne, nikt jasne. nie powie, że jest zajebiście, nie? Jasne. Nie, no okej. Grunt, żeby po prostu
to śmigało, bo YouTube'a pewnie jak puścimy później direct CitizenCona, to pewnie będzie głośniej niż siema wszystkim. Będzie pewnie No głośniej. i trochę więcej się uśmiechaj, bo tam wyglądasz jakbyś miał tutaj zaraz, nie wiem, pogrzeb. Jak się ładnie dzisiaj uczesałeś, to wiesz. Wiesz, mogę zawsze być już nieuczesany, no nie? No lepiej być uczesany i uśmiechnięty. Nieuczesany, uśmiechnięty. To znaczy, no wiesz, mogę schować uczesanie. Tak jest. Ktoś mi Dobra, mówi, nie przeszkadzam. spoko. Dziękuję wszystkim. Tutaj chciałem pozdrowić mamę, tatę. Mam na imię Ewka. Cześć. Możesz mnie wywalać. Spoko. Oj, nie chcę cię jakoś tutaj wywalić dziwnie, bo mam kilka opcji, a jak rozumiem... A dobra, mam, opuść podium. Dobra, Już daję. dobra. Okej. No dobra, jak będzie więcej problemów... W wyjściu do streamu jest ciszej. Spróbuję to jakoś tu jeszcze podbić. Tak, Moon, to prawdziwy kapelusz, tak, ja akurat w kapeluszach chodzę na co dzień. Może Dante, może pokażą Greyboxa, Krakena. To znaczy Greyboxa, on nie przypadkiem Whiteboxa? Oni chyba w Whiteboxie są. Także możliwe, że... Tak, bo Greybox jest później, a później są te Lot Zero i VFX-y i wszystkie inne związane z tym rzeczy. Jeżeli chodzi o przygotowanie później statku. I ja wam powiem, że najbardziej bym liczył na to, że coś więcej usłyszymy o base buildingu. Strasznie się jaram i czekam na Luxex chcę dołączyć. Czekam po prostu na to, aż pokażą siema. Zdanie, to ma do ciebie pytanie. Tak, czekam aż po prostu pokażą base building, pokażą coś więcej niż to, co było na CitizenConie. Nawet coś może o tych stacjach kosmicznych więcej, ale nawet jeżeli nie ruszą tego tematu, to przynajmniej te początkowe bazy, które mogłyby powstać na planecie. Słucham twojego pytania. Znaczy tutaj powiem ci, że tak tylko drem, to zgodzę się, że tak, że to base building myślę, żeby bardzo fajnie w tej chwili rozwinął gameplay, bo dałoby takie troszeczkę jednak budowanie czegoś u siebie, a wipe to już była kompletna wtedy tragedia. Natomiast zastanawiam się, mają pokazać work Aurory. Statek, o którym pewnie wszyscy już zbiorowo zapomnieli, a szczególnie ci, którzy grają na tyle dużo, żeby dołączyć do Linksów, albo w ogóle, żeby jeszcze w tej grze być. Widzisz jakiś path dla tego, co by pokazali w Aurorze 2.0, żeby ktoś jeszcze dzisiaj spośród nas w ogóle się tym przejął? Czy tak naprawdę to będzie, nie wiem, statek za $5, który będzie minimalnie mniej tragiczny do latania? Tu mi ciężko coś zakładać z góry, bo ja nie biorę też udziału w typowych walkach. Głównie PvE. Ostatnio z chłopakami byliśmy na tej bitce z innymi orgami. Powinni te starterki troszeczkę mniej zrobić takie do bicia. I jestem ciekaw, co właśnie z Aurorą mogą zrobić, bo pojawiały się też fan-made koncepty, że te skrzydła, które ma Aurora, by się rozkładały w X-Winga, tak jak pisze akurat Warkan na YouTubie. I to dosyć ciekawie wyglądało na konceptach. No ale to było tylko fan-made, więc liczę na to, że je trochę podbiją. Który ciebie by zainteresował? Jeszcze raz? Że zobaczysz tą nową Aurorę. Co byś musiał w tej nowej Aurorze zobaczyć, żeby w ogóle ją wyciągnąć z hangaru? No jakby Mając się rozkładała do tego Igrysy, X-Winga. Polarisy No jakby się rozkładała do tego X-Winga, to tak, to mógłbym ją wyciągnąć. Czyli latasz Scorpiusem.
Nie latam Scorpiusem. Scorpius mi się właśnie nie podoba. Aurora coś sobie ma. Jeżeli by miała te rozkładane skrzydła, to dosyć ciekawie to wygląda. I mogłoby to... Ja po prostu jestem wzorkowcem. I rzadko kiedy patrzę na... Przynajmniej na dzień dzisiejszy i na chwilę obecną, z tego co wypuszczają, to nie patrzę na specyfikacje i na parametry, bo to są rzeczy, które mogą się zmienić. I to często gęsto się dzieje i zmieniają te parametry. Czy to uzbrojenie, czy to jaki jest zwrotny ten statek, więc nie. No dobra, jakieś przewidywania w kontekście tych pozostałych statków, które mają pokazać, które jeszcze były nigdy nie pokazywane? Tam zdaje się chyba 3 czy 4 statki mają wejść. Jeden to ma być wariant czegoś, co już istnieje, tam widziałem, są jakieś obstawienia, ale parę innych jest kompletnie blank. Jest kilka rzeczy, które na Leaksach, jak ktoś śledzi Leaksy, to na Leaksach dużo też rzeczy wypuszczali w tym temacie, tak jak chociażby Stinger wandulowski, więc możliwe, że to się pojawi. Na pewno Kraken, ten prawdopodobny a la Drake'owa kurza łapa, tu może też coś więcej się pojawić w tym temacie. Ale powiem Ci szczerze, że mnie statki nie interesują. Jeżeli chodzi o obecny CitizenCon, to nie na statki liczę. To nie jest mój kierunek w tej chwili. Okej, czyli base building to jest to, co Tak. chcesz dostać dzisiaj na koniec dnia. To jest główne. Na drugim miejscu dla mnie istotną rzeczą to jest po prostu organizacja. Żeby były in-game narzędzia dla orga. Żeby można było to ogarnąć, żeby to po prostu działało, żebyśmy widzieli sojuszników, żebyśmy widzieli poprawnie party, żeby to też wszyscy byli oflagowani, żeby to party też działało. To jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy. Zeszliśmy w stronę technikaliów i to wiadomo, że wszystko jest zakładając, że to będzie działało, co jest dużym if. Natomiast ucieszyłbyś się, gdybyś usłyszał, poprawiliśmy nasz network code, teraz już nie będzie 600 osób na serwerze naraz, tylko załóżmy do 2000. Zakładając, żeby działało, co jest dużym zawieszeniem wiary, ale załóżmy. Widziałbyś to jako coś, co poprawia game experience, czy kompletnie lata koło nosa i 600 to i tak wystarczająco? Oj. Dzwonią do mnie, dobra. Poczekaj, dodam osoby, które poprosiły o dołączenie w międzyczasie. Ilość graczy nie jest dla mnie w tej chwili, nie nazwałbym, że to jest priorytet w tej chwili, że to jest istotne. Bardziej bym powiedział, że poprawki netcode'u byłyby lepsze, jeżeli by zniwelowali desynki, lagi i to by było ważniejsze niż to, że 2000 osób jest po prostu na jednym serwerze. Właśnie odnośnie ilości osób, to też się wypowiem w tej kwestii, że im więcej niekoniecznie będzie lepiej. Już czasami nawet jak jest wypełniony serwer tymi 600, tak teraz jest chyba w przedziale 600 do 650, różnie bywa jak patrzyłem na shortach, no to często się trafia na ludzi, często też są gorsze lagi, wiadomo, ale jak się próbuje robić te eventy typu właśnie Contested Zone, te ASD-ki w Pyro, no to wiadomo, będzie od cholery ludzi, co będzie przeszkadzać w dużej mierze, jeśli się robi solo. Trzeba mieć grupę, a nie każdy ma grupę. No to tak. ASD-ki w Pyro? No wiesz, tak jak się walczy z tym Valakarem. Są ASD-ki w Pyro. A. Jak No idziesz po Apexa. Codziennie czas się czego. No, ogólny Okej, lore dobra. jest taki, że jest korporacja ASD i masz placówki w Pyro, jak i w Stantonie. Tylko, że w ten Stantonie to są właśnie te Onyxy. A okej, To dobra, jest myślałem, że masz na opuszczone myśli tam. tak skrótowo, że Onyxy w Pyro, okej. Nie, Ale dobra, tak. nie, źle Onyxów nie zrozumiałem, miałem na spoko. myśli. Ja chciałem wrócić do tej rozmowy a propos czego się spodziewacie. CIG, biorąc na siebie wydanie Squadrona,
i ogłaszając tą datę wzięło sobie też jakby pętlę na szyję i myślę, że dlatego w tym roku mamy tylko i wyłącznie poprawę quality of life ogłoszoną przez nich, ponieważ wszystkie ręce do składrona. Myślę, że nie powinniśmy się wiele spodziewać w tym roku. Raczej powiedzą, jak fajnie się nam grało i ile to kontentu nam nie dali i zobaczcie, jak się gracze bawili dobrze i tu są nasze filmiki, które im wysłaliśmy. I nie ma w ogóle co myśleć o jakichś zaawansowanych rzeczach, że tam zwiększą liczbę osób na serwerze albo coś tego rodzaju rzeczy. Mogą ewentualnie pokończyć rzeczy, które mają rozgrzebane. I od jakiegoś czasu próbują je wydać, ale ciągle coś im nie działa. Czyli to jest engineering, to jest ten wulkan i Mission 2.0. Być może jakieś rzeczy a propos nowego modelu lotu, bo to też mają rozgrzebane i ciągle zmieniają i kombinują, co tam powinni jeszcze zmienić i jak to powinno działać. Rozgrzebali base building, ale myślę, że ewentualnie, jeżeli coś powiedzą w tym temacie, to mogą powiedzieć, że był jakiś progres a propos samego craftingu. Albo pokażą jeszcze coś a propos samego craftingu. Taki base building, żeby dla nas wszedł, to raczej to jeszcze nie nastąpi. Myślę, Ja że... bym obstawiał, że to będzie za rok. Myślę, że problematyczny nawet nie jest, co w tym roku do końca roku będzie, ale to za chwilę, ale jak jest następny rok, bo jeżeli naprawdę się skomitowali, że chcą zrobić składron, to jeszcze bardziej przykręcą śrubę i jeszcze więcej będą rzucali ludzi, żeby tego składrona dopiąć i go wydać. W związku z tym nas czeka jeszcze mniej rzeczy w przyszłym roku, nie? Followuję tą logikę, ale wydaje mi się, tak jak patrzę na ostatni rok, że tutaj troszkę zachodzi proces, może nie do końca odwrotny, ale przynajmniej nie tak mocno jak mówisz. Dlatego, że jak oni ogłosili, teraz poprawcie mnie, z 1,5 roku temu albo coś takiego, że Squadron 42 jest feature complete, to dla mnie, subiektywnie, nie mierzyłem tego w Excelu, widać było, że trochę ludzi, którzy do tej pory pracowali nad rzeczami, które się w uniwersum, w PTU nie pojawiały, jak na przykład właśnie jakieś arki fabularne, zaczęły nagle się pojawiać. I mi się wydaje, że to jest raczej kwestia tego, że okej, na pewno ci ludzie, którzy jeszcze pracują przy składronie albo mają umiejętności, które gdzieś tam jeszcze przy tym finalnym szlifowaniu są potrzebne, to z pewnością nie dotkną się do PTU do dnia premiery, a tak realnie to pewnie do 3. patcha. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo pracy, która była wsadzona w Squadron 42, jak na przykład właśnie jakieś kwestie designu, pisania fabuły, ciężko mi powiedzieć technicznie, ale spodziewam się, że jest dużo tasków, które ze względu na po prostu moment w developmencie, w którym trzeba je ukończyć, bo później jakakolwiek zmiana za bardzo rozwali resztę, już w tej chwili właśnie została przerzucona do Star Citizena i że coraz więcej ludzi, którzy już po prostu nie będą mieli prawa zrobić zmiany, bo jest za blisko premiery, właśnie będzie wchodziło na Star Citizena. To prawda, że faktycznie jeżeli Squadron ma jakieś tam rzeczy gotowe, to naprawdę wiadomo jest, że jest ileś branczy i oni mają ileś branczy kodu, czyli ileś tam wersji różnej tego całego środowiska, w którym jest ta gra, które zawiera różne zmiany i różne poprawki i one są jakby oddzielne, żeby sobie nie przeszkadzać między zespołami. Czy A w którymś momencie masz przerzucać merge'a będą... i już Tak, po którymś merge'u, wiesz, nie ma zmiłuj. W którymś momencie ten kod, to nie jest kod też tak do końca, ale te wszystkie rzeczy w składronu muszą zostać ustabilizowane, zamrożone i nie robimy zmian drastycznych żadnych, bo się nigdy tego nie wyda. To musi być ustabilizowane i się nie robi zmian. Kilka miesięcy przed wydaniem gry się po prostu już nie robi takiego wywracania do góry nogami wszystkiego. To prawda, że ci ludzie powinni potem przejść tak i zacząć robić rzeczy, które można wrzucać do składrona,
Siema, Właśnie Kędziu. jeśli chodzi o zespoły, to na pewno na Reddicie Star Citizena padła plotka, że ci najlepiej doświadczeni są właśnie w drużynie do Squadrona, a nie do Star Citizena. Do Star Citizena dają głównie świeżaków. Podobno. Trochę tak, trochę Nie mówię, też, że to jest tak. potwierdzone info. Ale też jest teraz taka moda na agile, więc teamy deweloperskie zamiast robić to jest zespół, który robi pojazdy, a to jest zespół, który robi animacje, a to jest cały zespół, który robi tak. narrację. To się tworzy bardzo fajnie z CD Projekt Red, można takie wiele filmów i jak oni opowiadali, jak robili z Cyberpunka, jak to wygląda, że się zmienia jakby podejście i robisz mały zespół, który ma w sobie wszystkie dyscypliny, nie? I oni po prostu sobie siedzą i content robią, tak? Sorry, że czasami się śmieję, ale czytam po prostu czat z YouTube'a. Przy Okej. okazji się tak wtrącę, Exxon, tak, kozaki też są, więc tak, mam typowo kowbojki, mam typowo kapelusze, więc tak, jak to mówią. Mustanga też masz? Jeszcze raz? Teksański ojciec. Co mam jeszcze? Luki? Mustanga? Zależy jakiego, na kółkach, resoraka, konia? Myślałem o koniu, ale V8 też przyjmę jako odpowiedź. Nie. To akurat nie musi jedno z drugim się łączyć akurat. Natomiast chciałbym tutaj uderzyć jeszcze do tego, co mówiliście o przerzucie ludzi pomiędzy Squadronem a Star Citizenem. To jest taki trochę temat, który strasznie zagmatwali, bo na początku przerzucili, jak już Squadron się zrobił feature complete, to przerzucili ludzi do PU. I dużo osób nagle mówi, że z PU ludzie wracają do Squadrona. I pytanie, skąd są te informacje, bo typowo takich informacji nie widziałem od CIG-u, tylko pokątnie od ludzi, którzy po prostu patrzą na rozwój gry. Więc to nie powiedziałbym, że ta lwia część osób, która ze Squadrona przeszła do PU, znowuż wróciła do Squadrona. Oni mają pewne rzeczy, które muszą pewnie wyprasować, wyprostować i podkręcić w tym, ale to już, jeżeli jest feature complete, to oni nie potrzebują tak naprawdę tej samej ilości osób pracujących, którzy pracowali. Więc nie wydaje mi się, żeby ta lwia część osób wróciła po prostu do Squadrona. Jeśli mam zgadywać właśnie, to część tych plotek jest głównie ze względu na właśnie jakość PU, jeśli chodzi o feature'y. W sensie niska czy wysoka, bo szczerze mówiąc ostatni rok można interpretować w dwie strony. No właśnie wiele ludzi mówi, że niska. No ale z drugiej strony zaczęliśmy dostawać jednak feature'y, które były tak duże w stosunku do tego, co pojawiało się wcześniej, że gdyby to weszło jak po masełku, w sensie załóżmy, że po raz pierwszy pojawiają się Onyxy i wszystko działa od kopa w pełnej wersji tej, która tam podobnoż kiedyś była na serwerach, gdzie od początku były te rozwinięte mechaniki i tak dalej, no to jeżeli oni by tak duży feature, który ma masę mechanik, które wcześniej w grze w ogóle nie były obecne, byli w stanie pusznąć bez żadnych potknięć, to oznaczałoby już naprawdę god tier programming. Więc ja to trochę patrzę przez jakość, ale jednak w kontekście ilości. No tak, jednak Star Citizen to dosłownie gra własnego kalibru. Ludzie lubią porównywać, raczej wielu graczy w zasadzie porównuje Star Citizen do Elitki, ale jak zagra się w oba, no nie, to... do litości. Nie. Oczywiście. W zasadzie można to opisać tak. Elitka jest wielka jak ocean, ale płytka jak kałuża, a Star Citizen jest wielki jak kałuża, ale głęboki jak ocean. No, znaczy przy całej miłości do Elite, w którym ja spędziłem dużo czasu, to troszeczkę tak jakby ktoś stwierdził, że tutaj mamy do czynienia z lepszą książką, no bo co prawda ma 50 000 stron, co z tego, że to jest po prostu 50 stron skopiowane 10 000 razy, ale 500 000 stron jest. Dobra, powiem wam tak, żebyśmy nie zbaczali z tematu, bo fajnie, ja praktycznie muszę przy was mało gadać, ale Moderuj. starajmy się trzymać CitizenConu,
Bo porównywanie do No Man's Sky'a i Elity możemy sobie zostawić ewentualnie na następny raz. Co myślicie, że będzie jakby do końca roku? Bo Do końca roku? tu jest jakby, No. tu jest jakby taki obraz się klaruje, że pokażą nam, co jeszcze dostaniemy w tym roku, mi się wydaje. Nyx. I jakbym postawił to wszystkie żetony na Nyxa, tak, że pokażą nam do końca, dadzą do końca roku Nyxa i cokolwiek z tym Nyxem przychodzi, czyli jakieś mechaniki nowe ewentualnie, ale to się to się zderza z tym, że mieli nie robić żadnych nowych rzeczy. Pytanie, co jest, to ma być tylko ewentualnie contentem, tak? Sam Nyx jako Nyx to jest content, bo mają technologię, tak, do dokładania nowych systemów. To jest tylko rozkręcenie nowych serwerów albo i połączenie paru rzeczy, żebyśmy mogli gdzieś indziej latać. Powiem wam tak, jest dużo po prostu, patrząc na liksy, wiadomo, to co jest często gęsto po prostu wykopywane z plików gry, niekoniecznie znaczy, że to będzie w grze, ale jest bardzo dużo już w samym buildzie gry, bardzo dużo rzeczy związane z Nyxem, chociażby reputacja z People Alliance, albo tego brakowało, w sumie tu już mogę się mylić. Natomiast Nyx jest tak naprawdę tworzony już od kilku lat. To nie jest tak, że w Nyxie grzebią od wczoraj i nie ma takiej możliwości, że mógłby się pojawić. Jest jak najbardziej bardzo duża szansa, ale znając CIG może się to śliznąć na następny rok na przykład. Właśnie chciałem powiedzieć, że gdybyśmy rozmawiali w sierpniu, to kwestię tego, że zobaczymy już nie na jakimś tam test serwerze, tylko jednak w PTU Nyxa, do którego da się skoczyć, byłaby pewnie dosyć duża tutaj, ponieważ zostały tam tak naprawdę 2,5 miesiąca, biorąc pod uwagę, że tam są 2 tygodnie świąt, to tak realnie to 2 miesiące. To ja bym sobie palca nie dał uciąć, że do końca roku tego Nyxa zobaczymy. Tak. Aczkolwiek bardzo bym chciał, żebyśmy go zobaczyli. Czy to dużo zmieni, to ja szczerze mówiąc nie jestem pewien. Bo tak jak patrzę z perspektywy teraz, ile już mamy Pyro w grze? Parę lat, nie? To Pyro aż tak przeraźliwie nie zmieniło gry. W sensie, to jest, oni osiągnęli to, że te systemy są oddzielne i dosyć często jest tak, że lecisz coś tam, siedzisz w Pyro ileś razy, to nie jest tak, że wachlujesz Pyro stamtąd. Chyba, że masz, nie wiem, do przywiezienia jakiejś wielkiej ilości rzeczy i to jest cały twój game loop. Natomiast zastanawiam się, czy dodawanie kolejnego systemu realnie tak bardzo będzie w stanie zmienić grę. No tak. Bo co tak realnie będziesz mógł robić w Nyx, czego nie będziesz mógł robić w Stanton i czego dodanie w Stanton, zamiast dodawania tego w Nyx, nie osiągnęłoby podobnego efektu. To już ci mogę podać jedną ważną rzecz. Graniczenie z systemami Wanduli. Rajdy Wanduli w Nyxie. Ale czy jeżeli by powiedzieli, że Wandule rajdują okolice Microtechu? Ale to nie ma wtedy, nie ma wtedy przebicia, bo masz kilka systemów po drodze, więc to najbardziej właśnie pasuje do Nyxa. Dużo też Nyx będzie takim, nazwałbym to, bo gold standardu używają do statków, ale Nyxa bym określił na miarę kolejnego gold standardu, jeżeli chodzi o systemy. Tak jak w Pyro zmieniły się osady i nie są to kopiuj wklej kartony na tyczkach, tak w Nyxie pojawi się też kilka takich rzeczy, które na przykład już zaczynają się w PTU pojawiać w Pyro, tak? Bo chociażby z tego, co chłopaki mówili, bo ja PTU ostatnio nie miałem okazji dotykać ze względu na brak czasu, to na przykład niektóre stacje już mają fizycznego grida, jeżeli chodzi o rozładunek i załadunek dużych jednostek. Na zewnątrz. No, dokładnie. Ten VVA to też widziałem. No dobra, ale to akurat jest feature, który spodziewamy się, że raczej zostanie sproliferowany, jak będzie działał, no to nie będzie ekskluzywny dla Pyro. Więc again, fakt, że dodają go w Pyro, w zasadzie mogą go równie dobrze dodać bez Pyro. Bez Nyxa. To się zastanawiam. Bez Nyx. Przepraszam, bez Nyxa, bez Nyxa, tak, przepraszam. No. Jakbyście mieli wybierać, załóżmy, że jest to wybór,
Nyx czy base building? No base building w ogóle bez dwóch zdań. To kompletnie zmienia rozgrywkę, bo żeby w ogóle base building był, to musisz mieć coś takiego, czego nadal nie ma w tej grze, czyli jak sobie nazbieram w tym patchu jakieś resursy, to one mi przez te patche zostają, bo ja sobie nie wyobrażam, że mi, wiesz, skasują to po patchu. Znaczy, to jest bardzo ważny punkt, że dodanie base buildingu to jest coś, co przy wipe'ie to myślę, że Reddit będzie widoczny z kosmosu. No to w ogóle, żeby to zadziałało, to tam jest parę technologii, które musi być crafting, musi być engineering, bo tam jest przepływ resursów, czyli energii pomiędzy budynkami, pomiędzy Ten jeden nie maszynami. musi. Myślę, że wszyscy i tak będą sztywni przez tydzień ze szczęścia, jak dostaniemy możliwość postawienia sobie własnej działeczki, postawienia tam namiotu, który będzie, nie wiem, chociażby właśnie. pudełkiem 1 SCU. Właśnie, całe pytanie, żeby w ogóle wejść w własne budowanie bazy, musisz rozkminić, jak to wszystko ma funkcjonować, jak masz, czy mamy kupować jakąś ziemię, czy to są jakieś działki. Powiem wam tak, bo Nokia zadał dobre pytanie. Nie wiem, czy dodadzą base building tak wcześnie, jak mamy tylko 2-3 systemy, żeby w nich budować. To od razu ci odpowiem, Nokia, że ktoś to fajnie policzył, jeżeli chodzi o działki, które są dostępne tylko w tych 2 systemach pierwszych, czyli w Stanton i w Pyro. Jeżeli każdy by się chciał pobudować, to jeszcze by zostało miejsca. Nawet tak, wydzielając... Planety solidne. wyglądają na małe, ale tak naprawdę jak się po nich rozrzucisz i zaczniesz budować, to naprawdę musiałyby być bardzo chujowo poustawiane te działki, żeby się strefy nakładały i wykluczały. Więc tutaj jest taki zapas w terenie, że nie byłoby problemu. Problemem byłoby tylko to, że byłyby walki o ładne miejsca gdzieś nad to rzeczką. Właśnie, na pewno by były co najmniej 2 lokacje, dwie planety mocno kupowane, czyli Bloom i Microtech. Tak. Myślę, że to są 2 planety, które by wszyscy walczyli o miejsce. Odpalili odliczanie. Też jest opcja taka, że te najlepsze miejsca na takich planetach zostałyby zajęte, jeśli ktoś chce tam to będzie od tego bronić. Ale Czekajcie chwilę, pytanie, bo czy to na będzie chwilę mam robione audio... opcja. O, sorry, dobra. Teraz mówcie, sorry, bo zmieniłem scenę i na odliczanie się pojawiło już na streamie. Wiem, co chodzi. Dobra, Mm. już, Na sorry. pewno będą ludzie albo walczyć o te miejsca, a ci, co będą sprytniejsi, będą próbowali je sprzedać i wyobrażam sobie, że Siema, Krab. sytuacja będzie tak chora jak z rynkiem mieszkań obecnie w niektórych miejscach. Chciałeś realizm, to będziesz miał realizm. To jest kwestia, jak oni sobie to wykombinowali, prawda? Być może nie będzie w ogóle działek, Dokładnie. tylko będziesz rezerwował radius jakiś pewien od centralnego punktu, który tam zaznaczy. Tyle. Ale teraz jaka to jest różnica, czy rezerwujesz działkę, czy środek działki? Tylko teraz też jest pytanie dla tych, co kupili Pioniera w koncepcie i mają też od razu w pakiecie działkę 8x8 po prostu do rozstawienia. Co wtedy, jak na to zareagują, nie? Ale to chyba przy 1.0 tak naprawdę to jest dopiero redeemable. Czy przy obecnym stanie Tak. i tak bazy danych, jak to wygląda, to ciężko by to było ustalić i jak faktycznie by te działki się zachowywały między patchami. No bo jeżeli też nawet masz statek poza hangarem w statusie Unknown czy Destroyed, no to od razu ten statek kupiony in-game tracisz. Więc jakby to wyglądało z progresją na przykład budowania bazy między patchami? Czy by się resetowało do zera, czy jakaś część by zostawała, ale na przykład bez zachowanych zasobów To znaczy, w bazie? powiem ci tak, w formach testów to ja bym się nie spodziewał, że base building będzie trwały pomiędzy patchami. Ja nawet jestem skory do tego, żeby to testować, żeby budować i żeby to po prostu tracić. O, reklamy wrzucają w międzyczasie. Poczekajcie, bo to będzie dobre, poczekajcie. Obejrzyjmy sobie to. Fortunately, for our copion, that is, this usually results in a free meal. No dobre. No dobre. Sorry. Wróćmy do tematu, jeżeli nie zgubiliśmy wątku. Myślę, że z tym base buildingiem nie ma co teraz się rozwodzić. Ja bym bardziej wolał, żeby
dodali quality of life rzeczy, prawdziwe quality of life, czyli tak jak mówiłeś, organizacja, zarządzanie organizacją, rozpoznawanie obcy wróg, obcy swój przyjaciel, całość jakby social, czyli te kontakty w party i tak dalej, nie? Czat do tego, szukanie grupy, tak? Czyli na przykład chcę zrobić Apexa i nie mam, nie wiem, na Discordzie swojej organizacji nie mam nikogo, a chcę go zrobić, może jakieś takie narzędzie do... Pokazywali mock-upy, czyli tam tylko zdjęcie czegoś takiego, ale to nie jest jakiś rocket science i to nie zajmuje 16 lat, żeby zrobić te feature'y, nie? Więc to w tą stronę, to powinien być wysoki priorytet. Tak. To... Tak, żeby- Zgadzam się dla nas, natomiast zastanawiam się, trzeba by było spojrzeć w dane, które tylko CIG ma dostępne. Jak dużo ludzi, która gra w Star Citizena, faktycznie gra w jakiejś mierze organizacyjnie. Bo jeżeli ktoś jest solo graczem, a sam mam kumpla, który no, jest od czasów w Star Citizenie, jeszcze od czasów Kickstartera w ogóle, do żadnego orga nie należy. Czasami pogra i dla niego informacja, że są upgrade'y dla orgów. Może być mocno, to mógł być e-mail. Więc zastanawiam się, trzeba było wysłać dane, które oni widzą. Z tym całym systemem miał też wejść ten system reputacji graczy, żebyś wiedział, czy ten gracz jest kill on site, czy nie kill on site, czy ten gracz To tak. warto, żeby on brał beacona od śmierci twojej, nie? I cię podniósł, czy nie, więc tak, wiesz, to o to chodzi, o ten cały system. Ten fragment się zgadzam, że to było Community, było nie? fajne. Dlatego wiesz, zobaczymy, czy w ogóle poruszą ten temat. To jest bardzo ciekawe. Dobra, damy teraz głośniej. Na chwilę YouTube'a. Kolejna reklama. Aha. Foundation Festival, tradition. How do I go prone? Which button? Shh, press Z. No control. I pressed everything. It's not working. Get down. Guys, which button do I press Troszkę się again? przycina tamten. Which button do I press to get up? Alt A, F4. zwykła, okej. Alt F4. Dobra. Typowy przypadek. Z żonkiem grasz kilka lat i namówiliście trzeciego, który ledwo grał godzinę. Ja przy okazji wrzucę swoją reklamę, bo tu część osób wspomina owieczkę. Tak, owieczka jest, tylko że niespłacona jeszcze owieczka. A więc tak, to musiałem już w końcu się jakoś określić, bo już nie było na czym siedzieć. Więc tak, nadal trwa owieczkowanie. Zobaczymy, na jakim etapie skończę z tym owieczkowaniem. Okej, dobra, to tyle z ogłoszeń parafialnych. Rybak do nas dołączył przy okazji na mównicę. No i dobra. Słychać mnie? Słychać cię, słychać. Słychać. To dobrze. To co nam powiesz Jak się ciekawego, Rybak? zapatrujecie na nowy to powiedz nam od razu, jak się zapatrujesz na zmiany w reclaimingu. Tam zdaje się, że jednym z przygotowań do rozbudowania też craftingu, engineeringu jest to, że już statki, które będą rozkładane, mają być rozkładane mniej więcej na takie podstawowe elementy, z których można później je zbudować. I już nie tam jakiś ogólny scrap stuff, tylko konkretne materiały, takie same jak są w tej chwili w miningu i tak dalej. Widzicie to Jak to jako będzie? coś... Jeżeli to będzie działać, to będzie fajnie, ale jak na razie to nie działa. Yeah. Not working as intended. Jeszcze do tego No nie. zacznijmy, że już zapowiedzieli, że ma być jakiś medium salvage, a wiemy o tym, że nie ma żadnego medium statku. Hintują, że będzie medium statek, czyli znowu wprowadzają zmiany w mechanice pod coś konkretnego prawdopodobnie. To jest Pod już- crafting. No to na pewno Tak, pod tak. crafting. To, Bo- to jest teoria spisku na teorii spisku w tym momencie.
No, ale to wiesz, oni już mówili o tym przy samym base buildingu na samym początku, jak mówili o craftingu i o base buildingu, że materiały będą miały swoje rarity, że pozmienia się nawet mining, że nie będzie tak, że będzie się kopać wszystkimi statkami wszystko, tylko rokiem będzie co innego potrzebne do craftu, molem będzie co innego potrzebne do craftu, prospektorem co innego. O, kolejna reklama. This is Edwards. After 36 years of a successful cargo foreman career, he's ready to retire. And this is Bob, your everyday hauler. Bob doesn't give a shit. Bob is too busy Jak reading się a funny spojrzy post na online. to, że Poczekaj, Modrefi. Jezus. Put down the Moby Glass. Dobra reklamka. Dajesz Modrafi. Teraz. Jak się spojrzy na to, że resursy na danej planecie czy danym tym księżycu są ograniczone i nie będziesz miał w nieskończoność tego możliwości tego wyciągania tych resursów, trzeba będzie je szukać, jeśli konkretnego resursu będziesz potrzebował, to taki salvage to jest alternatywa dobra, więc ja myślę, że w dobrą stronę to idzie, że będziesz mógł odzyskać część rzeczy gdzieś porozrzucanych z tych statków i nie wiem, tą miedź, czy tam złoto, czy inne rzeczy potrzebne do craftu potem mieć, więc uważam, że w dobrą stronę ten salvage idzie. Tylko pytanie, czy jeżeli ktoś będzie się zajmował salvage'em, żeby nie było czegoś takiego, że finansowo to mu nie wychodzi na dobre, nie? A, Że no nie to... spędza mnóstwo czasu na przerabianiu tego, na transportowaniu, rozładowywaniu. Domyślam Tak się, że to powiem, się skończy po prostu... Presto, nie? To się skończy typowym skill issue. Czyli chcesz zarobić, to musisz ogarnąć daną działkę, dany temat, którym chcesz się zająć. Ale z resursami jest też tak, że oni o tym też już mówili, że nawet jeżeli działkę, którą zajmiesz i którą będziesz eksploatował, ona po pewnym czasie się odnowi. Więc to nie będzie tak, że w pewnym momencie po prostu ten system stanie się jałowy, bo wszystko zostało wykopane i nie ma już czego kopać i są same kratery na planetach. To nie. To akurat o tym nie, mówię. no To to też jest zdziwiłbym się, gdyby jakieś poszedł w tam- tą stronę, bo to jest Nie. dziwny design. Respawn będzie tam jakiś, ale ja zrozumiałem z tego, że będziesz miał działkę, na przykład jakąś sobie wykopiesz tam rzeczy i to nie będziesz miał w nieskończoność tych resursów. Więc będziesz potrzebował poszukać, nie? Tego. No tak, będziesz musiał zwinąć swoją działkę, polecieć w inne miejsce, poszukać, sprawdzić jeszcze jaka to jest jakość, czy to jest akurat ten quality, Właśnie. który chcesz i zacząć rozłożyć nową bazę i się normalnie kopać. Tak jak są. Na tamtej reklamie poprzedniej to był Jarosław dokładnie. No, od razu mi się skojarzyło z Jarosławem. O, kolejna reklama. Jakieś macie jeszcze Maverick. coś w tym roku? To był kompletny fake, nie zdarzyłby się na takim dystansie tymi rakietami. No, Ja powiem tylko jeszcze odnośnie salvage'u. Zapominacie o tym, że salvage w tej grze to jest kompletna zamiennik kompletny tego, co ma być, bo w ogóle salvage powinien się zaczynać od wyciągnięcia komponentów z tego celu, który salvage'ujemy, nie? mhm. A tego w ogóle nie ma. Teraz jest aktualnie tak niskie ceny są komponentów, że nie opłaca się tego w ogóle wyciągać i sprzedawać. To się powinno pojawić. Powinien się pojawić rynek wtórny w ogóle komponentów salvage'owanych. Może jak się crafting pojawi, będzie można te komponenty upgrade'ować i sprzedawać jeszcze ewentualnie, ale to mi brakuje tego osobiście bardzo, ale to jest też związane z tym, że wszystkie statki powinny być wyposażone w te komponenty, a aktualnie oczywiście o tym możemy tylko pomarzyć. Znaczy przede wszystkim niestety obawiam się, że tutaj najbardziej kluczowym elementem, żeby te komponenty zaczęły mieć jakąś wartość, to jest to, żeby wszystkie statki nie były
zbudowany z niezniszczalnią w kontekście tego, że po prostu jak zniszczysz statek, to natychmiast go reklamujesz za jakieś śmieszne pieniądze. Ale wiadomo, że tutaj dopóki jest to beta, w której czasami giniesz za niewinność, no to jeżeli miałbyś zapłacić za claim statku nie tam 15 000 za duży statek, tylko załóżmy, nie wiem, 200, no Ja zadowolenie osobiście- graczy byłoby umiarkowane, ale Ja osobiście nie chcę żadnych reclaimów w ogóle. Jeżeli mówimy o reclaimach, to mają być tylko w high-sec zonach, tak jak Stanton. Dobrze, rozbijesz się, masz reclaim, dostajesz karę czasową, plus koszty, powiedzmy, do zrobienia tego. Ale taki reclaim w Pyro albo w Nyxie, nie chcę tego widzieć w ogóle. Tam powinna być opcja z przewożeniem statków z Stantona do Pyro, do Nyxa, tak żeby była jakaś dodatkowa profesja, tak żeby ktoś na tym mógł jeszcze dodatkowo zarobić, żeby to miało sens. Przecież jesteśmy w świecie, w którym Pyro jest układem bezprawnym. W jaki sposób w układzie bezprawnym, na stacjach, które się rozpadają i trzymają się, że tak powiem, taśmą, znajdujemy, nie wiem, Idrysy, Polarisy, Isy, inne, nie wiadomo co innego. To nie ma sensu w ogóle. Dobra uwaga, ale też uważam, żeby to jakby z tymi komponentami, żeby to miało sens, to nie może być tak, że da się je kopiować, czy tam w łatwy sposób odtwarzać. Ja ci coś powiem, Dwa. potrafi. Dwa, nie może być czegoś takiego jak climb statków, nieskończoność, bezkarnie, non-stop. No, kolejna reklamówka. Pauza. Brio's Break Your Yard on Damer. Now, some people think Brio's is still a rough and tumble kind of place. Well, that just ain't true, Bo. Brio's is a safe environment with fun for the whole family. And we don't just sell gently used spaceships. We also do ship repairs, ship detailing, ship paints, and even weapon swaps. So when Ja you need your oglądam na next ship YouTubie upgrade, bezpośrednio. you come on down and you tell Scooter sent you. Y'all have a good evening. I to jest ten różnica. Włącz sobie YouTube'a po prostu, będzie lepiej. Będzie bardziej stabilny. Przy okazji tutaj wrzucimy jeszcze pytanie Emersona, czy to będzie, czy bazy będą bazować na tym, co jest w Dune Awakening, jeżeli chodzi o długość życia, ubezpieczenie i podatki. Tak, to głównie podatki będą żywotnością bazy i one później będą po prostu się rozpadać. Znaczy, podatki w Stantonie, powiedzmy jakieś opłaty za bezpieczeństwo w Pyro, nie? No Pyro będzie Lub jeszcze inną ewentualnie- bajką, no nie? Bo jest lawless, więc tam ponoć mają być walki o stacje, które będą generować shieldy dla baz. Więc tam to raczej duże orgi będą się utrzymywać w Pyro. Ale no to ja wiem, to jest... Easy boy, easy. Nie, no wiesz, jeżeli chodzi o budowanie baz, to nie jest easy. Jest full ahead. Czekaj, to ja przytoczę Oziego w tym momencie. I'm just a dreamer. Okej, no dobra, no. No jestem trochę dreamer, no. Liczę na glicze, To no. jest gra dla dreamerów. Liczę na glicze, no. Co ja mam dużo powiedzieć w tym temacie. Półtorej dekady developmentów to zostaje tylko najtwardsi dreamerzy na najtwardszych narkotykach. Zobaczyłem po prostu te stacje Jeszcze kosmiczne, jesteśmy. zobaczyłem dry docki, te bocianie gniazda, które można budować, tą nawet podstawową klitkę, którą z tą taczką do budowania wybudowali. No, dla mnie to już było I'm sold, no. Wiesz, ja też byłem sold. Dzisiaj pierwszy raz poleciałem do Wikelo. W końcu się przemogłem i poleciałem do Wikelo. Zestorowałem Horneta. Wyciągnąłem Horneta i już zrozumiałem, dlaczego ja w tą grę nie gram. Jak mój Hornet postanowił być połowicznie, odstawić reenactment eksperymentu Philadelphia i wiesz, połowa była w środku, połowa na zewnątrz. Okej. To od razu mi się skojarzyło Bazy dzisiaj. będziemy budować, tak? Tak, no a to, że tam będzie, wiesz, sklipowane w połowie w ziemię, tam ważne, żeby O mógł starych, przejść przez drzwi. Do każdego starych pierwszego piętra bagach. bunkier w prezencie. o starych bagach nie rozmawiamy, tak? O Tylko o starych. nowych. Od razu się dało budować bunkry. No, Od razu cisza. No. róbmy bunkier i Cisza. będzie git. Crawling through the shadows. I don't care why. I finish the job. Darkness makes you weak, makes you blind. No pain, no fear. Just cold breath on your neck.
already gone. Nice. To wygrało konkurs. Coś mi to mi się to z czymś kojarzyło, ale nie wiem do końca z czym. Ja liczę na Garman Humble. Chciałbym, żeby ta seria wróciła. Może wróci na AI. Chociaż osobiście wolałbym Jacksa. Oj tak, absolutnie. No ale Jax wróci Boże, dopiero z Odyseją, Jax. więc za 10 lat. Odyseja nie istnieje. Jak to nie? No, nie O Boże, istnieje. ale Jax to był taki dobry. Boże, niech wróci Jax, naprawdę. Ja mogę im dopłacić parę euro za jakąś subskrypcję, ale niech to wróci, to było takie dobre. W jednym z tych filmików Jax powiedział, że Odyssey został zniszczony albo skradziony. A no tak, rzeczywiście. No dobra, to jeden. No, Zapomniałem. to nie jest tak, że to jest legendarny statek, który jest jeden w uniwersum. No. To był prototyp. Prototyp, kolega. Prototyp. Się Jedyny. zbuduje drugi. No more. No mas, Nie no ma. mas. No cóż, 10 minut do głównego wydarzenia. Żebyśmy nie skończyli ze streamem typu stypa. Potem, nie wiem, trochę się obawiam, że chłopaki mogą jednak tak coś, tak 50-50, no. No 2 godziny to Coś taki... odwalą i się źle skończy, no. 2 godziny to taki dziwny czas, patrząc na to, że zazwyczaj zajmowało im to 11 godzin albo więcej i było podzielone na 2 dni. Więc no, jestem ciekaw tego rzeczywiście, czy będą konkrety, bo najlepsze jest to, że będziemy mieli też aktualizację roadmapy dzisiaj. Więc postaram się gdzieś to tam śledzić w tle, odpalić sobie, jak się coś pojawi. No, dwugodzinny update tego typu to jest, powiedziałbym, mocno nietypowa formuła, co znaczy, że to, jeżeli chodzi o pre-recorded rzeczy, gdzie jednak to oznacza, że ludzie czytają z kartek, to tam nie ma takiej swobodnej rozmowy, gdzie możesz, gadając o dupie, przez 3 godziny gędzić o niczym, a tylko masz jednak scripted stuff, to 2 godziny to jest, kurczę, to może dużo informacji. Może. Jeżeli 1/4 z tego będzie o statkach, ja będę szczęśliwy. Nawet Pytanie, mogłoby co być pozostałe mniej. 3/4, tak precyzyjnie, to co się spodziewasz? Jak Pozostałe to co? 3/4, ja myślę, że to będzie raczej O! 3/4 statków. Pauza. Okej, ktoś miał pomysł. O, dobre. Dobre. Teraz tak będę widział każdą tego typu walkę. O, pojawi się korsarz na horyzoncie i będzie piu. Zajebista reklama, to powinno wygrać. Siema, za Dolo. pomysł. Już wiem, po co były te kluczaki. I teraz się okaże, że będzie pół godzinki contentu, a później będzie 1,5 godziny segment pod tytułem, która reklama była najlepsza, głosowanie live. Ten cosplay będziemy oceniać. O, God całe no. szczęście tego nie będzie. O Boże, najgłupszy moment z CitizenCon. Segmenty lingwistyczne, chociaż fajnie są rozwinięte te języki. Cosplaye, to takie. Mech. Język mogą pokazać, Karol będzie szczęśliwy, jakby mu Wanduli pokazali. Albo język kopionów. Tak. Au, au. Co jadłeś? Au, au. Człowieka. Au, au. Odbiło Ty mu się kością. bezczelny. Jak możesz jeść ten syf? No i cóż. 7 minutes, 30 seconds and counting. Ty wiesz, jak mnie dzisiaj Karol nazwał? Jak? Rybołapie. Okej. Ale fishingu nie dodają jeszcze w Star Citizenie, więc nie rozumiem. Fish catcher mnie nazwał, kurwa. Fiszkacze. Z całym ekwipunkiem założonym przez gracza, zbrojownia, jedzenie, pojazdy itp. No, Junak, powiem ci tak, jakby można było odzyskać statek z całym tym szpajem, który masz, to
To rzeczywiście dużo by zmieniło. Ale Przypomniało mi się coś. nie liczyłbym na to na chwilę obecną. Ja Rafał, też ty bym nie liczył, mówiłeś- ale powiem ci, znaczy sekundując Junaka, Boże, jakby mi powiedzieli, że teraz w statkach, które mają weapon lockery, faktycznie możesz sobie wsadzić tą broń i ona ci nie zniknie randomowo. Ja już, dobra, nie chodzi o jakieś super drogie rzeczy, ale możesz mieć tam jakiegoś max lifta, snajperkę, trochę jakiejś amunicji i tak dalej, żeby tego nie trzeba było ze sobie nosić. O Boże, no brałbym. Naprawdę mogę dokupić moduł do mojego statku, O! żeby cisza, to działało. Cisza. Star Citizen Experience. Standard. Zdarzyło mi się to raz. O, dobre. Madrafi, ty wcześniej mówiłeś o kopiowaniu komponentów, nie? Ja sobie tak pomyślałem kiedyś, jeżeli robiliby kopiowanie komponentów, znaczy jeżeli by robili crafting i ktoś by kopiował te crafcone komponenty, osoba, która je wykrafciła, powinna dostawać opłatę licencyjną. Także za każdym razem, jak jest odzyskiwany ten komponent, który wykrafciła ta osoba, powinien dostawać kasę za to. Brzmi spoko, No, ale widzę pewną wadę. No. Jaka jest szansa, że powiedzmy, masz pomysł na swój własny komponent, zrobisz go. Właśnie tu jest ta kwestia. Jaki jest procent szans, że już ktoś inny wcześniej na to nie wpadł? To nie działa tak. No to... Nie będziesz mógł mieć możliwości posiadania własnego typu komponentu. Będziesz miał komponent klasy pierwsza, druga, trzecia, nie? 3 tiry powiedzmy, albo 5, zależy jak to rozwiążą. I ten komponent będzie miał powiedzmy ciut zmienione właściwości w zależności od craftu, czyli w zależności od typu materiałów, jakie użyjesz do tego craftu. I ten komponent będzie miał na przykład plus 5 do rezystancji, minus 10 do endurance, nie? I ten komponent będzie unikalny, bo został stworzony przez ciebie, używając tych konkretnych materiałów. I teraz osoba, która kupuje ten komponent od ciebie, ona jeżeli straci ten komponent, to co? Traci go? Teoretycznie jest to możliwe. I załóżmy, że jest w stacji jakieś inwentory, do którego crafterzy sprzedają non-stop komponenty. I to inwentory się, powiedzmy, uzupełnia cały czas, co nie? To jest bardzo dużo roboty, żeby coś takiego ogarnąć. Lepszym wyjściem dla mnie byłoby na przykład, jeżeli statek byłby ubezpieczony i te komponenty by wracały z nim, ta osoba, do której ten komponent należał, dostaje powiedzmy w cudzysłowiu opłatę licencyjną za ten komponent. To tak jakby go skraftowała i tak jakby go dostarczyła do bazy, nie? Na tej zasadzie. Tylko, że to ułatwia wszystko. Ale to jest CIG, to nie ma... Wydaje mi się, że nadal nie czuję. W sensie, jeżeli masz odzyskać statek po tym, jak został zniszczony, Tak. okej, to zakładając, że tam miałeś jakiś komponent klasy, no tam customowo zrobiony przez kogoś, Mhm. to o, osoba, Pauza. która sprzedała wcześniej... gruzowianka. Szacunek za te reklamy wszystkie ręcznie malowane, nie? Ktoś narysował coś. One day. Okej. No. Kontynuuj. To idea jest taka, że komponenty automatycznie pobiera z zasobu stacji i wtedy osoba, która to już sprzedała, dostaje... Wydaje mi się, że to A wszystko trochę na Zła logika jest z Nie. automatycznym pobieraniem komponentów. Jak gdzieś ktoś kupi na jakimś auction house'ie komponent, to ten komponent ktoś musi przewieźć. Czy Jak bardziej ja miałby to nastawię- większy sens, jeżeli na przykład doszłoby do zniszczenia statku, który ma te komponenty skrafcone przez innego gracza i tym samym dla zbalansowania jakby ekonomii całej, koszt sklejmowania statku by się zwiększył ze względu na lepszy tier komponentów, który ma zainstalowane na swoim statku, Mhm. plus opłata licencyjna za... Nie. W ogóle naprawa statku to naprawasz chassis. Chcesz komponenty, to musisz je wyciągnąć i włożyć nowe.
Zupgrade'owane. A No, to zależy, jakie to się będzie ubezpieczenie też- będziesz miał, to też jest inna kwestia. No, A czy to nie jest bardzo. duży- Znaczy, wydaje mi się, że robimy tego cosplay tego mema pod tytułem, tam wiesz, przeskocz, zrób salto, płonąc za salto mortale i tak dalej, podczas gdy można faktycznie po prostu zrobić tak, że póki komponent działa i go kupiłeś, to możesz go naprawić jako naprawa, a jeżeli jest UX, to po prostu kupujesz nowy i decyd. Jeszcze tak... Nie wiem, ja osobiście bym wprowadził durability, czyli jak ileś razy można naprawić, a potem junk, nie? Musisz nowy mieć. Dobra. No dobra, no ale to nadal nie widzę sensu wsadzać tam kwestii opłat licencyjnych dla kogoś. Wydaje się horrendalnie Możemy powoli na razie się wyciszać, zobaczymy, bo- zobaczymy co będzie na CitizenConie, bo startuje za minutę. Jeszcze zanim wystartuje, chcę się odnieść do tego, co Junek napisał, bo ogólnie z tym zapisywaniem wszystkiego, co jest na statku, plus inwentory, magazynki i tak dalej, to co jest w wrakach, oni dużo się rozpisują, tylko że niestety nie o statkach, a o twoim personalnym inwentory, że oni powoli będą wychodzić z tego T0, czy to T1, już nie wiem na którym etapie T już jesteśmy z tym ekwipunkiem, że właśnie będziesz mógł sobie w kiosku pobrać ekwipunek, który straciłeś. Pewnie za jakąś opłatę. Ubezpieczenie będzie obejmować to, co masz na statku też i najprawdopodobniej chodziło też o komponenty ludziom. O to mi chodziło, że jeżeli będzie to obsługiwać komponenty, żeby ludzie, którzy tworzyli te komponenty, coś z tego też mieli, bo nie sprzedadzą ich po raz kolejny, jeżeli to ubezpieczenie będzie działało jako kopiowanie. Dobra, 10 sekund. Lecimy. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's do this. O, Krzysiu. O kurwa. We have finally moved past the question of whether we can build an architecture to deliver a universe with incredible detail at massive scale, seamlessly, and where thousands of people can all play together. Server meshing has been working pretty much flawlessly at scale for the past 9 months. It has brought a more populated and active verse with up to 700 players online and in the same space at once. It's greatly increased server performance and delivered a much more responsive player experience. I couldn't be prouder of the team. They delivered something no other online game does presently. There may be other games out there that claim large player counts, or even the ability to mesh, but none do it at our detail, scale, and seamlessness. Of course, there will be continued improvements to server meshing and to Star Engine, but having moved past this last big technological hurdle has allowed us to finally focus on quality of life and stability improvements, something that has long been overdue. We're about to deliver our 9th patch in 10 months, with content that has brought Star Citizen storytelling into new and exciting directions. We pushed more than 24 features and more than 2,000 bug fixes. And while there is still a long way to go, the game has gotten more stable, performant, and fun as a result. We see this in player metrics. More of you play every day. The daily average users is up 45% from last year, and your play time is up 15%. So more people venture out into the verse and stay there longer than ever before. And through all that, we've told the dual stories of the Frontier Fighters Assault on Pyro and the moral compromises being made to combat the regen crisis. Now, as those stories come to a rest for the time being, it's time to look forward to the next chapter of Star Citizen, where the instability in Pyro and the callous actions of some pave the way to new adventures, new locations, and new threats. Last year, we announced our next Star Citizen would be Nyx, home to the People's Alliance of Levski and bordering the Vandal threat. Today, we're proud to share that your adventures in Nyx begin not next year, but next month. Star Citizen's third system comes online in Alpha 4.4. 2 new systems in 1 year. That's only possible because of the tireless work of our development teams, server meshing accelerating what's possible, the support teams behind the scenes, and most importantly, all of you. Now, I do miss that we're not all together under one roof this year, but in many ways, we're more connected than ever. Across the globe, many of you are gathering at watch parties, 9 of them with our developers in attendance, and countless others springing up in communities everywhere, and all happening simultaneously today. So even if we're separated by oceans and continents, we're bound together by the same passion for space, for discovery, and for this incredible universe we're building together. Whether you're at home or alongside your crew at a watch party, grab a drink, sit back, and let us take you inside our up-and-coming plans for the next year of Star Citizen. Ciężko mi, James, byłoby tłumaczyć na bieżąco to bez chaosu, więc to ewentualnie później.
przyciszenie. Dużo gadania, podsumowanie, Tak, next month. tak, podsumowanie, że lepiej, stabilniej, mniej gliczy, dużo naprawili, nie naprawiając zbyt dużo. No i dla mnie plus, naprawdę chcę odwiedzić Lewskiego. Wiadomo. Zobaczyć, jak się zmienił Lewski na przestrzeni tego, z czym miałem styczność. Bo ja pamiętam tam dokładnie każdy korytarz na Lewskim. Reko Bartali, która tam była z tą mechaniczną swoją ręką. No. Nogą? Nie ręką? A ręką też? A, bo to było przed 4-0, tak? To pamiętam? Paladyn właśnie przyleciał. O, welcome to Nyx. No dobra. Lećmy. Tak, i Paladyn był w tle. With the foundational technology now Jakby in ktoś nie place, wiedział, Rich the Tyler. content development of the game is no longer restricted, allowing us to forge ahead with building out our first 5-star systems. Nyx will see the much-loved Levski landing zone added back to the verse, while also bringing you one of its most iconic landmarks, the Glacian Belt. Here, you'll experience a new combined arms operation that will introduce new factions and new adventures for you to discover. With this edition of our 3rd star system, we're also going to do something that's at the heart of the entire Star Citizen experience, and that is to build it right in front of you. As we have done this year, with the addition of several major locations, such as the Hathor facility or the Lazarus complex, we will continue to unveil new Nyx content throughout the year. It's a slightly different approach to how we deliver Pyro, but we feel this gets the content into your hands sooner and shows our intent as we continue our march towards 1.0. I'm so incredibly proud of the work our teams have done and are continuing to do, and we're excited to have you on this next step of our journey. And as with any journey in Star Citizen, that begins with a little story. Oh yes. Czyli trochę lora. Let's go. In To, co te gryzki 2025, lubią. we introduced 2 major storylines spanning multiple patches, creating a living backbone for adventure across the universe. The first was Pyro Must Burn. It connected Stanton to Pyro and introduced the Frontier Fighters, who are relentless, brutal, and determined to wipe out any threats that cross them. And with this month's release, you'll now take part in the conclusion to that storyline. The second was Science Run Amok, with the regen crisis throwing the Empire into chaos, and you all jumping in to help the various corporations respond. Through that journey, we pulled back the curtain on ASD and its shady practices, uncovering long-forgotten Onyx facilities, and met new characters like Dr. Logan Yorit and Detective Arkham Mella of the Hokro Agency. And just like the Pyro Must Burn storyline carried us into a new system, Science Run Amok is now setting the stage for Nyx, the next step in the larger story we're telling on the road to 1.0. As this new chapter of Star Citizen begins, let's hear from just a few of the team members working to bring this next era of our universe to life. No, not to tell. No, terapinek. When the Nyx system was first discovered, the United Empire of Earth, the UEE, came out and did scans and kind of found out that the system wasn't really worth settling. The planets were too hard to terraform, the resources were too tough to get, so they opened it up. Jaki ładny skybox. And one company saw an opportunity where the UE didn't, QV Planet Services. And so they expanded into the system and tried to mine as much as they could, making a very slim margin by the sheer quantity of resources they were pulling out. The system itself sort of ran its course from sort of a large corporate interest perspective, and then was mostly left abandoned. Now this ended up being the ideal situation for the People's Alliance, who were a group of revolutionaries who were trying to overthrow the dictatorship of the Messer regime that was going on in the Empire at the time. So they went to the Nyx system and established what became known as Levski. They wanted to make it everything that the UEE wasn't at this time.
They set up what they saw as their ideal society, where everyone's voices would be heard, where everyone would be equal. But they've fallen onto hard times. So Nix today is kind of at an interesting point in its history. Now that the UEE has kind of transformed itself into a democratic society, what is their role? What are the People's Alliance rebelling against? And they still see the empire as being inherently unfair. They see their role as still trying to create a free and fair society. But on the other hand, they have more problems than ever, and there's new threats lurking around every corner. And they have to ask, are they prepared to handle that? Or do they need to turn to the UEE for help? Making a star system is you approach it from kind of two angles in a weird way. What is this system bringing to the gallery? How does this new system plug into it, and what does it bring to the table from a sort of a flavor experience? We want to make sure that whatever it's bringing to the company is unique and has some flair to it. So the Nix system is a remote system where people want to go and live free outside of the pressure and influence of the UEE. It's a remote and rugged system with a lot of hostility coming from the ever-present threat of Vandal. It's kind of like a frontier-esque thing. It's not lawless like Pyro, it's just kind of out there. Pyro's more like a Mad Max wasteland, and Nix is more like Silverado or like Deadwood, right? It's kind of like a smaller scope. The emptiness and the loneliness is the defining factor. You're still going to find gangs, you're still going to find hostile presences, but it's where people go if they want to live off the grid. The People's Alliance is the main peacekeeping force in Nix. They were unhappy with the direction that the Empire was going under the Messers. They got out. They said, we're just going to start from scratch, build our own society, but build it the way that we think it needs to be built. They're not perfect. They're just people, but they're doing their best. They want to help keep Nix safe and make it prosper. They are trying to do the best that they can, but are faced with the realities of dealing with people, which is tricky. The Pyro star is quite a warm star. Stanton star is quite neutral. And the Nix is a little bit cooler. The system has its star, and it has this dark, really, really dense gas sort of nebulous cloud. And it has points of light scattered around it, and those points of light in this gas cloud is really, really hazy. So because Nix is bordering Vandal space, it was important that we have a gap in the Nix gas cloud where you could sort of just, in between the clouds, see a piece of the Vandal space. Ooh. It feels so close that it's even like protruding some red light. The level designers are using it as an actual visual indicator of where to place more dangerous POIs. So if you point your ship in the direction of it, you should find, as we build it out, that you will be in more and more danger. And I think that's really cool. To give more atmosphere, I was testing out adding some sort of space snowflakes, essentially. So when you look towards the sun, you can sort of see that sort of like sparkle. But then when you look away from the sun, you'll see the reflections and sort of like little glints of light. For the jump points in Nix, we'll have 2 on this release. We'll have one from Pyro to Nix and one from Stanton to Nix. It should be going from Nix to Castra, but we're essentially bypassing Castra temporarily. Hey, we want to make sure you can get there any way you want. Galatian Belt is a huge asteroid belt that is in sort of the middle of the system. The Galatian Belt is a combination of a bunch of technologies that we already had. The asteroid fields we use for planetary rings and the gas clouds. And it's combining them to make something completely new that we've just not seen before. It's full of resources that are still left unharvested
because it's kind of a tricky spot for mining. It's not the easiest place to go, but that means that there's still a lot of opportunity for independent miners to go out there. So the rocks in Nyx are a bit more sharp, like sorts of like icy look, rocky, cliff-like, very different from those in the Pyro and the Stanton. One of the big differences too is all of that extra added movement that just adds a little bit of extra flair. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Always feel way more interesting flying in those spaces than just, you know, through empty void. And as we build out the Glacium Belt over the next year, lots of places to put new content. Delamar is a very large asteroid in the Glacium Belt that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over by the People's Alliance and renamed Levski. Levski is our first and biggest social outpost for Nyx. It's kind of like the place where you stop before you do your panning. So it's kind of a San Francisco before you go out to the gold rush. It's going to be the central hub for trade and hauling and all of the commerce within Nyx and also from Nyx to other systems. But it does have a CD underlayer to it. Over the years, we are sort of improving the generation method of those asteroids to culminate towards this specific point to make large, explorable location. When you fly towards the Levski, you see this huge gas ring around it. It's scattered small, mid-sized pieces of the asteroids. Well, Levski is immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. As you approach, you'll initially see a very dramatic borehole that goes all the way through the asteroid. You'll also see, growing out from there and alongside Levski, there will be landing pads along what I'd call the spine. Lots of industrial pipes and transport systems to bring out the refined mining materials when it was a mining station. Before we were using an actual planet, so we had all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to. If we took the whole shot of the asteroid, you will see that there is an area to fly underneath. We plan on bringing in hull C gameplay, so this is exterior cargo elevators, so as a team you will be able to load and unload cargo. There's a lot more movement on the exterior, such as the cargo trains going around tracks. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on using gravity plates, but you can drift off and kind of go wherever you want. They can explore fully the whole place, which is great. Unlike the majority of anarchists living in Pyro, there are people here in Nyx that care. It's not a downtrodden or derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. But we've had Levski before, and we've updated it quite substantially to be more in line with the newer features that have been put in since, but also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to like a good standard for a landing zone. Gracing the main lobby of Levski is a large statue of Anthony Tanaka, who was a child worker. And was being worked to death, all of them were, and Anthony Tanaka just had a break and just said no, and stood up against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead
and kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime. So if you take the elevator up to the top deck, you'll see the top view and the cargo area as well. So you can go through the cargo shop. You've got your normal kind of cargo needs. You'll have ability to trade and buy your tractor beam and other gear that you need. So if you were to die in the Nix system, then one of the places you might come out from is the hospital in Levski, which is called the Mercy Hospital. So Mercy Hospital is just basically, it's a local med station for all the residents of Levski, anybody traveling through the system. Again, they're trying to provide as good medical help for people as they can. When you arrive at the HAB's location, you'll be presented with a lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the HAB room. So within that room will be pods. And that's where the original miners would have lived. They're not the nicest, and they're a bit messy, but they're a home for people in Levski. If you head down to the lower view deck, you'll go through into the Grand Barter, which is your main social and commercial area of Levski. This is where you will see market sellers selling their wares. There will be stalls, there will be kind of more embedded shops. And that includes things like Corderies, which is your armor shop, and also conscientious objects, which is for weapons. There's also one of my favorite places, Cafe Musée, which is where you can go down into some of the more rocky depths and grab yourself a drink, and you never know who you meet down there. If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side passages. There's another shop that's away from that area called Teachers. Teach's Ship Shop is basically where you would go if you were looking to pick up a used ship, buy some ship parts, fix up your old ship, find some new stuff, sell some scrap. We've closed up Dumpers Depot for Levski, and everything that used to be sold there will now be sold at Teachers. Another new area, as well as the cargo shop that we've added, is the refinery deck for Levski. That's where you can take your processed goods, not just from Levski, but from the rest of the Nix system, and refine and sell those goods there. As a lot of the content in the next coming releases for Nix is going to be mining related. So it's super important that Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. So we're really happy to bring Levski back into the game. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. This is a location that has a lot of nostalgia for you guys, and we don't want this just to be a re-release. We do want you to go, wow. It's not going to be as complete as Pyro was when it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to Stanton and be a much more calming of style system than Pyro. The people that would have played it before are going to love to see this come back, and the people that haven't seen it before, it's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own content to the game, and that's really exciting to me. Levski coming back into the game is a huge milestone personally for me. So I worked on the original quite some time ago, so seeing it come back and updated and improved and better is fantastic. Zobaczymy Dante. Nie wiadomo. Za miesiąc się okaże. Z tego to powiedzieli, że Levski jest pierwszą i największą jakby miejscówką jako hub społecznościowy w tym So systemie. we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nix is your first experience in a new space station in a new solar system. It's a mystery to be solved. There's
things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course, some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our Science Run Amok storyline, we had revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UAE, and they're hiring Intersect to investigate. Intersect Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UAE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations that they don't want to handle themselves. We didn't want players to be working directly for the Navy. The Navy just doesn't call up random citizens and ask like, hey, if you're free, can you fly a helicopter? I guess as a player, when you can think about like, oh, where am I going to be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations, that's all going to come from Intersect Defense Solutions. Intersect have discovered the source of the illegal tech is in the NIC system and an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back online. So they want the players to figure out what's going on. X2.0? Możliwe. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro. This architectural design found its way over to the NIC system as the system was being established. But you'll also see some additional design cues that QV Planetary Services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Away from the Polaris, you'll see struts leading to asteroid bases. Now, these asteroid bases are locked, so you don't know exactly what's inside just yet. But all of this comes together to form the playground for the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. O. Ciekawe, czy zwłoki będą zostawiać. Bambuli. O kurwa, to ten duży. Stinker. For the first time in the PU, the Vandal. So the Vandal are a nomadic, very, very, very violent spacefaring race. They've been striking out against outposts and such in the NIC system. They don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really pissed them off. Vandal raiding parties have been rioting in the system, and they're unaffiliated to any clan. There's small groups coming in and picking at them. But as time goes on, those raids are getting bigger and more frequent. They'll be the scythes that you're familiar with, glaives and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. Stinger confirmed! You will be contacted by some civilians on arrival asking you for help. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or join the fight. This will be the first time since the PU launched that you'll be able to fight against Vandal aggressor ships. This fight will be intense. The player should be able to deal with them, but they will have to be prepared and they'll have to come back in to fight off this initial wave, and that won't be the end of it.
After you fight off the Vandal ships, the mysterious inhabitants of the station invite you to come on board. Which Intersect sort of will encourage you to do because it'll help further their investigation against what's happening here, why these QV stations have come back online. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. Of course, it's not going to be easy because the people that are inhabiting the station are going to fight you every step of the way. The fight will be challenging, but this definitely will be the warm-up phase of this mission. This will be the players getting a sense of what exactly is going on there, who these new people are. They'll be in unfamiliar armor. They'll be wielding unfamiliar weapons. And we want you to get a sense that you are in a new place, in a new territory, fighting a new faction. So after you survive this initial ambush, you get back in touch with Intersect, and obviously the question is, who are these people? Why are they attacking? Why are the Vandal attacking them? At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vandal have been attacking. There's a debris field. Explore the locations in any order you want and try to find out who these people are and why the Vandal are after them. You'll find new clues. You'll find ways to solve the puzzle of what's going on at the space station and find out what kind of loot they have for you. Zauważyliście wandlowego now that you beat them. poda And of course, abordażowego? this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. This isn't just a one-time event, this is a permanent sort of mission that we're going to be adding to the game. You can go back and repeat this mission and find ways to do it even better, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersect will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story, and you can start digging and giving more information to Intersect along the way. I'm super excited to finally see the Vandal in the PU. I'm excited to bring cool Vandal ship combat to SC. Players in the PU will now get to face down these awesome ships and get a taste of like we already have it in Arena Commander where you get to fight the Vandal swarm, and being able to do that in the PU is going to be, I think, a heck of a lot of fun. So this marks a great milestone for us for not only pushing hard and adding great content this year, we're also being able to introduce the next star system and introducing the next landscape to tell new stories and add new gameplay beats into the ever-expanding universe. So we'll leave 4.4 there. If you're at one of the watch parties, please raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things coming in 2026. Hello, everyone, and welcome to the Voyager Bar in beautiful scenic Orizon, where the staff of Cloud Imperium Games Manchester is gathered for their very own CitizenCon Direct watch party. As the dozens of such events happening at locations around the world, we've gathered today to watch this sneak peek at just a little of what the next year of Star Citizen has in store for everyone. Oh, that was really good, everybody. I'm Jared Huckabee, your host for the festivities and for the show today, and let me tell you, it's not a joke, it's not a gag. Next week, we're hitting our 9th patch in 10 months, and then in November, we're going to finish out the year strong with the long-awaited arrival of the Nyx system. And in case you missed it because you were chatting with friends, hi. It's not the lawless wasteland of Pyro many folks have been speculating, but an independent system with its own set of rules and laws and multiple ways to get there. It's an exciting time for everyone at Cloud Imperium Games because, as the architects of our persistent universe said at the start of the show, the foundational tech that we've been building for so many years has now unlocked us to bring more to Star Citizen than ever before as we continue our journey towards 1.0.
Now, before we continue with the show, let's get a few housekeeping tasks out of the way. First, we're simulcast on YouTube and Twitch. So if you want the keen communities of Twitch or the 4K ultra high resolution of YouTube, you have your choice. Second, throughout the broadcast today, we want to see and hear what you have to say along the way, and you can tell us on social media by using hashtag CitizenCon. We're especially interested to see any photos from those watch parties that are happening across the globe, and we're going to find some way to bring a few of them into the broadcast later in the program. Third, we've also had a CitizenCon contest going for people to create their very own slice of life in the PU videos, and we played the winning entries during our pre-show countdown. The offerings were super varied. The idea was to work with a team to show the life of a miner or a hauler or a bounty hunter or whatever. But one guy just said, I'm gonna make a video about how awesome I am. And I respect that. So shout out Nocturnal Revenant. I don't remember if you were one of the winners getting an L21 Wolf from Kruger for their efforts, but you won the coveted Disco Lando Complete Narcissist Award. Good job. And to all the winners, I'm sure someone will either be in touch with you about your wolves or they'll just show up on your accounts. I really don't know how that process works. Probably would have been good to find out before the show, huh? He's so afraid. Either way, if you missed the pre-show and are curious if you won, you can check the replay after we're done here today. All right. I just realized that my bosses, Chris and Sandy, are sitting in a movie theater watch party in Switzerland right now. A completely captive audience. So real behind the scenes here. This is especially torturous for Chris right now because he's super excited about the next segment we've got coming up. Aren't you, Chris? And you're just sat there right now, forced to watch and listen to anything I say. Do either of you regret that decision so long ago? All right, so I've probably pushed my luck enough. Let's get to the next thing. When Nyx arrives next month, it'll have Levski, the Glacium Belt, and the new Welcome to Nyx operation we just discussed. But throughout 2026, we'll also continue to build the star system out with new features and new technologies that will not only set Nyx apart and give it a unique identity from its sibling star systems, but continue to set Star Citizen apart from other video games altogether. Now at this point, if you're running one of the watch parties, you're going to want to crank your speakers up for some brand new music from the Maestro Pedro himself, and let's take a look at some of what the next year has to offer for the Nyx system. Bring it on. Do it. Bring it on, Jared. Do it. Do it. Do it. At Cloud Imperium Games, we believe art inspires the best technology, and through the development of that technology, it pushes us to create even better art. When Genesis comes to the persistent universe starting next year, it will change how you experience w nowym roku every world. Genesis. And not just in the building of the new planets for the Nyx system. We will also go back through Stanton and Pyro and reimagine them Genesis through the lens bingo. of our technology. Previously, and more traditionally, we'd create slices of biomes, like deserts or forests. This approach moved us forwards and got us this far, but solving the scale was always tricky. And for Star Citizen, we like to do scale on another level. Issues like seeing tiling from our height maps from high altitude, or the unpredictable blending when two biomes connected, were common. But ultimately, things just never felt right. Our worlds were gorgeous, but to us, they still sometimes felt like interpretations. Now this was a super hard problem, which we needed to solve at the scale the Star Citizen requires. We challenged ourselves to emulate nature in the most believable way, and not just on a planetary scale, but to our level of detail. Ooh. With Genesis, we've made a complete paradigm shift to how we do things. Kolejne ładne planety. Biomes are now created based on the physical data sets, with the assets being spawned whenever and wherever To już wiem, gdzie się ludzie będą budować. Właśnie w takich dolinach. So when you see a forest or a meadow, it's no longer because an artist painstakingly crafted it there. It's now because it simply wants to be there.
it fits inside our rules. Coraz lepsze te planety. Genesis also ties into our other gameplay systems. Our new planets Ósemka are built zbagowana. from the information we create for our different datasets, Ci ludzie like nie wiedzą, height co maps, robią. humidity, temperature, soil O, type, mgła. soil amounts, geology erosion data, to name but a few. This Whoa. means you can now tell where to find valuable minerals as the geology looks like it would be suitable for it. Where scree piles exist below sheer cliff faces, and where rocks have broken off over time due to erosion. Of course, these new tools still give us the ability to direct the look and feel we want. The attention to detail from the tallest mountain to the smallest flower is still our core DNA. With Genesis, we can now keep that detail-orientated mindset as we focus on the quality, and it provides the quantity. Miedzie. Genesis provides our planets with the ultimate sense of exploration and adventure, discovery in the purest emotional form. We want you to find that perfect place, with the planets providing an abundant resource to harvest. This is a major part of what exploration is for us. We want that feeling of finding a corner of the universe that you'll fall in love with, and where you want to settle down and build your home. I teraz 30k. Now I'm going to hand you over to Will to go deeper into what we have built Albo that 3 allows FPS. Genesis Nie no, po to prostu realize our vision. As a zajebiście to reminder, wygląda. some of the visuals you'll see will evolve and change as we continue our technological development and hone in on the Wszystko final było look for Nyx. interaktywne w jakiś sposób. Żeby Thanks, to nie Ian. były tylko So, modele. in case it's not already clear, Genesis is The our river name for a group of guy! technologies that The are river guy. improving our ability to build worlds, refining those that we've already created, and ultimately expanding our persistent universe to the scale and quality that we all expect. I work on planet tech, so let's talk about how that's continued to evolve since our presentation last year. And instead of just highlighting some really cool biomes that we can create, let's go ahead and show how all this work applies to the upcoming planets of Nyx. So there are 3 planets in of Nyx? Nyx 3 is Lorenz a będzie gas kolejne robił giant, and shorty na I think YouTube'a. it's blue. It's not going to surface. I don't really know. Nyx 2 is a yellow, toxic. It's got like this high pressure atmosphere, and it's like a very volatile planet with high risk reward gameplay. It's going to have some really interesting biomes for you to discover, but for now, just know it's going to be dangerous, because today we're going to focus on what we consider to be the hero planet of this system. Here we fucking go. Konkurencja dla Bloma. Nyx 1 has got a rugged, remote beauty. It's got a diverse set of biomes, from weathered rocky mountain ranges to vast sweeping forests and grasslands. Oh shit. And from damp, expansive wetlands to Planeta z claustrophobic, wrzodami. festering swamps. O, bagna. These core biome concepts give us a fantastic platform to hone our technology. In some cases, Welcome to because your the Monday. current tech couldn't do them at all, or because we want to completely step up our game for them. So, let's approach this planet in much the same way that you, the player, will, from orbit. Co, jak się rozbijemy? The orbit appearance of the planets going forward is far more tied to what is present on the surface. Previously, we had different data that drove the orbital and ground coloring. That's because the orbit was designed to look like vegetation that we'd place on the surface, and the ground coloring was trying to be a mix of soil, rock, and the organic compound coloring that forms the kind of colors there. Now we author much more of the data in a unified way. When you look at Earth, you see blues and greens for ocean and vegetation, and brown or yellowy tones for sand and soil. We wanted to keep it as simple as that. The same set of textures and data that define the color of the soil, sand, and rock on the ground are used to create the orbital look. We then assess the presence of vegetation and competition between different species on each part of the planet, and use that to blend in tones of green, including variations due to species health and the current season. This creates a far more complete image.
No to and wiemy, że allows you to River Guy identify can do features, geologies, and ground. potential points of interest all the way from space. Let's go down to the surface and start with something Pamiętajcie, oni closer to mówią what you're used to. już od in a teraz whole o new tym, light. co będzie w 2026, więc nie zobaczymy na początku tego. Tak, tak. Ale jak to wygląda? No to oczywiście. To jest When kolejna we planeta do low flyów dla mnie. the surface of the planet, we wanted to start by focusing on just the soil and rock. One of the things that was 5 missing FPS. from our terrain previously was simply feature complexity. Będzie jeden. Looking at Weź our tu Ursą, contemporaries, wiesz. we lacked detail at the ground scale. To combat this, we've added a new layer of data. That layer is called the medium tiles. These are intelligently placed on top of the existing 4-kilometer terrain tiles based on slope, soil type, and other erosion data. And these medium tiles don't just create height changes, they also bring in local erosion data both for soil and bedrock size values. And this gives us a whole new level of terrain detail, of scale, and allows us to create far more unique locations across the planet. So now that we've nailed the surface, let's have a look at adding some rocks. We've now got 2 major contributors to the rock content of our planets. Firstly, long desired feature, cliffs. We are adding large scale, very detailed to all our cliffs based on the geology at a given location. This adds an exciting new dimension to steep slopes that we simply couldn't get before. The second is a big one for you ground vehicle enthusiasts. Rocks are now found not scattered everywhere, like spilt popcorn at the cinema, but only in places you'd expect to find them, thanks to a brand new rock scattering algorithm that isn't annoying as hell. Using physical data generated for each large and medium tile, now rock distribution makes sense and has a physical basis. So if you're still crashing into them after this comes out, that's on you. Jo, a co The to rock za assets złoże? themselves have had a glow up too. We now create rock sets related to a particular geology that Robertium look like w they naturalnej originated from the formie. same source. And this ties into how we'll be distributing minables in much Patrz more i interesting Sergiu. ways too. Kurde, ten człowiek jest wszędzie. No, on wszędzie kopie, nawet w systemach, których jeszcze nie ma w grze. So now that our base terrain and rock scattering looks good, let's add some vegetations and explore some additional biomes. Nyx One's forests and grasslands are full of trees, various grass species, rock formations, and they're found in all sorts of elevations like mountain valleys, open plains, and dense meadows. When we start to add a bit of fresh water, Rock kopał normalną we begin skałkę. transitioning into more wetland-type biomes. F8, jak zwykle. And while forests are super cool, let's focus on the grasslands and Warkan wetlands to today. był ten, Lynx. Żółta szybka z przodu. So, how are we making these look so great? Obviously, we've had grass before, but never meadows of it. Because until now, we haven't been able to spawn grass in large enough quantities or effectively represented at distance. So we're stepping up our game in terms of spawning, shaping, and shading grass. Jeśli to jeszcze utrzyma FPS-y, to po prostu... With Genesis, we now leverage GPU spawning to create vast quantities of assets across all biomes, whether it be dense meadows or more complex kupcie collections dysków of na ground cover screenshoty. like you can see in these wetlands. I tak już mam 10 giga We are screenshotów. also able to fit our grass tiles to the ground by conforming them to the unique terrain underneath. Now we can finally cover complex terrain shapes with grass and ground cover assets, and as a result, they are now gravity aligned, Miodzio. meaning each blade is oriented as you'd expect and not sticking out like before. Nie wiem, czy Link City nie powstanie w Nyxie. Next, let's take a look at how we light our grass. Now, as in real life, the shading of a grass blade, or indeed a whole field of grass, is lit very differently to like a flat surface. We now use a solution that shades meadows of grass Jeszcze niech far more pory like roku do fur tego or hair. dodadzą. And this, if you think about it, makes sense. At a distance, a field of grass is far more like a carpet or cloth than a flat surface.
Może coś hintują This z tą improves how our FOSem. grass looks from a near perspective, as well as bringing us Rzeczywiście ma więcej clue. nicely into how we're solving the Gold distance Box standard representation of F8? grass. So, let's talk about the distance problem. One of our biggest achievements with Genesis is allowing us to build beautiful biomes out of flora and geology assets like a building set. Can I say Lego? No. Too late. But in the past, this broke down very quickly when objects simply disappeared when viewing the same biome from 10, 20, 100 kilometers away. Because we don't hide planetary transitions and allow you to view complex regions from very large distances, there are almost infinite perspectives from which you can see a location in Star Citizen. So, how can we afford to evaluate complex spawning logic at runtime for the entire swathes of the planet? Enter the virtual terrain. Virtual terrain, or VT for short, is how we now cache and represent our terrain at varying scales. This has been the enabler for all of the lovely advances in terrain complexity and asset spawning we've shown so far. And it's also how we now evaluate and represent vegetation from a distance. When creating the VT for each part of the terrain, we assess if vegetation has covered the ground, and if so, what shading should be applied. For all of our biomes, we're now able to use the same shading model for the distant representation as the close-up asset, whether that's our lovely rolling hills, some more dramatic rockscapes, those muggy wetlands, or even our festering swamps. So yeah, we didn't forget about the swamps, and they're coming to Nyx 1 as well. Built using the lessons learned and all the technologies we've developed, these swamps now spring into existence from the planetary data. This biome combines all of the elements from the other biomes we've shown you today, from water interaction, denser spawning, unique ground coverage, and I think it creates something really unique. Powinna teraz muzyka z Awatara lecieć. Jozin spazm. Nie mogę tego odwidzieć normalnie. Anyway, Czego odwidzieć? that's our update on the planet tech portion of Genesis and how we're using it right now to sculpt the identity of Nyx 1. And I hope you're as excited as we are to explore this and everything we haven't shared yet next year. As you can see, Genesis is now inspiring everyone here to create planets of the quality and believability we've always strived for. A meeting of technology and art that I truly believe will set our worlds apart from anything we've done before. And with that said, let's move on to a little travel between systems, literally. Hull C. Up until now, our mission system has been specific to the star system you're in, meaning a Stanton mission has to take place in the Stanton system, and a Pyro mission has to take place there. We've never been able to link these together, but with the introduction of our third star system, it's time for this to change. And that begins with the introduction of interstellar cargo. What are you talking about today? System-to-system hauling missions. Finally, Hauling is back. going to. Ooh. No one said Holly was gone. You guys even play the game? These are exactly what they say on the tin. Missions where you're going to start in, say, Stanton and end in Nyx, taking various volumes of cargo between the stations. So there'll be high volumes of cargo that kind of fulfill the purpose for the Hull C and the other series of Hull ships. Going to. And there'll be a few sort of more direct routes. So you might pick up some cargo from Ruin Station and Pyro and go through the jump point to Stanton and drop it off there at one of the Helios. So if you've never sort of experienced the jump point or going through it, these missions will require you to. Oh. Devil And Anus. no way limited. You can do them in any sort of ship you want, any size of ship. I'll be doing them in my Drake cutter myself, between Stanton and Nyx. To się zajedzie tym katerem. Good luck. Just a Drake cutter. I've got a few ships, but the Drake cutter is really cute, so. One thing that we're looking to add with these interstellar missions
is scripted combat encounters where you can be attacked by NPC ships. Maybe the mission giver has tipped off some pirates who are looking to get a hold of that cargo, as well as express Exploration missions, which gameplay. means the deadline timers that you're used to in the regular hauling missions might get really tight and you've got to learn to Exploration be your very cargo. fast. All of the love and care that has gone into hauling missions so far, with the logistical network and making sure they make sense within the themes of the systems, just as much love has gone into the interstellar missions we're making now. Jeżeli takie misje cargo haulingu będą, to powinni takie At the dodać start data of the show, running. we said we was going to build out the Nix system right in front of you after 4.4 launches next month, and why we want to keep as much of what we're doing behind closed doors so you can discover it for yourself, in-game and on your own. We still are excited to share with you a brief look at one Siema, of our Piotr. up-and-coming locations we're calling Rockcracker. O kurde, Co to jest? koncept. Wow. Koncept art, Okay, dobra, so trzeba Rockcracker, Jared, zaznaczyć. is our internal name. Rockcracker is where you have to crack a rock. Wow. It's a big rock. Big rock. You want more? You want more? So way out into the Kika Belt, you'll find these old QV breaker stations. A to nie, to jest New JPEG Concept Ship, to nie, to się nie zgadza z bingo. These were originally industrial facilities breaking apart large asteroids and mining them down. But since they've been mothballed and been left abandoned. So you're going to have to find your way inside and thinking about how do we bring this facility back to life. It's not just about flipping a switch. As you bring these stations back to life, you'll be lighting the beacon and calling attention to these long forgotten places. Okay. Battlegroundy. One of the main features is the laser head, which will require certain things to get working. It's up to you and your friends to find how to get in. There'll be a variety of options. Whether you're discovering the bowels of the station and mining your way through long-forgotten tunnels, or you're going through the main laser entrance. Now, as you're traversing through the facility, you'll find the old engine room. Now, there may be ways to bring the facility back to life, kickstart the engines, and bring power to different parts of the facility. Maybe eventually bringing the laser back online and cracking some rocks. Zagadki The środowiskowe, secondary tak jak gameplay Hator loop pewnie. is FPS combat. You're not there by yourself. There may be squatters and Hater Yonex outlaws in zmiksowany. these stations trying to stop you from what you want to do. Piu, 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 motherfucker. Au, piu, piu. Twój ulubiony rybak. FPS. Tak jest, no to tak mówię, piu, piu, piu. So you've found these old facilities, you've brought them back to life. You've systematically brought power to various functions of the facility. You've activated the laser. You've fired the Concept art laser. online. You've broken apart the rock. And then you'll be able to fly your ship inside and see what's there. O mój Boże. Uuu. To jest dosłownie Hator. Into an asteroid. Mhm. Tylko w innej formie. Get into your ship and fly in and start searching around and trying to find the pieces that you want to mine. Interniespodzianka. I'm really excited about Rockcracker because it's a sandbox activity. You can kind of go to these whenever you want to. This content is for players who enjoy mining, who enjoy exploration, investigation, and don't mind a little bit of FPS content while they're there. Little bit content. Spaceaka. It will be a very new experience compared to any other asteroids, because this one, kind of like Alan and mine, will crack open and show its secret. And one presumes you can make a decent amount of scratch in an asteroid that's big enough you
fly your spaceship into it. It wouldn't be worth doing if you couldn't make a good amount of coin. Yeah. Making promises for the econ team. Yeah. They've got to balance it. It's for people who want a lot of minerals. When crafting comes in, when all the other mechanics and features that we want in the game for 1.0 come in, it will be a place where like an organization or a group of like 5-6 people could come and just get a monumental amount of minerals. So that's a look at some of what's coming over the next 12 months. In addition to what we've shown, there'll be new mission packs tailored to the People's Alliance and their struggles. There'll be events that invest you into the evolving storyline of all 3 systems we'll have in the game. And of course, when we begin populating these with new planets, there'll be a whole host of ground-based POIs, settlements, and structures inhabited by those trying to make their way in the verse. And all of this in service of building star systems that complement the massive corporate yard of Stanton, the lawless ganking of Pyro, and now the new frontier of discovery for the Nyx system. Should I say ganking? You already did. We build better worlds. Good job, everyone. So yeah, a whole lot to take in there. Interstellar hauling is the beginning of a massive expansion to the mission system that'll let us connect these 3 star systems like never before. What else we got? Rockcracker. Rockcracker is just one of the next operations that'll be coming to the Nyx system in the first half of next year, where you're gonna fly into an asteroid and do that thing that miners love more than anything else. Complain about PvPers getting in their way. No, I'm being told it's mining. It's mining. And of course, one of the most anticipated features coming to Star Citizen, Genesis, and what that means for the planets of Star Citizen, including the ones already in there. So let's talk to Will Hain and find out more. And I'm just remembering that Will Hain is in France at the watch party. Okay, France. Ask Slarty Bartfast over there how they're going to use Genesis to update the planets and moons of Stanton and get back to me, all right? And see if we can get some fjords. What else we got? The CitizenCon Digital Goodies Pack. That's a hard thing to say. That went up for sale a couple weeks ago and has a whole bunch of mysterious items in it. And that's where I can tell you now that almost all of them are tied to the Nyx system in one way or another. So let's find out what's actually in there. There's a gunship flight suit and helmet. 2 armor sets from that mysterious faction causing a ruckus with a Van Duel. An intersect BD sweater and outfit. A couple of crazy weapons that I'm certain we're going to learn about. Some slick Levski swag. And finally, to celebrate the long-awaited edition of the Van Duel to Star Citizen, a cool Van Duel knife and adorable plushie, which I swear to love. So yeah, it's a pretty solid haul for this year's Digital Goodies Pack, which you can still pick up right now on the RSI store. So now, let's go ahead and transition into our next segment. Much of what you see in the show today has been the culmination of a lot of people's work. Heads up. All right, I had a dream about like this once. Yeah. Okay, so against everyone's better judgment, the thing has finally happened. Can I help you? How you think the show's going? Good. We're getting the Nyx star system and the Van Duel are coming. Kind of been a lot of Nyx, right? Well, yeah, but it's a major milestone and it deserves a major showcase celebrating everybody's hard work. And you got more, right? Well, yeah, there's spaceships coming up. Cool. Wow, it's like they only scanned the original community portion of me. If pictures steal your soul, imagine what face scanning and PCAP does. Well, this has been super cringe. So I'm gonna head out. Bye. Oh, regular CitizenCon is still better. You should have done that. Of course. Thank you. Part of me that isn't a soulless marketing puppet. All right. No. Ouch. No. Let's just go to some spaceships, shall we? Yes, go now. Hi, my name's John Crew. I'm the vehicle director here at CIG, Rudy przyszedł. and welcome to Dobra, Talking zobaczmy, Ship, co Rudy where we're pokaże. going to talk about 3 new ships coming to the persistent universe. 3 statki. Straight to flyable, czy nie? To tak jak zapowiedzieli. Paladin, Stinger i ten Sheath. A gdzie Pers? The last year has been pretty hectic in terms of vehicle deliveries. I think we've delivered the most we've ever done in a 12-month period, and we've covered all the way from tiny little snubs all the way up to capital ships. We've kind of filled out
a few little gaps. We've introduced some new ships by some old manufacturers. You had the Polaris come out, and obviously people have enjoyed playing with that. We snuck the Idris in without none of you expecting it for a while, and it's been a busy year. It's nice to start revisit some of the older catalogue and some of the bigger ships again. I think my favourite ship from the last year is a tie between the Wolf and the Golem. Favourite ship in the last year? Probably the Wolf. I feel like it's the obvious one. I'm trying to think of something else, but I really like the Wolf. Everyone's mentioning the Wolf. The Wolf's everyone's favourite. The Wolf, obviously, a completely new aesthetic to the game. The Wolf was, it was kind of everything we set it out to be, and it revived an old manufacturer. We've not seen anything from a while, so yeah, I'm going to say the Wolf. The Golem, I think, is just an incredibly well-formed Czyli ship co, in such a Golem small package. It really just zbałamucił shows Wolfa off i that powstał Drake aesthetic, giving you nowy the statek? absolute bare minimum needed to perform a role. I honestly do really like the Zeus. I think it came out really well. It's kind of hard to pin down a favourite, to be honest, because we've released, a lot of really cool ships. Next year, we've got some super exciting ships coming up. Design spoko, We're ale funkcjonalność taking słaba. off a few big ones, which is good. We're going to see, again, maybe some ships from some manufacturers that don't have that many in their lineup. There's a few big challenging ones starting, so they're good. A breadth of ships, should we say. The 3 new ships we're going to introduce today all tie in some way to the primary factions fighting over the Nyx system. We'll start with the People's Alliance and Anvil Aerospace. Yeah, Paladin. Anvil is a very military-based brand. It's been a brand that's in Star Citizen for a long time, fighting for lots of military contracts and law, often up against Aegis, and to the point it actually beat Aegis in the past. You will be familiar with a lot of their ships' designs, such as the Hornet and Lightning. Earlier this year, we introduced the Anvil Asgard, based on the Valkyrie chassis, which is an extremely popular Dużo offering. Anvili sobie. And this year, we're bringing the concept ship we introduced last year, the Anvil Paladin, to life. Paladin. The Paladin is a gunship from Anvil Just nie ma na Aerospace bingo. designed to support ground operations. A gunship is a ship that's designed to stay in a sustained firefight while dealing a lot of damage, also taking damage. We don't have a lot of gunships in the game, the true dedicated gunships. They are quite a tricky archetype to control in game without being too powerful. It's Co ja ty designed teraz with tak a lot of napierdalałem? firepower and high armor and health, but very low maneuverability. It's multi-crew. It's just built purely for battle. It's Używałem got cefów, myślałem, lots of że armor. tu są lots of trochę chyba guns, przyspieszone, albo big mi się tak guns. wydaje. It's got a very similar squat kind of form to the Valkyrie. It Albo kind of rework od reminds me A4 w górę. I guess, like a pit bull. Obviously, a very menacing silhouette. It looks quite forward-weighted in its No nie, to stance. mogę It na feels trójki. like it's coming towards Czyli you, bez trójki. even when it's just sat still. And I think that's something that Paladin. helps with it. Walkiria z wyciętą dupą. If we swing round, following the ship round clockwise, what you'll then see is the first of the side turrets. If you notice the canopy, you'll see that there's a fairly thick space between where the glass is and the hull exterior. That's because it has deployable armor, which can come out and give you a little bit more cover while you're actually attacking the target head on. It's got these really nice kind of dual-connected wings with the turrets out on the sides, just to try and give as much kind of range for those turrets as we can get. Which is controlled by one of the 2 remote stations underneath the bridge. If we come around to the rear, you'll see a rail. Now that rail mounts the main turret of the ship, which is controlled by the co-pilot. So you've got full 360 coverage underneath, full 360 coverage on top with it, and then the side turrets also have 360 coverage that way around and 180 out sideways. So really you have, between the turrets, pretty much 360 coverage in all directions. One of the unique things about the Paladin is all the turrets are remote and all the crew are located in this one central 2-story room. A lot of our other gunships, the crew gets scattered across the ship, but with the Paladin, you're all sat together with a nice, cool experience, so you can really feel like you're playing as a group. You've got the pilot, co-pilot up top, and you've got the gunners underneath, and I think that helps with the intention of what the ship does, because you've got this really nice kind of like gunner viewpoint down, kind of giving this lower coverage. We added a glass floor just to keep the 2 connected. I think that really helps with the feeling that you're all working together and communicating. That said, if you don't have the ability to fully crew a Paladin, you can still fly it and engage in combat solo. Obviously not as good as if you have a full crew, but you can't always guarantee your friends are going to be online.
As a solo ship, it's pretty capable of doing a variety of missions within Star Citizen. So if you want to run this ship solo, you can take on combat missions that, say, other heavy fighters like the Scorpius or other ships such as the Drake Cutlass could do. Coming aboard the Paladin, you enter into this sort of armory ready room area. You have a variety of suit lockers and weapon racks in this room. Everything's very militaristic, stripped back, simple. It's a very functional space, but you'll find everything you need in there. One of the improvements from the original concept is we've added a small dedicated cargo bay area, allowing you to store actual SCU crates. Forward of that is the route to the lower gunners, and then upstairs you have the bridge area, and then off that central area you have the dual living quarters, one on the left, one on the right, and then at the rear you have the main sort of engineering area where the majority of the components are. Also within the upper traversal area you also have a little breakout area with seating, food machine, toilets, etc. I think it's a very cool looking ship. I think we did a really nice job of taking what was there in the concept and adding an extra level of detail and trying to kind of push things forward. I think it hits the nail in terms of a really solid military ship. It's really complementary to some of the other ships in the Anvil lineup, so something like the Valkyrie, where you've got this big drop ship. You know, the Paladin's there just to make sure it's safe, make sure no one messes with you, and just basically scare people away. The thing I like most, I think, about the Paladin is that it's very clearly got a crew of 4, and they all kind of work and operate under the same conditions. You know, the pilot, co-pilot, and the 2 gunners, they're basically all equal on the ship. There's one toilet, everyone's got the same style of bunk. When they're at work, everyone's at the front of the ship together. It's really odd to me that you call that, you like that there's one toilet for 4 people. Well, you know, it's you all work together. You're all equal at work. You're Toilet seat never gets cold. Toilet seat never gets cold. Vibe mam po nich. So that's the Anvil Paladin. Whilst originally a military-built craft, it's the perfect ship for folks on the frontier trying to defend against threats. And talking of threats, let's move to our next ship, a replica from Hesperia. Hesperia are a high-end manufacturer. They specialise in recreating exotic and particularly alien spacecraft. Effectively what they're doing is they're remanufacturing them, making them a little bit more suitable for kind of human flight. And the latest offering from Hesperia is the Vandal Stinger. The Vandal are big, scary space aliens. They're like 7-foot-tall, evil war race that sort of take over, steal technology, absorb it, fuse it all together into their own needs. They are the relatively nasty aliens that you sometimes hear about and haven't seen much of yet. They also make really cool spaceships. The Stinger as a Vandal heavy fighter was reserved for their higher tier sort of ace pilots or high-ranking members within their clans. The Stinger is a competitor to something like the FA or, I guess, the Scorpius. It packs a lot of firepower in quite a large frame, so it's a very, very tanky spacecraft. The firepower is almost unrivaled in terms of just both the number and the size of them. So it's there for players who don't want agility. They don't want to be in and out quickly. They want to be there brawling with big guns and taking all the hits. One thing Hesperia have done differently with the Stinger is they have done away with the majority of the bespoke weapons. They heard everyone's complaints about the glaive and blade and have stripped off the original Vandal weapons to allow customization for standard human weapons. With the exception of the single-size 5-gun. Because it was too well integrated into the hull, even for Hesperia to remove. All the additional weapons are generic mounts, so they can be swapped with any of the existing lineup that we have in the game. By doing this, it provides greater flexibility to the end user, and this is something Hesperia wanted for the civilian market. For that one bespoke weapon, the size 5 plasma cannon, functionally it is the same as the existing size 5 plasma cannons on the Scythe and Glaive, but it is a sort of Gen 2 model and wraps it in a different aesthetic compared to those models. You'll see they're very much older Vandal styling. This is much newer Vandal styling, but underneath it is the same weapon that people have used for years. Our job as the vehicle art team on the PU was to take the Stinger from the squadron team and prepare it for life in the PU. We took an opportunity to take, you know, this really well-established art style
and, you know, add extra details where needed. So the exterior is a real blend of these kind of hard surface, kind of rare alloyed kind of wings, and then underneath this real kind of organic structure that kind of webs all of the ship together. You know, it connects the thrusters in, it connects all the kind of underside of the vehicle and pulls the whole ship together. You can tell it's very different from the Vandal ships that are currently in the PU. If you take, for example, the way the cockpits are constructed. Up at the front, we've got this big kind of bubble dome that gives the cockpit quite a unique shape compared to some of our other ships, and also gives the pilot a unique position within the ship and kind of gives great visibility out the front. Boarding the Stinger is a little unusual compared to other ships, obviously being alien in nature. You're going through a ramp at the rear, and it leads you kind of straight up into the belly of the ship. There's, you know, lots of organic detail, rib cages, kind of strange alien forms. On entry of the cockpit, the seat kind of comes down towards you, and you kind of climb over the back of it a bit like a motorbike. You're basically riding into the cockpit. It feels very much Roller like you're being coaster. carried inside the cockpit. Into the traditional prone flying pose that Vandal pilots use. I'm very happy with the Stinger. I think the team done a really good job of making something that feels different. It Wolałbym feels Void alien, Bombera. but it suits our lineup of ships and it suits our universe. I think the guys did a really good job of respecting the, you know, the direction and vision from the original Stinger and Vandal ships in Squadron. We've tried to take a lot of inspiration from movies and other science fiction material, but I think it sits well within the Star Citizen universe. So we have the Paladin for the People's Alliance. We have the Stinger for people that really like Vandal and want to try and pretend to be them. But what about the other mysterious faction we have running around? So Gray Chowdhury got his Stop at the start blade, no? as he was working at a cargo center out in Odin. He started being able to get his hands on some stuff that other people couldn't, items that necessarily you couldn't find on a store shelf, but you wanted anyway. I think Gray is interested in, you know, happy customers. You know, Gray just sees themselves as a conduit to get these things in the hands of people who are would appreciate them. And I think that his latest offering is really going to turn some heads. What the fuck is even that? Poka poka. So the ship, To jest ten to well, już pokazywali. I To jest don't ten really know katus. what it is, if I'm, to be fair. It's what happens when someone who is a genius at aeronautics and ship assembly is given free rein to do whatever they want. It's the best of whatever they can find lying around, To jest to, co put pokazali together w to make jednym something z tych truly wideo. unique, wonderful, Dawno arguably temu. beautiful, and just released out into the universe to see what happens. At first glance at the exterior of the Shiv, I think most people Cutlass probably brak? recognize there is more than a fair proportion of a Cutlass visible there, but it's had quite a few changes to it. As you look a little bit closer, you'll start to pick out elements from other ships. You've got, you know, main thrusters that are full Valkyrie. Even the bits that are obviously a Cutlass have had panels welded on, panels removed. Stary chuj That top Cutlassa turret, połączony which z is now katerem. remote, it's just this hodgepodge amalgamation with multiple other ships' turrets. And then the changes continue onto the inside where, again, it sort of feels Cutlass-like, but then you'll find there's bits of Crusader ships just integrated into the wall instead of what was there originally. It has lost its side entrance, some of its cargo capacity, but what it's gained is it's gained visually more powerful thrusters. It's gained a really kind of nice set of belly thrusters. It's upped its firepower. As ever with the refined work from Gray's Market, you can see that great care was taken to the health and safety to ensure that there's no trip hazards anywhere. There's like loose cables, panels are exposed. Oh my If you look carefully, you'll notice there are taśma. like tools laying around in the cockpit. It's gained a toilet. Bucket. Yeah, it's one for Let's doing cheese something, and the Cutlass. second one to wash your hands. It's not an animal. It's very much taken that 150. ethos of Drake and moved it down a level, which I think is quite an achievement. Just look at this thing. How do you even begin to describe the madness that created this? It's the Shiv. This is something new and different for Star Citizen. Where did it come from? I'm not going to answer that. Just no. No Ciekawe, czy to nie comment. jest test
Gray goes to places and talks to people. I mean, you know, there are just many ways to find these things that, you know, I mean, are they legitimate, you know, manufacturers? No. Are they operating on the right side of the law? Maybe not, but, you know, money's money. Does Gray have a motto, an ethos to live by? It probably comes down to, don't ask where I got it, don't ask how we got it. Don't worry about it. Just ask if you want it. I think the ship is for someone that is looking for something a bit different, a bit away from the norm. They just want something that's unique. It's definitely for people who like a rustic aesthetic. It's a fun ship, but it's also really strong, to be honest, and it's absolutely a statement. What the fuck is I'm happy with the 3 ship offerings. They are obviously very combat heavy. I love it. We I wouldn't want to. normally release all at once. Zobaczmy, który jest straight. Honestly, all of them are a different statement, and they're all cool. As always, super straight? excited to release these ships into the game and just see how players react and play with them. It's always fun to see the quirks and the shenanigans that people get up to with them. So that's Talking Ship for another year. So. So I've just been informed that we have to do a bit of a timeshare agreement this year, so we have to throw it over to Alexi for Talking Weapons, which is an extremely original name. Okej. To te wizuale pewnie przeróbki. I'm talking about the new edition that came out in October. The non-weapons are essentially the weapons that does not have a manufacturer, the weapons that you can think of that were made by space pirates. Gray sells whatever he can sell. Sometimes he gets his hands on some weapons that come from unknown origins. He will sell things that no company in their right mind would ever make. These are the most kind of like scrappy and taped together and the most kind of like pyro-ish weapons that you can think of. Right now we're releasing 3 new weapons. Rocket launcher, the LMG, and the long-awaited Space AK. Yes, I think this is the one that not Coś mi only się is wydaje, the że to most będzie in nowa demand, meta. but I've been politely badgered about the most. It's a fun rifle that basically fires energy and ballistic in sequence. So your first shot will be your ballistic, your second shot will be the energy. You'll see on the top of the art, there is a bolt that cycles the rounds, and that goes off with the ballistic shot, but it does not go off with the energy shot. And that is just like a really fun way of making a weapon work in kind of like a scrappy, glued together kind of aesthetic. I jak kurwa magazynek do tego wygląda. This thing is a really fun, slow-firing, hard-hitting beast. It will bring the 50 cal, and the only other weapons that have this right now in the verse are the bearing sniper rifle and the Koda. Honestly, even get hit by one, P6LR instant tier 1 w formie LMG? Ja pierdolę. Dobra, żartowałem. Space AK idzie do śmietnika. You know what? We made all these really complicated, fancy guns, and some people just want, I want a slow-firing rifle. Give me a scrap-together box that fires the biggest thing you can possibly find. Ja We don't pierdolę. have a rocket launcher of this caliber. It will be 3 We have a grenades bolter at straight home. together that you pull into the tube and fire towards your enemies. The cool part about Potrójny it, RPG? it will have an arming distance, so you will not be able to just point it towards an enemy. It's also going to have a lot of spread. So essentially, you're going to have to get very close No, to your RPG. launcher to be able to blow up ships with a single payload in it. You can't actually aim with the apparatus because you've got the tube on your shoulder. And you try aim it, you'd have to physically put the tube in your head. So we were like, oh, we can't have an aim apparatus for this. And then we realized like, it's in the spirit of being a tube that you can't use the aiming apparatus, and you just kind of like, all right, I think that's the middle of the screen, I'm gonna hit it. It's in the spirit of being a tube. Are we gonna talk about binoculars? No, Binoculars not are really America. cool. We don't have anything like this in the verse, and I think it will be really convenient
to use something that's dedicated to look for the things, especially far away, instead of using your sniper scope, for example. Will the binoculars have glint? Oby się nie bugowało z I'm not aware ramieniem of this pancerza. one. Probably not, because binoculars are not something that you need to be aware of. It's really funny because obviously due to glint gate, as you know, I beautifully internally call it, basically there was a lot of community feedback basically saying like, oh, I really like spotting people. I really like playing a spotter. And essentially I was like, oh, this community wants to be able to spot people from distances. And what can we make gadget-wise that doesn't require new features? And it was like binoculars. And I prototyped a thing which essentially was just a scope in a hand, and it worked. So we've got some really cool binoculars coming that allow you to spot people from distances. Nice. And how much damage do the binoculars do? Depends on how you throw them. To mu wyszło, to mu się udało. Thanks, Alexei and Zach. That's the end of this segment for this year. So that's talking ship and weapons, unless anyone else is going to come and tell me something else. It's been an exciting year, and I think the next year of ships is going to be even more exciting and expansive than this year. Po co w ciula lecą? No coś mi się wydaje, że o Krakenie będą mówić dopiero na jej. That is an eclectic bunch of combat ships for the verse, and they're all available right now up on the robertsspaceindustries.com store. Also, any minute now, there's going to be a PTU drop that includes all three, so you can fly them now ahead of their release next week when Alpha 432 goes live. Teraz, no. 3 combat ships. I wonder if they'll have any additional uses coming up later in the show. Słabe to bingo, na razie mam dwie rzeczy skreślone. All right, what else can I shill? Oh, there's merch. We've got these cool new Levski desk mat things. O These kurde. are always popular. There's some Levski metal posters on the store, and of course, love them or hate them, but you can't avoid them. There's this cool new Wickelo's Emporium t-shirt. Oh mój Boże. Yeah. Nie, Wickelo, sio. There's also a page published earlier today with a bunch of links to offerings from our third-party partners, from eye trackers to gaming chairs to voice packs to spaceship models from new partners like Planet Ring and Pigeon Spaceport and more. You can find all of that on the RSI website as well. And what else can I show? Oh, for those of you who are at watch parties, where is it? Challenge coins. Who doesn't love challenge coins? There's these lovely Levski themed challenge coins if you're attending one of the 9 official watch parties around the world. There's also a digital one of these in the goodies pack, so you check those out. Don't leave today without getting your Levski challenge coin. All right, what else can I shill? Now I'm kind of tired of shilling. All right, let's find out some more about where we are. Simon, can we move? Can we do? Oh, yeah, look at that. Okay, here we go. Pardon me. Excuse me. Hi, how you doing? That was my best angle. Hey, I had to be careful. Last year I took 3 steps and tore a muscle. All right, so this is the 9th floor of CIG Manchester's Manchester office. That's This is the room where we have lunch every day, and if you get here early enough, croissants. If the weapons team hasn't stolen all of them. Nie jest zła cena. Over here, we got some cool mannequins representing different aspects of the game. You got the ever-present, Hurston security armor over here. That's really cool. You got your Duster's armor right here. You got this guy from a game that we're not talking about today. Marine armor, yeah, it's all pretty cool. And then when you come over here, got a nice little recreation area. There's some sim pits over there for people who need to test that kind of stuff. We got this cool Krigeri Bengal carrier. Come over here, shoot it. Go down the nose here. Watch this. Very cool. I'm gonna go over here. Can you see me? Where is the cinema? To ma aż taki pokład. Ojej. So yeah, and masywne. What are you doing, Richard Towler? All right. I thought John went to Washington, D.C. Let's see, what else we got? We got cool Voyager bar here. This is where we get all kinds of breakfast goodies, coffee, stuff like that. Hey,
Who remembers the big coffee controversy of 2016, where everybody took to Reddit and pondered the question, do devs deserve coffee? I do. You want to see what next year's big controversy is? Check this out. I'm gonna come over here. Do devs deserve coffee? Welcome to the Stargarita machine. Z dedykacją do Kamurala teraz powinno być. Tak. A to jest nasze Do kino. devs deserve frozen deliciousness? Teraz powinien I don't powiedzieć, know. Go to "That's for Reddit you, and let us know. Kamural". All right, let's see. Let's go over here. Competition. Oh, competition winners. We have the list of competition winners. Can we put that on the screen? Yeah, that's the one. Sorry, competition winners. Remember the competition for the CitizenCon winners? The people made the videos, and we gave them a Kruger L21 Wolf. We actually have the names. They're behind me. Look. Może Priachu Shiv? All right, that's cool. Also, everybody's got food. Do I have food here? Oh, somebody's supposed to save me pizza. All right, so we got. Oh, you guys saved me a lot of pizza. Let's see. There's like 3 different kinds of pizza here. What if we just combine them into like a challenger situation here? That's a CitizenCon throwback if you're not familiar with. So I have now crafted my own pizza experience. And that is a terrible segue into our next segment. Pół godziny zostało. Gemma, can we, Są, Gemma, you there? Yes, Jared. Can we fire up the FPS crafting segment while I try to chew this off camera? We sure can. Roll, BT. Yes! We fucking go. Bingo! Crafting! Małe bingo. Dawać ten craft. Kto ma bingo? Jakim cudem bingo? Nie, mówię, że to bingo zaznaczył. A no, zaznaczyłem crafting. Mam taki rozjazd, że bingo to ja nie skreślę. That goes for both you and us. Let's start this part of the show with a look at how crafting is going to change everything from resource gathering, refining, and even combat when it comes online in the next few months. No, few months. First version of crafting is going to be quite small in scale. We're going to use it as a kind of a concentrated effort to allow the players to experience the initial UI, the flow of gathering materials that have different quality, and using those to craft items which are better than what they have currently in the game. The first version is going to be primarily FPS items that you can craft, weapons and armor. For Star Citizen, crafting is our primary progression mechanic. Star Citizen isn't your standard MMO. We don't have levels. We have ships, we have gear, we have things that you create in the world, you perfect, you research, you improve, and those items, those ships, those vehicles, the armor and weapons, that's how you progress in Star Citizen. Crafting isn't just a progression mechanic for creating new items, it's also a fundamental change to how we handle resources in the game. The materials that you collect, how you refine them, quality matters. Ale skałki pościskane. Crafting the weapons, you'll be able to have some quality materials to influence the item stats on those weapons. It'll be somewhat random, potentially weighted on the location of the material. Some will have a higher chance of higher quality. And once you take those materials to your crafting bench, the fabricator, you can use them to craft. And the different attributes will be increased based on the quality of the materials you use. It's not just iron ore anymore, it's iron ore of the quality that you know will get you the stats for the item that you desire. And it's not just mining, it's essentially every resource we can get our hands on. To support this, we also need major changes to inventory so that all of these new resources that you're collecting, you can see what you have, you can order it better, you can understand what you have in your inventory. We won't have the new refining crafting system yet. We'll be using the existing ones. Those will pass the quality through into the refined materials, which you can then take to your crafting machine and start making your personal items. Once you have your blueprint and your quality materials that you've refined, then you can put them together on the item fabricator.
This will be pretty much what we showed in last year's CitizenCon, with the UI letting you assign your quality resources to different aspects of the item. Once you're happy with what you see on the preview, you'll be able to click to craft, and it'll get queued up, and your result will be produced sometime later. You'll be able to get the new crafting machine from shops in most landing zones. You'll be able to bring it up on your freight elevator and use it in your personal hangar, or tractor beam it around and stick it on a ship if you want to use it from there. Jeszcze brakuje, żeby przełączniki do komend były. There'll be a small amount of blueprints you get credited to your account just to test and mess around, but the vast majority of them will be earned through missions, and then you can use that blueprint to craft the item that it is that you've got the blueprint for. So it should be a good reason to go and test all the different various missions in the game. Okay. The advantage of crafting your own items is that they'll be better than anything that you could buy from shops. Oh. You'll be able to increase and improve item stats that are relevant to your gameplay. Maybe a gun will shoot faster, maybe it'll do some more damage, or your armor will have greater resistances against environmental effects or incoming fire. You might be wondering, what about the upgrade and research? That will be coming in a subsequent release. We're happy with this initial scope for crafting. It's going to be so valuable for us as devs to kind of get the metrics in, get the feedback in, because then we can make the changes that, you know, they only become obvious, so to speak, when you have kind of mass amounts of data and mass amounts of users using it. So I'm very excited to get it out in the wild. It's our intention to get crafting out on tech preview by the end of the year and get the testing we need so we can release it when it's ready. When it's ready, okay. Czyli tech preview najpierw, That's a potem... one way you'll be crafting your own experiences in the Star Citizen universe. But what about us? By the end Where do of we the year. get to hone in and craft a bespoke experience here and there, specifically tailored to individual or small group play? Well, that's where instancing comes in. And I'm going to let Benji tell you a little bit more. We're bringing instancing to Star Citizen in 2026. Why are we doing it, and how will it work? So if you've played any content in 2025 in Star Citizen, you know that most of these areas were in actual PvP zones where other players could interfere. Instancing is a means to create an environment where designers can create tailored content that's tuned to a specific group size, but it is also protected from outside interference. It's not to say that we don't love PvP. I'm a PvP guy. PvP me, bro. But like most MMOs, a good balance between a dangerous overworld and a protected instances is needed. Right now, we don't have this ability, and this is something we really need in order to give you a sense of progression that is tailored and balanced to a tunable amount of groups, so the difficulty matches the group size. There's a beginning and an end. It doesn't mean that that doesn't fit in our overworld strategy, meaning getting to the instance is dangerous, exiting the instance is dangerous, or can be interfered with others. But at least when you're playing the content, we can actually make something that's curated for one experience. So before anybody says this is only a PvE thing, this technology can also be applied to unlock curated PvP experiences that are as seamless as the PvE ones. So it's not about one thing or the other, it's really about unlocking developers' ability to create curated content. So that said, how will it work? Instancing is really an evolution over static to dynamic meshing. We want your instances to be as seamless as your instance hangars, meaning that when you take an elevator, you exit the elevator, you're inside the instance. A gateway opens, you cross that gateway, you're now into your instances. Could be also a quantum jump into an instance that you don't even see. The transition is just like a dynamic mesh transition. And so throughout the universe, we will be able to add these areas that are open or closed instances that allow you to join in either with a party and have a reserved instance for your party, or join in open instances that has a number of slots. And so some of those areas will be completely instanced on different servers. This allows us to leverage the compute power of the entire mesh. The closed ones will be really to drive one piece of content. Ciekawe. You enter and exit seamlessly, just like we do with your instance hangars currently. Let's go and find out what one of our first instances will be. Najbardziej mnie ciekawi, co będzie objęte tym instancją.
Siege of Arisen was an event we did previously, which created a gameplay scenario where the player had to run through and progress through contested islands of Arisen. This was a high-paced, high-intensity event, but it struggled a little bit from its technical execution. But now with the introduction of instancing, it gives us an opportunity to evolve it Ale nie and słyszałem jeszcze modify it rybaka and make takiego. it better for you and a small group to work through that Straciłem nadzieję, activity. że to gówno wróci. It is an event that I had the honor of pretty much solely designing and building all of the logic and having the stress of trying to get it working. Agent Dooley from the CDF puts the call out for volunteers because basically the Nine Tails have taken over sort of a cluster of floating platforms in Orison. And you are there to kill these sort of lieutenants of this terrorist organization and take back control. So in our current thinking, Siege of Orison is designed for about a 15 to 20 people fire team. So you, your friends, or your org will go in, you'll all have sort of dedicated roles. Some of you might be the tank who brings in the heavy weapons and sort of pulls the fire. Some of you might sit at the back and be the sniper and pick people off who are a bit further to make the advance easier. Some of you will be the medic whose sole job is going to be revive and look after the rest of your team and the health of them. And some of you will be the people who push for the objectives to try and get sort of most of the mission done. The event was designed for about 15 to 30 people, but when we released it, we fixed the problem with 2 DGSs on one server that was fighting for resources. And with that, we also upped the player count to 100. So when it first debuted, it was already too full for what it was designed for. It was a massive operation at the time. I think that bringing it back and giving it a refresher will be a fantastic addition back into the PU. So imagine if Siege was a instance that you could go in and play solo, or if it was a public event that you could go with your friends, or you could join up with random players on the server. There's lots of ways that we want to take a look at Siege, how we can make it a more approachable piece of content. I'm excited, to say the least, to bring back Siege of Orison to Star Citizen and to sort of have it be one of the first tests that we have for instancing and really get it back to sort of a core experience point where it should be. So while the next season is quite heavily focused on Nyx, I'm also very happy that we're not really ignoring our other 2 systems of Standard and Pyro, and we're going back there and we're sort of improving and expanding on the player's life in those 2 systems as well. Tak się z tym skinem ze Siege'em. Yes, and while things like Genesis, interstellar hauling, crafting, Siege of Orison, and more will reveal next year, will continue to bring life into the existing universe outside of Nyx, there's still one more exciting use for instancing we're building right now. It's an earlier look than normal, and some of it is still in white box, but we're excited to share the first look at a major content release of 2026, and what it means for progression-based gameplay. As an evolution of our Building Interior initiative, you won't discover it by accident, because when it's complete, it will be found deep within the heart of Levski itself. This is the Municipal Works. O, czyli przenieśli Zeria 18 na Lewski. Nice. So inside the facility, you'll find huge vaporization chambers, old processing plants, industrial tunnels, and eventually into the old turbines which are still pumping heat into the old rock. So this is the true story of Levski. This is a place where you won't see in Lorville, you won't see in I-18 or the other landing zone. It's the pure basis of Levski. You will have, of course, metal and tunnels and more structural place, but you will also see a lot of rock and cave. So it's not a place you go to take vacation. It's really a place you go to fix stuff. Not everybody has what it takes to come down there and do the job that needs to be done. All of your sewage systems have stopped working. Everything's going to quite literally. And so the player is tasked with their group, most likely, to go into there, take out the outlaws, and get the facility working again. So let me get this straight. This is literally a mission to fix the toilets of Levski. It's not just the toilets. You're also trying to turn on the air. Air's a bit more important.
It still works in Levski, but you know, they have like maybe polluted air because it's not being cleared properly. It's not just for the toilet. Poop mission. It's also a little bit more exciting than just going into like some vents. It's like a free-layered system where there's 3 chapters. This will be mission-driven and repeatable. Everything from mining to salvage to combat to investigation, a variety of roles. Work in progress. Narratively, it's a real sandbox. Every progression you do will unlock a new area that will link back to previous areas, complexifying the play space. We've been wanting to have more gameplay around landing zones for a long time. Now that we have instancing tech coming online, that allows us to do something that provides really cool gameplay close to a landing zone. With the missions, that's what will create different overlays or change the spaces or change the progression, but it'll be the instancing which will enable us to create tailored content to you and your group. So you're going to be able to play a part of it, make your progress, and then log off. And then the next time you come online, you'll be able to pick up where you left off. It's going to allow players to return back to it at different states depending on how much you've progressed and be able to keep it going until you've reached sort of the end of the whole 3 chapters. Where you're not going to have other people getting in your way. It's you, your team, your party. It's a way of giving players content where they know exactly where they're at and they can keep going back to it and improving sort of their own progress and ability to jump through them in faster and faster times as well. So that's a look at how we'll be allowing players and developers alike to create more crafted experiences within the greater sandbox of the persistent universe. Okay, is that it for me at this point, Jared? Almost. Throw it back to me, and I've got one more for you after this. Back to you, Jared. Okay. Everybody's really excited about the year ahead. So that's a brief look at some of the ways in which we're allowing you and our developers to craft a more curated Star Citizen experience. Now, at this point in the show, we are in the home stretch. We've got only one more segment to go. But before we do that, we wanted to check out, we said earlier in the show that we would look at what you were saying during the show. We looked at how to put YouTube comments on the stream, and it was immediately apparent that we were going to lose our broadcast license, so we're not going to do that. We did find some social media stuff on Twitch, though, or not Twitter, X. What is it called now? Let's see what this says. Let's see. We've got Welcome Back Levski from, I'm not wearing my glasses. Oh, no. Oh, time to suit up. Let's go get him, says Ubu. I really should have worn my glasses. Cue the bagpipes. That's the other game, Charlie Oscar. Let's see. Nice to see you live, Jared. Mom? Let's see. First CitizenCon after playing for almost a decade in Austin. Oh, nice. Straight out of Klesher, back to the Hex. Photos from Leicestershire. How do you say it? Is that Leicestershire? Leicester? Leicester? I've only been in the UK for 3.5 years. San Jose Bar Citizen Watch Party. Oh, somebody created a lovely Vandal mask there. Sean Tracy, can we get that in game? Just that, exactly. Just scan that, put that in game. All right, so that's a few reactions we're seeing on social media right now. Before we get to our big finale, or the thing we're going to wrap up the show with today, I did want to talk a little bit about big CitizenCon versus digital CitizenCon versus what we're doing today, which is CitizenCon Direct. Every year, CitizenCon is a monumental task for any number of people, whether that's development, marketing, the support teams, the platform teams. Everybody comes together to make this thing happen and go off, hopefully without a hitch. And so far, we've been doing all right, other than some stuff in the room here. You know who you are. They had to know. But doing CitizenCon is not always the easiest thing for our developers. You might not assume this, but most game developers are not social butterflies. They tend to like to sit quietly in the dark at their computers, like little goblins, and just make digital virtual worlds like this. And then I come in all happy and like, hey, you want to be on video? And they're like, no.
And I'm like, it's in your contract. And they're like, oh yeah. So we thought, we usually do it behind the scenes afterwards, but we thought we'd do a little bit of it here. Works. The folks in the editorial department put together a brief montage of some of the more candid moments from the filming of CitizenCon over the last couple of weeks. So we're going to spend 2 minutes and take a look at that. Let's see what they put together. How many CitizenCons have you performed in now? Performed? Just the one. Nope, my first one. One last year. 2. A few. 8 or 9? Maybe 9 or 10? Never. Man, I don't know, man. Did you like doing it? Yes, I was completely terrified. It was good. A bit stressful. The first live one, I was a mess. Weird combination of going from insane highs to insane lows. Live ones. Because? It's over. Czyli ostatni segment będzie z Amelią. Pre-samp's always fun, but the live events are special, aren't they? Remember we were at that weird crack house in Ancos? Right. I like the live ones. Oh, I mean, I love these digital ones. These are the best. Every time I've done it, it has been a digital one, and I'd like to do one on stage. Is it because you have a restraining order against you, or? Didn't know if I was going to be sick, if I was going to lose my stomach. How hard is it to keep your eyes open on stage? That's another problem with the lights. They're kind of, I'm realizing through this sentence that I'm closing my eyes as I speak. Do I do that a lot? I am a very shy individual, so this is me just trying to get out of my shell. Getting the crowd to react to the ideas that we've been working on for so long. We can react. Watch. Everybody. Yay! I can feel your passion from here. Cut the camera. Counting you down in like 30 seconds. I'm like, do I stand up? Do I sit down? Do I drink? Do I not? Do I talk? This will be the best one yet. That's right. Because it's nice and short. Is this all supposed to be usable content? Because I could be different. No. Of all your nicknames, why is Moist Master your favorite? I think you mean least favorite because it has the word moist in it. I mean, come on. We'll give you a new nickname by the end of this. Sounds good. Could do All with right. one. Let's get started. River guy, rock guy, planet guy. So for those of you watching at home or at the watch parties, you're like, why are we showing that? I put that in there because I'm eternally grateful for all of the CIG staff and developers who take the time to appear on these things, whether it's ISC, SCL, CitizenCon, walk on stage, be pre-recorded. It's not the easiest thing for everybody. And on behalf of the community, if I can speak for them in this regard, I want to say thank you for participating in these things each and every year that we have them. Now, let's wrap things up here. So, let's see, how do I want to do this? At this point, we've only got one major story left to tell. But before we do that, we wanted to do one more check-in on something we started last year. Last year, Rich Tyler took the stage and presented his roadmap to 1.0. And we didn't want to go an entire year without talking to the senior game director himself to get his update on that 1 year later. So we're going to throw it to him, and we're going to go to our last segment, and when we come back, we'll say our goodbyes. And if you're at a watch party, it's time to get... I was going to say... that's not a word I can say on the camera. Let's just go. Let's just throw it back to me. Go to me from 1 week ago. Okay. Revisit. Last year, Senior Game Director Rich Tyler took to the stage and revealed our plan for 1.0. Now, before we end this year's CitizenCon Direct, we wanted to take a few moments and follow up on that reveal from last year, to do as we've done today and look at the year ahead. So, Rich, thanks for taking the time to join us. Well, you're welcome. All right, so we're going to jump right into it. Everybody knows the only constant in game development is change. So I'm going to ask you outright, what's changed about the road to 1.0? Well, fortunately, nothing. It still remains our North Star. The team is busy working towards that goal in the background, and every patch this year has moved us towards that goal. And if you haven't watched the Star Citizen 1.0 presentation from last year, I highly recommend you do so, because everything in it is still relevant as of today. You mentioned every patch this year has moved us towards that goal, so I want to dig deeper into that. We've done, at this point, 9 releases in this year, more than any year prior. How does each one of these not just sit as their own moment in time, but move us forward on this road to 1.0? Well, last year I discussed the framework of 1.0, how all those complex systems can tie together.
And one of the core aspects of that was the main story, which became the spine of the universe, which brought all of the locations, mission givers, guilds, and all the different areas of the game to the players. Now, what I didn't talk about from last year was all of the content that was going to support that framework, add the flesh to the bones, should we say. And I think that's where this year has moved us towards that goal. If you think about previous events of previous years, they've generally been locations that we've put into the verse, but they've been transient. We've taken them away, like Siege of Orison or Zenithreat. We've added them to game, and then they've been moved away. And I think with the addition of the patches this year, when you look at the Hathor facilities, Onyx facility, these are permanent additions to the world that not only have their own story, as when we release them with the patches, but they'll also become points of interest and areas that the larger 1.0 narrative will utilize. Since we're on story, I'm going to stay with this here. Since we launched the PU back in 2015, it's always been this sandbox where players can do what they want. They can bring their own story to the verse, and that'll never change. But how important is it that we also build this concurrent narrative of our own, this crafted experience, if you will, alongside that? Well, we're trying to create a living, breathing universe. And that includes both the player stories that you mentioned, that they can go and enjoy and create their own memories together. But it also means that we want to have a universe that gives back. We want areas and locations to feel like they're believable and real life locations. And if you look throughout this year and the patches that we've worked towards, we've had an overarching story that's moved from patch to patch, and we're going through some of those cycles right now. We've also been introducing mission content that has fully voiced dialogue and facial animation, which allows us to inject some of the meaning and the why to what you are doing as a player. And I think story is integral to Star Citizen as a connective tissue that ties all of these different complex systems together, because it takes players on that journey throughout the game. To see this big turn this year to start injecting story into the verse, I think people are really responding to it. So everybody knows, and you mentioned just now, that this year we changed a whole lot about how we operate and how we release things. How do you think that's gone? I think it's gone very well. I think if the mantra that I've always been pushing this year at the beginning of January was patch always goes. And I think this year has seen a different development strategy for how we've been moving the game forward. That's where this different strategy has allowed us to really take a wider approach. And we also have to remember that Star Citizen is played by tens of thousands of players every day. And while we have lofty future goals, we still have to make decisions right now that make the game fun for the people that are playing it all the time, playing it as their daily game. If you look at previous years, we've had to hold a patch back, we've had to make concessions, mainly due to around a feature may not have been ready or right to go into there. There were 3 months, 4 months, sometimes 5 months between patches. Exactly, and I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for the players. I don't think it's good for the development team. I think it's better to have regular cadence of drops. One good example is this year for A Line of Mine. People probably don't know, but A Line of Mine, when you turned on the laser, it was actually supposed to reveal the sandworm Valakar. And I played it, and it didn't hit the quality that I wanted to go into the game. So we changed, and I took it out, and I made that decision alongside Chris and Erin, and we've held that back, and we're going to work on that towards a future patch. But I think definitely the more regular cadences has had the multiple benefits, and like I said, I want to dispel a myth right here, right now. Like, features are still being worked on quite heavily in the background, from radar and scanning in FPS, the new quantum, to inventory, engineering and crafting, and all of those features are going to be coming very, very soon for players to get their hands on. And, you know, I'm going to be honest, I'm not going to sit here and say that if I was to go back to the start of the year, I would hope that we would have released more features. But I also think every decision we've made this year has been through the lens of making the live experience as stable and as good as possible. Absolutely. All right, so that's a bit about the year before. And the year before has been,
I've said this before, I've said it internally, I've said it out there, I'm gonna say it right now again on camera. I think this has been the best year of Star Citizen ever, and I'm willing to look right into the camera and say that. The player numbers are up, engagement numbers are up, the length of the play sessions are up, bug numbers are down, 30K is gone. It's been a solid year. But CitizenCon isn't CitizenCon without talking about the future, so I want to move us to the future. We've talked about story, we've talked about this more diegetic, immersive universe and adding voice lines and stuff like this. But where do we go from here? Obviously that continues, but what more are we going to do to make this universe seem alive and real and breathing? I think the biggest thing is to start having that conversation be two-way. So if you think about this year, like you mentioned, we've been having fully voiced NPCs, but a lot of those missions and those NPCs, they're talking to you, they're talking at you. Right. You don't get to talk back to them. Now, obviously, you get to interact with them through your actions. You get to go and do their mission, and you get to move that along, and then they talk to you again. But it's a one-way conversation. We're missing that conversation wheel. Exactly. The next part would be physical mission givers. That's something that we're going to be working towards very soon, with Battaglia being the first one coming back in the verse. And just we'll be bringing all the mission givers eventually back. And we want them to be an integral part of the verse and the story that players go and enjoy. We want the locations to be brought to life, and as we mentioned last year, we want to have interactive scenes that you can go and be part of. And obviously the full end goal is towards, you know, to have cinematic stories in the game, and that is what we're going to be pushing towards. Everything we do, every decision we make is through the lens of moving us closer to 1.0. It might sometimes be difficult to see why those decisions have been made at the time they've been made, but rest assured that Star Citizen 1.0 is still our North Star. That's what we're still aiming towards, and that's what we're going to be moving forward with every patch next year as well. I'm remembering when mission givers were first introduced, they sometimes became a bottleneck. Is there a role in instancing, which we learned about earlier today? Is there a role for instancing in that, in helping with mission givers? Yes, partially. It will be one mechanism that will allow us to have players go to their own individual area of the verse, have that conversation, and then go and continue on into the open world environment. So I think that's where, when we look at instancing provides us one tool that allows us to remove that bottleneck and provide a more seamless experience. Happy you said that, because that's one of our last topics I want to get to, is how we reconcile instancing with the persistent universe. Like, for the last 10 years now, we've been building this giant, seamless, persistent universe where everybody can come in and play together. And it would be easy to have a first instinct reaction to the idea of instancing and say that's antithetical to everything that Star Citizen is. But you mentioned last year these three pillars of building Star Citizen in the PU, and I want to, you said nothing changed, but I want to ask you about this specifically. What are those three pillars again, and how does instancing fit within the greater design of Star Citizen? So the three pillars I mentioned last year were open world. That's just like the missions you love today. You can go and play, there's other players there, and you can go and enjoy that together. Then we have instancing, which I'll talk a bit about more, but similar to municipal works that we've talked about previously. And then the third pillar was dynamic content, which would be content that's generated by the activities of the players. And I think it's very easy to become myopic around one specific thing when we're talking about it a lot, when it's the next stage of our development. And I think you could reverse it. If we'd have made a game that was all instance, and then I'd come on camera and said, hey guys, we're going to start doing it open world, it would be like, oh, is the game changing? Are we doing open world now? Is open world the new you know, North Star that's going to take us this way? And it's not. It's just one more tool that's going to allow us to offer different and dynamic experiences for players to go and engage in. Now, when I talk about instancing, instancing isn't always what you'd imagine as a solo instance experience where it's only just you. We're going to have several different versions of instances. Some are going to be closed instances, which will be like the new player experience. We'll be able for you to go in by yourself, for us to teach you the ropes in a safe environment so that you can understand how to play the complex game that we've made.
But we'll also have open instances like a cantina or a bar where we might say, hey, we only want 50 people to come in here because we've got mission givers and we've got other NPCs for you to talk to, and you would just walk in and it would be seamless. You wouldn't know that there was an instance, you're not going to get a loading screen, you would just seamlessly walk into that location, it would be full of other players and NPCs, and you can go and enjoy the content. And that's, I think, something that instancing is going to provide us. It's going to give us a tool to offer different dynamic content, or curated content, as I'd say. It allows us to create experiences that are different to the open world experiences that we've already made. And it's not to say that we won't continue our open world development or only do instance content. It's going to be a mix. And like I said, this is one of the pillars that will move us towards 1.0. We will eventually work on dynamic content that will move us towards 1.0. And all three of those pillars will interweave to create the full Star Citizen experience. All right, so we've hit a lot of the bigger topics, the feature work, engineering, and FPS crafting coming to tech preview soon, stuff like this. We've talked about instancing and how that's going to work within the universe. But I want to ask you this one last big one. It's very easy to say Star Citizen is this kind of game and that kind of game. Those of us who spend our days making it know better. It's an everything game. It's everything we can make it game. It just is. But at the core of this is still spaceships. That life of spaceships. What more can you tell us about spaceship gameplay in the future? What can you give us? What can you tee up for us to look forward to for those of us who are really into Star Citizen for the spaceships? Our intentions going forward are to make sure that every ship or ship archetype that you acquire has a role and has content that you can go and enjoy in the universe. For example, right now I know that we're working on more robust mining missions, more robust salvage missions. We're going to be working on refueling missions. And we want to make sure that each and every one of the ship has a purpose and has a reason to exist in the game. That's from the smallest Argo MPUV, as well as ground vehicles, all the way up to the large capital ships. We want to give them purpose, and I think it's something that we are absolutely aware of. We want to make sure that we're building that spectrum of content to allow players to go and engage in. And I think 2026 is going to be a very good year for Star Citizen, and I think there's going to be something that's very interesting and something that a lot of people have been waiting for. But rather than me spoil it, I'll let Ian and the team go into the details on that. He had a twinkle in his eye. Ian, take it away. No, w końcu. Pa. Nara. Boże. To jest jedyny segment, na którym ziewałem. So the persistent universe has existed for over 10 years now. During that time, we've created lots of gameplay systems, we've added hundreds of locations, we've added lots of mission activities for different purposes: combat, cargo, mining, salvaging. But for combat ships, the only thing you've been able to do is fight other combat ships. In 2026, this changes. We're going to be delivering a spaceship-focused activity space which incentivizes the use of different gameplay roles. These are going to be scenarios where you're going to have to plan and strategize and create operational tactics to overcome your objective. So what you're going to see is very early. It's early in the pipeline process, and it's going to come online about mid next year. But we're really excited about the content we're creating, so we want to share with you a super early look at what we're building in a space we're calling Tactical Strike Groups. Oh. Yes, please. Zobaczmy, naval battle. Please, give me. Say more. The People's Alliance are still trying to get to the bottom of what this new faction is really doing in the Nyx system. They've sent a capital ship to check out a station and run into more than they can take care of themselves. Unfortunately, that team came under attack and members of their groups were taken hostage. Now they've reached out to Intersec, who've reached out to you to help recover the pilot. Of course, it's unwise to do this alone, so you'll need to put a team together to attack the station. When you arrive, you will have this big asteroid, kind of broken asteroid, and on this you will have this space where you will find 3
big arm. You will see in the middle, you will have this big energy core. Everything here has a purpose. It's not just for the show, just something nice to see. You'll see a People's Alliance-owned Idris that's just on the outside, and it's going to be getting harassed by this unknown faction that you have met before. So your first objective here is to clear out the ships. There'll be waves of these ships, so this is where you want your light or your medium or your heavy fighters, whichever playstyle you prefer. So while one part of your group is dealing with the fighters, now it's time to actually assault the station. This station has been outfitted to resist all of the obvious way of attacks. Somehow they've incorporated Vanduul capital ship killing turrets. Okay. These turrets ignore small fighters, and they have the firepower to destroy even the biggest capital ships. Okay. Your Polaris and your That's Aegis pretty nice. close, it will get shredded. The idea of these is so we can sort of make it so we can mix up that ship combat and not everyone can just bring the Czyli biggest ship. najpierw myśliwce and win niszczą just wieżyczki, because they have żeby the biggest kapitale ship. mogły podlecieć. Bye bye. You have to send out your best pilots to navigate the superstructure and take down anything that may damage your bigger ships. Jakby ktoś powie, od kiedy te statki tak szybko So at this latają. point you're thinking, destroy the turrets. But it's not that easy. This turret has shields that you've never seen before. It won't take any kind of damage. Your missiles won't do anything, your lasers won't do anything, your ballistics won't do anything to them. But like everything, they do have a weakness. You have to cut the power to their shields. To do that, that actually brings you to your first objective, the power relays. No to może być So the ciekawe. exterior has a number of power relays that are holding the doors closed so that you can't get in. You have to find them, you have to target them, and you have to destroy them. But it may not be as easy as it Luke, seems. Here's our first use wrinkle. the force. The power relays have their to own samo shields that are pomyślałem. resistant to energy-based attacks. We know how much you like using laser repeaters, but so do these guys. Capital ship can't get close enough because of the turrets. So ships with explosive or ballistic ordnance will be needed here. That's torpedo ships like your Retaliator or Gladiator, or even another fighter with ballistics loadout. That's going to take you a while. O, torpedy na coś się przydadzą. Once the power relays have been taken down, the station opens up. And this is where things get really cool. Now it's time for you to fly your ship inside the station. Yeah, you in your And ship dodge the fly pod into racer. the superstructure of this station. How cool is that? I feel like this is a proud dad moment. Thank you, Jared. We're just going to call it what it is. It's a trench run. Trench run. No i właśnie młody Anakin wlatuje do Luckerhalka. So as you enter the structure, you'll see cooling units along the sides that you'll need to take out. Yes. There's The 3 ace combat arms to part. the station that have these trenches. You'll fly into one, Oh, and yeah. then there'll be a core in the center, and then you'll move out another trench. Gwiazda śmierci. You're either going to do it multiple times, or you need to bring friends. Oj tam bez. Prawda. At this point, the core is still protected, so these are essentially strafing runs. Tylko, że Objects Skorpion się to tam nie avoid, zmieści. you're going to have to be able to dodge, you're going to have to move quickly, you need an agile ship. Because the shield generator that you're targeting is emitting lots of Agile distortion ship damage. lecą tymi hornetami, nie? Oho, jeszcze distortion damage. So once the cooling units are out, that exposes the core to overheat, which means that you can attack it from the inside and also from exhaust ports on the outside of the station. This core is armored and just takes a whole lot of damage. Ale bzdura. Taki bullshit. Jeszcze ten Chewbacca powinien ryczyć na końcu jak wylecą. And then the capital ships can get closer.
Why is that important? Because during all of this, you spend a lot of ammo and munitions and ballistics, and you're going to want to top up. This is where we're going to get our new feature in. Dokładnie Ship ze hanger, Star Warsów refueling wszystko. and rearming. Ale mi to nie przeszkadza. Be able to Refueling learn the rearming? kind of select What? ships and be able to use Uzupełnienie same amunicji, interface nice. as W you końcu. are right now Na at Idrisie? stations to refuel and rearm. It's specifically for ships like the Idris and the Polaris and other ships that are designed to have other ships land inside them. Of course, it'll be more than just those two ships, and you'll find out more once we get closer to release. But this is a really important No, feature najpierw that cię we're really excited ten to klapa Idrisa wpierdoli i wypluje You're not ten bringing pod your own spodu. Idris, the People's Albo Alliance zrobicie has a fioletowego Idris i there wyjebie w that can kosmos. provide a safe port in a storm, allow you to set back up and head back out. And it's a good thing that you've rearmed and refueled too, because now another group of ships Takie is coming to startowanie attack w the People's wersie, Alliance good Idris. luck. Mhm. Co za bzdura, no. So while the fighters are protecting the Idris, what's happening at the station? Well, that's where the dropships come in. Now you've got to take a fire team in. You've got to land. You've got to fight through an onslaught of FPS enemies that belong to this unknown faction, and you've got to open a hangar door Nie no, which to will allow akurat you to będzie release ciekawe. captives from the Dużo station. elementów do ogarnięcia. To będzie taki długi rajd. O kurwa, After you've dobry opened the pilot. doors and that person's taken off, you've just got to make sure they get to safety. Wygląda na mega tanka. So at this point, all of this sounds pretty simple, but there's an additional complication. So up until this point, it's just been you versus the enemies in the station. But the enemies in the station have their own enemies. Huh? The Van Duel neighbors who really don't like these guys for some reason will come in and wreak havoc on everything. And they're not going to discriminate between you and the station. They're out for blood. Pierwszy kapitan się pokaże, będą When you alert the Van Duel by destroying the power core that the station's now vulnerable, you're on a time limit. Van Duel are coming, they're going to come hard, they're going to keep coming, you're going to have one hell of a fight. Endless Swarm. Mauler albo King Ship. What the f... Mauler. Nie, raczej Void Bomber bym powiedział. Jezu, to już jest. Co to jest? To jest duże. Ja w pierwszej chwili dosłownie poczułem ciarki. Tactical strike groups. I'm personally so invested in this. So throughout A to 2025, po to nam będą we kapitale później created a potrzebne. variety of content. Some of it was ściągnięte very turety. focused on FPS Wydaje mi combat. się, że So Task Force personally, 32 właśnie driving nabrał a nowego more znaczenia. vehicle-based experience was very important to me. This is a defining statement that I want to do in 2026. We're a spaceship game. There are prized possessions. To the objects we fall in love with. This is the content we want to create, which creates scenarios and roles for you to use those spaceships. We won't get to all roles initially, but we should see this as a landmark, a position where we can see a gameplay space which incentivizes the use of different ships and scenarios to clear objectives and complete missions in a variety of roles. Nie korzystają And in the future, ze Star Warsów. Nie ma problemu. Nie, So I będzie hope to you're nawet all podobne, just as ale excited as I rzeczywiście am. wymusi to Tactical strike groups grę w are statkach. gonna be fantastic. Statki. Przypadkiem, dobra, Chris Roberts mówił o Składronie 42, że to jest taki miks Gwiezdnych Wojen i Top Guna. Ale z Top Gunem to tak nie wychodzi przy tym modelu lotu, który jest obecny. Więc... No to prawda. Okay. Koniec? Why do you still have the puppet? John, come home. All right, so tactical strike groups. You know, it's been a long road for the last 10 years. The PU's been around. We've done lots to build stuff for mining ships and for salvage ships. And as Rich said, we're currently building out even more for those. And our first refueling missions coming online in 2026. But combat missions. Oh, hi.
Aaron Roberts. Aaron Roberts. But finally having enough of the foundation in place that we can begin to build real spaceship operations, hesitation, you know, in any other MMO they'd call dungeons. It's really exciting for me, and that's why we're ending the show this year with that. So yeah, that's been CitizenCon Direct. Thank you for taking the time to share this with us. Again, this is just a glimpse at some of what's coming in 2026. I've seen the Twitch chat and the YouTube chat like, oh, you're spoiling everything. I promise, we ain't. So before we let you go, that's it for me. Thank you so much for tuning in. And as with every CitizenCon, the last word shouldn't be mine. It should belong to our founders and CEO. So take it away, Chris Roberts. I hope you enjoyed this glimpse into some of what the team is cooking for the near future. Of course, we're not going to spoil everything that's currently in progress, and many features we haven't discussed today are in active development, like base building, social, and trade tools that are very much a priority. These, along with bringing the final polished features from Squadron 42 into the persistent universe, will make next year the most exciting yet for Star Citizen. Finally, I want to extend a heartfelt thank you to everyone at CIG for working so tirelessly and with so much passion to deliver something that is already special and will only get more so as we continue. And of course, to all of you for making all this possible with your support and feedback. We couldn't do this without all of you, something that I and the team appreciate every day. We are very lucky to be allowed the time and the money to build a game of all of our dreams, something that is only more apparent as the video game business becomes more monolithic. We are one of the few large independents left standing, and there is no way we would be allowed to dream as big as we are on an original game and take the time to achieve that dream if we were part or funded by any of the few remaining mega game companies. So thank you, and I look forward to seeing you all in the verse this coming year. Come on, one last thing, come on. Chyba już nie. Dobra, zrobimy sobie przerwę techniczną 5 minut i sobie pogadamy o tym, co właśnie obejrzeliśmy. Wow, nie ma statków. Bo trzeba... W zeszłym roku było lepiej. Trzeba się ogarnąć. Już normalnie myślałem, że się posikam. Zaraz wracamy do tematu. Ja sobie zrobiłem przerwę na tym, na Tylerze jak ojczą. Pain. So much pain. Says my wallet. No i tyle. Urwali transmisję po zawodach. Sponsorem programu jest Orlen, mecenas 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Partnerem strategicznym 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest PKO Bank Polski. Totalizator sportowy. Partner główny 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Partnerem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Lexus.
Co, jakiś automat miałem. Miałem jakiś automat, co puścił kolejny filmik. Okej. Dobra. Przejdźmy teraz. To już poza. Gdzieś mi brakuje. Puścimy sobie ambient. No i dobra. Bingo można wyłączyć. Widzę, że Robert zrobił ankietę, ale nie ma nic po środku, więc nawet nie głosuję. No dobra. Bingo mi się nie trafiło. Nie wiem, czy komuś z was się trafiło bingo? Udało się komuś? Nie. Nic nie robiłem. Weź tu Erka przywołaj, bo on bierze te opinie chłopaków z tego, z czatu. To Połączcie streamy. Na podium, tak? Muszę kliknąć. O. Cześć. Jest Erku. Dzień dobry bardzo. Łączymy streamy, tak? Łączymy streamy. Jak tam wam się podobał CitizenCon? Tak z ciekawości. Ja 7/10, bo Tak. jeszcze jestem pod wpływem. Tak po środku. Dokładnie chciałem powiedzieć 7/10. Dokładnie mój odbiór. 7/10. Co wam się najbardziej, takie standardowe pytanie, 3 najfajniejsze rzeczy, które wam się podobały? Nie wiem, w Star Siege of Horizon, Siege of Horizon i Siege of Horizon. Nyx. Tak. Ten Pisałem ci na czacie u ciebie. No. Dobra. Statkowy raid na końcu, który pokazywali, czyli typowo combat w space'ie z wandulami, z tą dodatkową frakcją. Shatterblade. I tyle. Szczerze mówiąc, boją się ich nazywać. Rockcracker. Rockcracker wydaje mi się, że może być, bo ten raid to sami mówią, że to trochę potrwa, celują w przyszły rok, ale to może być trochę Star Citizen Time. Ten Rockcracker wydaje mi się, że paradoksalnie może być fajnym rozwiązaniem, bo nie zdziwię się, jak przez tą dziurę nie przejdą duże statki do minowania i może być viable rozwiązaniem pod tytułem robimy wspólny mining, ale w oparciu o małe statki, niekoniecznie zawsze jak się pojawi Arastra, że po prostu wchodzimy w największy co jest, tylko jest mining połączony z innymi tymi. To jest moim zdaniem chyba najciekawsze co widziałem. To jest raid dla minerów po prostu. To jest dobra. Takiego twista się nie spodziewałem na przykład. A na przykład z takich fajnych rzeczy, na przykład co powiecie na temat restocku na statkach Capitol? To jest chyba game changer, nie? No ale to wiesz, to cały ten Space Combat, no nie? To był też właśnie element, który zrobił takiego... Wow. Znaczy ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że ten restock, znaczy on na pewno jest potrzebny po prostu pod ten event, natomiast czy on będzie poza tym tak naprawdę chociaż raz użyty? Nie jestem pewien. Mi się wydaje, że zwłaszcza w PvP, nie? Bo popatrz ile musisz wracać, się naprawiać i tak dalej, także... Ale weź sobie pod uwagę to, że wszystko co tam pokazało to była jedna wielka ściema. Widziałeś jak te statki latały, jak lądowały? Tak, wiadomo, że to było wszystko... No, musiał być cinematic zrobione bardzo mocno. To był muszę tutaj przywrócić normalność i logikę. To było ala Squadron 42, nie? Cinematiki. Tak. Znaczy jestem bardzo ciekaw, jak zacząłem ten trench run, to nie powiem, wyglądało fajnie, natomiast zastanawiam mnie, czy zrobią jakiś sprytny manewr, żeby zmusić ludzi do tego, żeby lecieli tam w miarę szybko, czy to będzie po prostu latanie na 2 metry i tam wiesz, no dobra, omijamy sobie na hamulcu parkingowym. To znaczy jeden statek tam padł, prawdopodobnie od distortion damage, bo w ogóle zasilanie mu padło w trakcie lotu, więc może to będzie time run pod tym względem związany. Tutaj myślę, że bardzo dużo faktycznie będzie zależało od egzekucji. To może być naprawdę zajebiste. Cały ten raid będzie miał jakieś ramy czasowe, że musisz się zmieścić, bo te wandule cię po prostu rozjadą na koniec, nie?
Kurczę, czekajcie, bo was nie słychać nikogo, ja nie mogę. Czekajcie, sorry, już was tego, już was dodaję. Nie, tak nie może być. Aczkolwiek powiem wam, że teraz jak powiedzieliście właśnie o tym, to jest jedna rzecz, która niestety mnie z tym rajdem troszeczkę niepokoi. Wszyscy widzieliśmy kiedyś trailery Battlefielda. Tam było Echo 2, wchodzę, dobra, tam Charlie, Sartitati, ja go zdejmę. No nikt tak nie gra. I trochę się zastanawiam, czy oni się nie wpakują w ten problem pod tytułem jak będzie leciał Ork, który ma faktycznie 3 Polarisy, 2 Idrysy i całe skrzydło Gladiusów, to oni to zagrają sensownie, ale jeżeli ktoś będzie próbował grać bez Orga, który ma 25 osób, a realnie 30, to czy to w ogóle będzie do pchnięcia, czy to ludzie się rozwalą o mechaniki, no bo to jest po prostu niemożliwe do skoordynowania. To jest mechanika dla dużych organizacji, to jest taki raid, no. Raid jest endgame'owe. Endgame organizacja w tym momencie. Org endgame, tak jak mówisz, to jasno powiedzieli, strike, groups i tak dalej, ludzie uzależnieni od innych ludzi, kilkufalowy atak na bazę, to jest koordynacja pełna, tego nie zagrasz jako solo player. No a czy jeżeli oni tak założą, tylko to by na przykład oznaczało, że tak jak żeśmy rozmawiali przed samym eventem, że to oznacza, że oni jednak muszą trochę zapować game, jeżeli chodzi o support dla organizacji, po to chociażby, żeby właśnie in-game'owo była jakaś forma komunikacji, jakaś forma w ogóle ogarnięcia. To dobra, załóżmy nawet na luzie 20-osobowej drużyny, tak żeby to jest wszystko nie musiało już teraz. To już jest ogarnięcie teraz. Takie organizacje, takie akcje w Linksie odwalają, one są 2 razy na miesiąc, 3. To nie jest nic wielkiego, to jest praktycznie work in progress. Ale też uważam, że razem z tym rajdem powinno wejść ta zmiana do social, do komunikacji, do ulepszenia, zarządzania, bo wiesz, nawet jak jesteś w orgu, to musisz wiedzieć, kiedy ten event będzie, tak? Jakiś kalendarz. Kiedy organizacja robi. Można to oczywiście poza grą robić, ale dlaczego nie zrobić tego, dać narzędzi, żeby to było w grze wszystko, żeby pozbierać ludzi, skrzyknąć, żeby to była i komunikacja wewnątrz gry, żebyś mógł zrobić, kiedy ten event będzie. Kto jakie ma rolę, nie? Kto jakie ma rolę, żeby złożyć tego task force'a. Także ja uważam, że to powinno być. Dobra, taka głupia pierdóła. Wiecie co, jak chłopaki, jak masz party, to ci pokazuje, kto czym leci. Ja skoczę jeszcze raz do chłopaków, bo kurczę, nie było ich słychać, nie? A ten ich feedback, to muszę jeszcze raz mieć go, kurczę, na tego. Spoko. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o to, co widzieliśmy w tym momencie tam, jeżeli daliby narzędzia orgowe, najważniejszym narzędziem byłoby dzielenie floty w takim wypadku, to co tam się działo. Bo tyle metalu, co się będzie marnować w takich sytuacjach, to ojoj. No tak. Fakt, że ale to widać teraz planują to najbliższy rok, jakby może nam mówić, że do czasu, aż to wprowadzą jeszcze jakieś rzeczy dla organizacji. Zobaczymy, no. Wieczór. Siema, ale zauważyliście, że to tak naprawdę były content. Tam były przynajmniej ze 4, jeżeli dobrze policzyłem, różne aktywności związane z contentem. No tak, mają mechaniki, słuchaj, mają już powiedzmy tą technologię, która umożliwia im robienie tego, więc zaczynają to populować, nie? To już skończyło się, że tak powiem, czekanie na coś, żeby się coś skończyło, tylko to już jest, więc trzeba to teraz zacząć używać, no to używają. Ale problem jest taki, że zauważ, że nie było za dużo w ogóle nowych feature'ów pokazanych. Bo mamy tą dróżkę do 1.0 obiecaną, co nie? A większość z tego nadal jest w powijakach, jak w ogóle w ogóle jest, nie? To powiedział, że w przyszłym roku statki będą, nie? I nacisk na industrialne i zobaczymy w przyszłym roku. Na razie nie ma co gadać. No tak, ale wiesz, chodzi mi tutaj na przykład o to, że powiedzieli, że będziemy teraz robić fokus na mining, będziemy robić fokus na hauling, co nie? To są 2 mechaniki, które już są i mają być dopracowane bardziej. Fajnie, super. A gdzie reszta? Powiedzieli, że będą misje na refueling, to było jedno zdanie w całym streamie. Rybak, jak reszta, jak właśnie te 2 pierwsze kuleją, to jak może za resztę się brać? Niech to dopracują.
No ja wiem, ale chociaż I od tego niech to rozgałęźnik do tego doprowadzą, przez crafting, niech do budowania bazy. I więcej nie potrzeba ci w takich grach. Ekonomia sama przyjdzie razem z tym. No, to jest to, Ja co myślę- tu pokazali, to jest prototypowanie tych rzeczy, nie? Skupią się na najważniejszych elementach i w czasie będą budowali bardziej te wyspecjalizowane mechaniki. Dajmy jeszcze im ten rok i zobaczmy, czy mówią prawdę, czy nie. Bo na razie to pokazują ładne biuro. No. I w końcu mamy serwery, na których można grać, a zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to długo się utrzyma. To jest absolutnie prawda. Mnie szczerze mówiąc zastanowiło dopiero jak się skończyła jedna rzecz, która dla mnie była mocno absent, a której chyba wszyscy się trochę spodziewaliśmy, jak to powiem. Albo ja nie słyszałem, albo nie było nawet pół słowa o tym, że się pojawi engineering gameplay. No nie. Czy oni Nie było nic. Inżynierkę w ogóle. Trochę mnie to zastanawia, bo... Znaczy ja z tym, żeby może nie zauważyłem, to już żartowałem, ale... Tak jak tam wszystko było, że wiesz, mamy statki w Golden Standardzie, że one są już przygotowane wszystkie na engineering, no tam wydawało się tak jakby to miało być już zaraz za chwilę. No ale nie wszystkie są przygotowane, nie? No tak na No dobrą dobra, sprawę. ale to wiesz, no, że i o Aurorze nic nie było. Krzysio wspomniał po prostu, że parę feature'ów nadal nie jest gotowych i nadal nad nimi pracują i nadal być może niedługo wejdą, ale to jest takie, wiesz, żeby nie powiedzieć kiedy, bo nie mamy nic gotowego jeszcze, sprawdzonego. Czy to jedno z drugim, czy to jest wersja pesymistyczna, wersja optymistyczna i hopium, to dla mnie jest trochę też kwestia tego, że być może zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że tak strasznie dużo ludzi czeka na engineering gameplay, bo w zasadzie tak długo jak nie latasz na Polarisie, to w zasadzie niekoniecznie jesteś najarany, przynajmniej ja. Nie. Na to, żebym musiał, wiesz, latać na statku niewielkim z kimś, kto mi będzie wymieniał bezpieczniki, bo dostałem strzała. Cały myk polega na tym, że to nie tylko chodzi o duże statki i bezpieczniki, tylko chodzi o przepływ. W engineeringu tak naprawdę chodzi o przepływ resursów. I w statku masz też przepływ resursów. Będziesz miał baterię, którą musisz zasilić. I o to chodzi, że te wszystkie statki pozmieniają swoje właściwości. No dobra, ale to, o czym się do tej pory mówiło, to engineering template i tak dalej, to co do tej pory często pokazywali, to było to, że to ma też odróżniać statki military od statków civilian, że statki military mają mieć wielokrotnie zdublowane i tak dalej, w kontekście tego, że mogą więcej wytrzymać, tak? No tak, no o tym właśnie chodzi. Czy jak będziesz miał przepływ tych jakby zasobów w statku, to masz też to, że one się mają przegrzewać, że tam prąd, masz zasób ograniczony tego prądu. To o to chodzi właśnie, o te elementy, a nie tylko, że bezpiecznik ci wyskoczy w dużym statku. To jest, a druga rzecz, która jest taka duża, która pozmienia, to jest Maelstrom, który pozmienia właściwości statku. Jak one są twarde, z czego są zrobione. Takie najważniejsze rzeczy w ogóle nie były nawet wspomniane, więc zastanawiam się po prostu, na jakim jest to etapie. Czy to rzeczywiście sprawia im trudności, czy po prostu są blisko realizacji i dlatego wolą wyskoczyć z tym? Nie wiem, naprawdę. Mogę odpowiedzieć na twoje pytanie? Ja wiem, co odpowiesz. Po prostu zbyt długo oni znam twoją opinię. Się na tobie. Oni nie skupili się na tobie w tym CitizenConie, oni się skupili na nowych graczach. W sumie. Trochę tak. Gracze zrobią 50-osobowy raid na... Oni szczerze, ty już ojciec spłaciłeś swoje, wiesz? No tak. Oni mają cię w dupie. Trochę tak jest. Oni chcą pokazać, że jest content, że jest co robić w tej grze, żeby utrzymać graczy i przyciągnąć nowych. To chyba o to chodzi tutaj. Też mam wrażenie, że tutaj retention to jest name of the game. Tak, co akurat dla nas jest zasadniczo dobre. A czy jakiś feature wejdzie, czy nie wejdzie, to oni po prostu jak będą gotowi, to ogłoszą, że wchodzi i będzie ten plus dla nich. Nie skupili się na technikaliach, zobaczcie, skupili się na odczuciu graczy, czy jest content jakiś, co można robić. Jak było marudzenie, że jest dużo FPS-a, to nagle na końcu zapowiedzieli więcej statków.
więcej gameplayu związanego ze statkami. Tak jakby słyszeli naszą No, rozmowę. no, to bo podsłuchują naszego Discorda jak nic. Ale Nie, też no jest wiesz, dużo... była... Dajesz. Dużo jest takiego miksu właśnie, że współpracy pomiędzy grupami FPS-owej, statków i tych industry, kopania, to ci, co kopią, chcą ten event zrobić z tym kopaniem, to sami tego nie zrobią, bo tam jest parę elementów, które trzeba jakby zmiksować, nie? Więc no, ja uważam, że to na plus, to jest tak, żeby współpracować między sobą. No, jeżeli chodzi o technikalia, to tam jest jedna rzecz, nad którą oni jednak dosyć długo się rozwodzili, mianowicie to, że dodadzą instancjonowanie. Na ile to będzie udane, to jest oczywiście inne pytanie, natomiast ja tak trochę na dwoje babka wróżyła, bo boję się troszkę, że oni... jedną dla mnie z rzeczy unikalnych, jeżeli chodzi o Star Citizena, to był właśnie brak instancjonowania, który trochę wymuszał na nich to, żeby to wszystko przynajmniej postarać się tak zaprojektować, żeby ten świat faktycznie był 100% ciągły. W momencie, kiedy sobie dają tą podporę, jaką jest możliwość po prostu powiedzenia, dobra, tutaj wsadzimy graczy w instancję, trochę się zastanawiam, czy oni nie odejdą od tych prawideł tego, że masz jeden ciągły świat i tak jakby, wiesz, możesz tutaj się z kimś strzelać, ale jak kolega przeleci gdzieś tam za oknem, nawet w dużej odległości, ty zobaczysz ten jego statek i będziesz miał poczucie, że to jesteś na tym świecie, a nie w jakiejś tam jaskini, która jest odcięta. Ja bym ci powiedział, że nawet potwierdzają to, że będą to zmieniać w tą stronę, że będą ciąć ten świat na instancję. Oni przecież podkreślili to. Podkreślili to, że to zmienią. No tak, ale właśnie mówię, że zastanawiam się, na ile jestem na plus, na ile jestem na minus z tą deklaracją, bo z drugiej strony na przykład jak dodali instancjonowane hangary, to kurde działa. To jest... Mniejsze desynki, mniejsze lagi. To jest urealnienie tego projektu. To było nierealne, żeby to zrobić jednej instancji ciągłej. To, najważniejsze, że pokroją, to jest na plus. Najważniejsze, co powiedzieli w tej całej durnej prezentacji, to było jedno. Powiedzieli, że instancjonowanie będzie działało tak samo, jak latanie od jednego miejsca do drugiego w kosmosie. Czyli będziesz miał... To jest otwiera ci to absurdalnie nowe możliwości dla tej gry. Absurdalnie. Pomyśl sobie, gdybyś miał w tej technologii zrobiony Xenocrat. Pomyśl sobie, gdybyś miał w tej technologii zrobiony, teraz będziemy mieć Siege of Horizon. To jest absolutny game changer do tego, co tam się będzie działo. Nie będzie już problemów z desynkami, z tymi pionkami, nie będzie no dobra, w cudzysłowiu. Zwolnij rybak. Jak działało Będzie trzeba zobaczyć. Poczekaj rybak, bo Xenocrat było instancjonowane. Po 50 graczy na serwer. Na serwer. No tak. Ale kiedy to było? To inna bajka. No właśnie, ale to właśnie było, no właśnie było, to już było. Jak jeszcze mesza nie było. No właśnie, ale to co, wracają do tego? Nie do tego. Masz coś takiego, że skoczysz w dane miejsce i tam będzie otwarta instancja i będziesz się mógł dołączyć do jakiejś bitki, która tam będzie, tak? Ale gdzieś, czy będę leciał, tak? Świecie, przelecę przez jakiś... przez jakąś granicę i co wcisnę akcept, dołącz. Idziesz tak jakby na inny serwer. I tam jeden serwer obsługuje ci Masz event. markera do misji. Pomyśl, że masz markera do misji podzielonego w ekipie 12 ludzi. I ten marker do misji staje się wejściem do instancji. Rozumiesz? To jest tak, ustawiasz się na ten marker i lecisz do niego, nawet nie wiesz, w którym momencie w Quantum Travelu wszedłeś w instancję tych ludzi, którzy już tam są. Dokładnie. Nie, wiesz jak ja to myślę, że my dosyć szybko ogarniemy, co trzeba zrobić, żeby wejść i to nie będzie aż tak ukryte, ale tak, okej. To jest tak, jakbyście wchodzili na przykład na serwery 64-osobowe w Battlefieldzie. No po prostu wchodzisz do gry, gdzie jest 64 osoby. Dla mnie to jest królicza nora dla mojego potencjalnego celu, nie? I mi się to nie podoba. To znaczy? No jeżeli ktoś będzie przede mną uciekał, nie? No i ucieknie w takie miejsce i mi zniknie, to będę bardzo zły. Good point. Aczkolwiek z drugiej strony, Coś tam jest, tylko że w międzyczasie spierdalając przed tobą musiałby wziąć misję i tam polecieć. Jeżeli to będą misje, które będą pozwalały osobie, powiedzmy z crime'em, która ucieka przed tobą, coś takiego zrobić, to tak. Jeżeli nie, to w każdej chwili, każdy gracz może ci tak spierdolić, nawet nie będziesz wiedział, gdzie jest, bo markera na niego nie masz.
No i że to będzie zamknięta instancja, bo nie wszystkie instancje będą zamknięte, ale też co do zasady, jeżeli faktycznie przejście będzie w dużej mierze albo przez Wind, albo przez Quantum, no to sytuacja, w której ktoś ci spierdala do Quantum, jak go goniłeś, to i tak jest w jakiejś mierze już można przyjąć, że ciężko go znaleźć. O, Jeżeli Quantum będzie opcja też, nie? Cisza była, nic nie Tak, pokazali z Quantum, też nie? cisza. Nie. No, Żadnego to jest feature'a zastanawiające, nowego nie w ogóle. pokazali. Pokazali tylko budowanie na feature'ach plus ten crafting, ale nic tak naprawdę konkretnego, jeśli chodzi o takie namacalne zmiany. Oni mówili, że ten crafting wejdzie pod koniec roku na preview, nie? Mi się wydaje, że mogą dać tak samo w tym samym czasie engineering, bo o engineeringu cisza, nic, kompletna amba. Ale to myślisz, że tutaj by powiedzieli o dosyć takim dużym feature'u i nie wspomnieli nawet półsłowem, że at the same time will show you engineering albo coś takiego? Znaczy, to jest tak krótki to znaczy, że okres, nie jest gotowy. Nie jest gotowy. No właśnie, a to znaczy, że to nie jest 2 miesiące. miesiące. To nie będzie tak teraz, moim zdaniem, w tym układzie. Ja jestem Tak ciekaw... samo te instancjonowane dungeony na Lewskim też nie są gotowe. Pokazali ci dosłownie, kurwa, bryły w Greyboxie. Dosłownie. No, ale to... Plus koncept arty, nie? Pomieszane różne kawałki. Ale tu nie o to chodzi. My już wiemy, że oni nad tym pracują. Był dostępny preview wcześniej engineeringu na experimental modach w Arena Commanderze. To jest w toku, to jest w drodze i oni mówili kiedyś, ile już statków przekonwertowali też na to. To jest mniej więcej jak z Nyxem. Wszyscy mówili, nie, to ile czasu jeszcze nie będzie. Mówimy, pracowali na Nyxem. Jest Lewski zmieniony. Pokazywali zmieniony Lewski. Pokazywali różne rzeczy. Mówili, że nic nie będzie o składronie. Oni powiedzieli wprost, że nic o składronie nie 2 miesiące temu mówili wcześniej, no. Tak, to nie jest żadne zaskoczenie. Nawet Jared, jak pokazywał te kukły w biurze, nie, co się będzie Kamural nad nimi, że tak powiem, molestował, to powiedział, że tego gościa nie będziemy teraz omawiać. nie mówimy. Tak, ja już widzę, jak on nagrywał o tej maszynie do smoothie. Ale to był ja już widzę to, nie? Ale to był przyczep. Ja ci coś powiem. Ja aż chciałem, żeby on się odwrócił i powiedział, co ty na to, Kamural? Jezu, jakby on to powiedział... Nie mógł tego zrobić. Tego akurat by nie mógł zrobić. Kamural by miał kontentu na 10 miesięcy. Taki call-out to nie przeszedł. Ale to, co zrobił, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. No. Ale wszyscy wiedzą, do kogo piją. To jest tak mała społeczność nasza, że naprawdę. I w taki inteligentny sposób to zrobił. Za to, że Jared zrobił to, co zrobił i jak to zrobił, 7,5 na 10 ten CitizenCon. Ja ci szybko powiem, że ja jako nie śledzę aż tak bardzo. W zasadzie był pierwszy CitizenCon, na którym siedziałem, a nie później oglądałem, co się na nim wydarzyło, w skrócie. No to ja tego aż tak mogłem nie zrozumieć akurat. Tak szybko zaznaczę. A też wracając na chwilę do instancji, bo to miało dosłownie jakby też część obecnych rzeczy, które jest, będą instancjonowane. Tylko pytanie co? Bo pokazali na pewno Onyxy, Valakary, Hathor i pytanie co z Contested Zonami. Instancja może ci nawet w Deep Space zrobić, mogą ci po prostu poletko jakieś w kosmosie. On powiedział Benoit, że chodzi o to, żeby... powiedziane? Benoit powiedział, żeby to kontrolować ten experience gracza. Czyli mogą na przykład zrobić contested zony, że ona będzie instancjonowana dla X graczy, tak? Czyli stwierdzą, że na przykład ten content jest fajny, jak będzie tam do 20 graczy. Tak strzelam teraz liczbę tak z palca. Czyli jak chcesz się strzelać z innymi, to tam ma wejść po prostu 20 osób i każde 20 będzie dostawało inną instancję. Żeby nie było takiej sytuacji, że jest tam po prostu za dużo graczy albo za mało, nie? Dokładnie o to Znaczy, za mało to akurat mniejszy problem, ale tak, zgadzam się, że to ogólnie na pewno im bardzo też poprawi kwestię tego, że taką 20 można wtedy wysłać na inny serwer, więc jeżeli chodzi o load balancing, to powinno się dramatycznie poprawić, a jeżeli chodzi o stabilność, to jednak instancje można dużo łatwiej zresetować tak naprawdę po każdym wyjściu ludzi, więc też ilość jakichś nadwarstwiających się bugów i tak dalej powinna spaść dosyć drastycznie, więc to na pewno jest... Plusem było też to, że powiedzieli, że progres ten, który zrobisz tam, będzie w tym samym miejscu, gdzie skończyłeś. Więc nie ma tak jak z obecnym Onyxem, że wchodzisz na inżynierkę i musisz przejebać całą godzinę, żeby skończyć misję, tylko po prostu zatrzymasz się w połowie, wylogujesz, zalogujesz i będziesz kontynuował dalej.
No, tej funkcjonalności bardzo mi brakuje właśnie, żeby każda twoja sesja rozpoczynała się od tej, na której skończyłeś na ostatnim. Włącznie z questami, z misjami, ze wszystkim. Tym coś mówili właśnie? Zapisywaniu się miejsca, w którym się wylogowałeś? Czy Tak, nie? ale to tylko To związane mówili, tak. z misjami, to nie było odnośnie twojego jestestwa w kosmosie, tak? Jeżeli chodzi o i to jest problem właśnie w tej grze. Więc, ale to jest krok powoli w tą stronę, w którą chciałbyś, żeby szli, tak? Bo jeżeli ogarną to do instancji, tak samo jak respienie się nasze w hangarach w tej chwili, a nie w hubach. Respisz się po prostu w miejscu w hangarze, więc oni powoli dążą do tego, tylko że my tego nie widzimy, bo oni mówią o rzeczach, które, tak jak powiedziałeś na początku, nie są już dla nas, tylko dla nowych graczy. Tak, no bo to Przecież no, my nowi my też gracze je na to dostaniemy. To narzekają. nie jest tak, że jak będziesz musiał kupić nowego supporter packa, żeby dostać instancję. Także tak to wygląda. No ludzie nie mają 12 godzin, żeby grać w grę, nie? Dziennie. To jest i... Tak? Ale dalej jest Jesteś pełno... pewien tego? Popatrz się trochę wyżej tutaj albo niżej. Jutro jest niedziela, wiesz. Nie no, wiesz, no nie każdy ma tyle czasu, co my, nie? Także... Wiesz, rozumiem, to, ale to jest też zabawne, nie? My każdą sekundę tutaj, że tak powiem, próbujemy wykorzystać w jakiś konkretny sposób, wmielić ją w ten świat Star Citizena, a niektórzy sobie pozwalają na Bóg wie ile, nie? Także to... Aczkolwiek zgadzam się, że na przykład to jest, że tutaj ewidentnie to widać było, bo któryś mi wspomniał, że jedną z rzeczy, którą widzą jako zastosowanie instancji, jest zasadniczo po prostu samouczek, tak? Ten new player experience, gdzie mają pokazać ludziom, jak się lata statkiem, bez ryzyka tego, że ktoś tam ich odsnajpi z odległości i po prostu się zniechęcą, bo stwierdzą, aha, to jest gra, w której statki wybuchają, wiesz, bez powodu, więc... Klikasz tutorial, jesteś w swojej instancji, jesteś single tam i się uczysz w grę. Bardzo dobry pomysł. Tak, znaczy ogólnie tak cały event, pomijając to, że też jak powiedział tutaj któryś z kolegów, że on pierwszy raz oglądał 2 godziny całości, nie łapał nic o pożartu, ja szczerze mówiąc też poprzednie CitizenCony generalnie oglądałem sobie gdzieś tam jakoś jeden panel dzień później czy coś takiego, nie oglądałem całości. Natomiast przesiedziałem przez 2 dni tam razem z nimi w Manchesterze i powiem ci, wtedy jakbyś tam kolegę posadził, człowieku, takiej atmosfery nie widziałem nigdzie. Ja nie wątpię, że to jest zdecydowanie lepsze, żeby być na żywo i szczerze mówiąc, jestem trochę zły, że na przykład nie było na przykład w okolicach Wiednia żadnego tam spędu, żeby sobie razem obejrzeć. Natomiast to chcę powiedzieć, że ten 2-godzinny event, tak jak na początku przed eventem rozmawialiśmy, że kurczę 2 godziny to będzie dosyć dużo, to też pokazuje, on dobrze zleciał i tak naprawdę poza tym tam liczeniem faktycznie tego tam senior game designera przez 10 minut pod koniec, to w zasadzie całość dobrze oglądało, dobre tempo, to było po prostu kawał dobrze zrealizowanego informacji dla ludzi, bo to i tak są 2 godziny. Wiesz, to jest to jest długość filmu kinowego. Tylko ten segment z tym gościem był. Tak, i zabrakło Johna Crew dłuższego, bo to, co pokazali te 3, to jest mało w porównaniu z tym, co pokazali poprzednio i to, co mieli dowieść, czyli powinien być taki, albo zrobią dodatkowy program, w którym zrobią podsumowanie, w jakim stanie jest ta większość statków, które zapowiedzieli, albo nie, i i dodadzą jeszcze ewentualnie takie coś, co pokażą, co planują w tym roku, te siluety, tak jak w poprzednim, ale tego mi brakowało. Na to miałem nadzieję. To ci powiem ci, Rybak, tak. Jeżeli oni rzeczywiście idą już w brak konceptów, to oni dlatego tego panelu nie mają już dłuższego. Bo nie będzie konceptów. Będą tylko straight to flyable. Dlatego na EIA zobaczymy pewnie aktualizację Krakena i nie wiem. Ale to, że nie sprzedają konceptów, nie oznacza, że nie mogą podhypować tego, żeby ludzie mieli ten przyjemne podhypowanie, że ale to by musieli ci po prostu dać koncept, tak, do sprzedaży. Musieliby ci pokazać koncept. Ile jest ile czasu zajmowały poprzednie CitizenCony z konceptami. To, co jest w konceptach, to jest w konceptach, ale zauważyliście, że oni zawsze pokazywali nowe koncepty,
rzadko się kiedy odnosili do starych. Do banu się odnieśli 2 razy i co? I banu znowuż zamilknął gdzieś w annałach po prostu limbo. Są trademark. No dokładnie. No tak, nie wiem, czy się mogę wtrącić, bo tak tylko na chwilę w sumie wszedłem. No z perspektywy mojej, jak dobrze wiecie, człowieka, który wchodzi i wychodzi z SC, no to tak powiem, że w tym roku wydaje mi się, że oni chyba zmienili taktykę właśnie, żeby nie pokazywać za dużo rzeczy, którymi oni się jarają w takim pre-alpha stage'u, a bardziej pokazują takie rzeczy, które są chyba realnie do wystawienia, zrealizowania, bo ten Nyx to mnie zaskoczył, nie? No faktycznie może tam nie będzie za dużo, bo może się skończyć tylko na Lewskim, no i tutaj jak Dante fajnie napisał, że super, cieszymy się, bo będziecie mogli z nami budować to, nie? Poczekać z nami, aż to się zbuduje. To takie, wiesz, typowo kupcie tą pre-alfę, nie będzie tam nic, ale cieszymy się, bo robimy to razem. No prawda, nie? Bo to oni mają robić dla nas, nie? Ale no fajnie, że za miesiąc, nie? To już tak naprawdę zmienia nam się o 33% wielkość świata, nie? Bo mamy Stanton, pojawiło się Pyro. A Nyx jest jeszcze większy od Pyro. Tak, więc tutaj... Czy ten Nyx też nie będzie taki zupełnie pusty od wejścia? Nowe misje. Gdzie ja tego się troszkę obawiałem, że oni faktycznie powiedzą, no otwieramy wam Nyx. Na razie jest tam jeden pas asteroid, który można sobie pomajnować, ale macie Nyx. A tu no słuchaj, Lewski był jako zwyczajny pojedynczy księżyc i to był jeden z największych elementów Stanton kiedyś, nie? Bo to było tak naprawdę 50% pirackich stacji, bo było tylko Nyx, czyli znaczy nie Nyx, tylko Lewski, Delamar. No i mieliśmy Greenhex. Tam się sprzedawało Widow. Lewski nie jest piracką stacją. Na Lewskim się sprzedawało Widow z Jumptown, dlatego no, tam się zawsze latało. Tam zawsze były bitki z Caterpillarami wypełnionymi po brzegi Dragana. Tam był konkret, tam była fajnie stacja ustawiona, że mogłeś pojazdami wyjeżdżać na zewnątrz. One wyjeżdżały tam gdzieś z ziemi w tych garażach. Z tego garażu się wyjeżdżało balistą i można było po raz pierwszy zapakować ją do 890. Licząc, że za 15 razem nie rozpierdzieli ci statku, nie? Bo ta winda działała. Zwróćcie sobie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ile razy podkreślili w ciągu tej całej prezentacji, że Nyx to jest osobna rzecz do UEE i do wszystkiego, nie? To jest własny byt. Oni mają swoje prawa, swoje zasady. Więc wydaje mi się, że oni będą na zasadzie nie wpieprzajcie nam się tutaj, to my wam nic nie będziemy robić, nie? Jeżeli tamten mają jakieś swoje security oczywiście, no. Czyli taki dobry, zły i neutral, nie? W tym momencie będzie. To jest neutral, no. Nyx jest totalny neutral. Tak. Też myślę, że to jest takie właśnie z... Spoko, nie? Jeszcze jakby się pojawiły frakcje, jakieś tam powiedzmy sobie zażalenia, że jeden system z drugim się gryzie, jakieś tam, wiesz, koniunkcje połączenia, no to też by było spoko. No mówię, mi się podoba też to z tym, że mówię międzysystemowo, czyli jeżeli mógłbyś pobrać jakąś misję, ale gdzieś tam musisz dolecieć do tego tunelu, przelecieć przez tunel, dalej ciągnąć tą misję. To jest mega spoko, niż kręcić się wokół tych tam kilku księżycy czy planet na jednym systemie w kółko i decydować się, dobra, kończę teraz tutaj, teraz lecę tam i tam coś porobię, nie? A wiesz, to otwiera, wiesz, sandboxowe rzeczy typu piractwo, bo no to jest wiele rzeczy się to otworzy. Ja nie wiem właśnie, bo też tego nie wiem, jak będzie wygląda w ogóle z Hulem C, czy to już działa, to ładowanie się wszystko 100%, czy to też jest taka loteria? Działa, nie działa. Jak zwykle, trzeba znać workaroundy, nie? No właśnie, tylko że wiesz, to nie chodzi o to, żeby uwalić dolny racking i wylądować na planecie i tym gunem tam wszystko ustawiać. Nie, to... Znaczy zdaje się, że to w tej chwili działa pod warunkiem, że dokładnie wiesz jak tak się ustawić, żeby to zadziałało, ale... Tak, bo to boksy reagują, nie reagują. Tak. No ale teraz jeżeli dojdzie fizyczny rozładunek i załadunek, no to będzie dużo prostsze, tak? Jeżeli coś ci się wyjebie, no to zrzucasz na windę, no tyle. Bo teraz masz taką misję high risk, Spyro do Stanton, ładujesz tam, ile tam wchodziło? 1000 SCU? 4608. No, 4600 SCU złota pakujesz i dolatujesz do połowy i 30k, nie? No wiadomo, że to odzyskiwanie, ale międzysystemowo... Ej, ale powiedzieli, że 30k już nie ma. Tak, są recovery już 30k. Czy ja dobrze zrozumiałem, że teraz, czy nie teraz, ale za jakiś czas to się zmieni, że zamiast tego boksa będziemy musieli do windy podlecieć i rozładować, prawda? No właśnie. Tak. Więc muszą też przeskalować ceny, bo to musi być opłacalne na tyle, że latasz z kimś i robicie rozładunek używając stanowisk Traktor Beama na hulu.
No tak, no ta ekonomia też musi się pojawić, nie? Żeby nie było tak, że sprzedając tylko narkotyki, robiąc to gdzieś tam po piraconemu czy jakoś inaczej, to jest jakiś tam duży koszt. No już nie wspominam o tym, jak wbiłem ostatnim razem i tutaj się wszystko rozkręciło wokół duplikowania wszystkiego i każdy był miliarderem, nie? I to tak naprawdę psuje mega. Dlatego ja nie korzystam z exploitów. Ale fajnie by było, gdyby wyrównali takie ceny właśnie, czy ty jesteś bounty hunterem, czy ty nawet minujesz sobie tym rokiem, gdzie kiedyś ten hadaniec był fajnym pieniądzem. Żeby to było tak zrównoważone, żeby faktycznie ten gameplay, jak już robisz jedną rzecz, która ci da jakąś kasę, w pewnym momencie stwierdzisz, że kurde, mam kasę, to sobie kupię coś, co mogę robić inny gameplay, nie? Ale żebyś nie czuł takiego spadku tych zarobków, bo ja mówię, zawsze robiłem ten bounty hunting i co patch to jest coraz lepszy, nie? Bo albo były te eventy gdzieś tam beacony, gdzie tam kasę można było zarabiać na przykład przelatując i w ogóle nie robiąc nic, albo później było cargo jakieś, które można było sprzedawać i to tak w kółko właśnie rosło we mnie, że wchodzę, robię bounty hunting, robię to przez miesiąc i wychodzę, nie? Archantar przyszedł na podium i ETS-a odpalił. A to? No gram se, chłopaki, no co? Jak mówimy o cargo haulingu, o efficiency, to tutaj uznam, że A jak tak, co jak mi tylko bzyczy w uchu. chcę spytać, bo jeżeli na przyszły rok pokazali nam content, to myślicie, że co, będzie jakieś CitizenCon w przyszłym roku, czy w ogóle nie będzie CitizenConu, bo będzie event? CitizenCon. Naprawdę, CitizenCon nie odpadnie. CitizenCon jest stałą, jak wszystko w tej grze nie jest. Ale poczekaj, bo nie dałeś mi skończyć. Bo ja No, zaczynam dobra, się sorry. zastanawiać, czy zamiast CitizenConu w przyszłym roku będzie jeden wielki event, odpalamy Squadron 42. Jest wielki event prezentujący grę i tyle. Nie sądzę. Na pewno podczas premiery GTA 6 zobaczysz Squadrona, jak świnia niebo. Oni rozłożyli te dwie gry na dwa różne byty, nie? Popatrzcie, że nie było w ogóle słowa o Squadronie teraz w tym momencie. No nie? właśnie. I dlatego wydaje mi się, że oni albo zrobią osobny event, nawet teraz mogą zrobić jakieś zapowiedzi albo start marketingu, cholera wie co. Oni to mogą zrobić w każdej chwili. Mi się wydaje, że tak jak tutaj wspomnieliście, może oni czekają, żeby jakąś konkretną datę GTA dostać, żeby się dookoła tego jakoś zakręcić. Jest, 26 maja. Tak, ale... Tylko jak zaczną pół roku przed marketing, to wtedy będzie wiadomo, że wychodzą. Że będzie, na razie tak, wszystkie poszlaki stawiają na 26 maja, przede wszystkim dlatego, że też to jest data śmierci Bonnie z Bonnie i Clyde. To jest moduł przewodni fabuły GTA 6. Zobaczymy, nie? Dlatego ja obstawiałbym, jeżeli ma wyjść Squadron w przyszłym roku, to będzie między październikiem a grudniem przyszłego roku. Tak, ale spójrz na to, że... Więc w tym miejscu robimy zamiast CitizenConu, robimy wielki event, premiera gry. Zawsze po roku czasu wychodzi wersja PC. Wiesz co, jest jedna rzecz, która wydaje mi się, że tutaj widzę, o co im w jakiejś mierze chodzi, bo my tutaj często rozmawiamy, wiesz, w grupce ludzi, którzy rozumieją Star Citizena, ale tak jakby mają doświadczenie z tą grą, w tym sensie, że jak ktoś tutaj powie, nie, to jest Scam Citizen, ta gra nie istnieje, no to my wszyscy wiemy, że ona istnieje, ma swoje problemy, ale istnieje. Natomiast jak ciężko w to uwierzyć, ale rozmawiasz czasami z ludźmi, którzy nie grają w Star Citizena, to nawet wśród znajomych często zdarza mi się graczy usłyszeć, tam wiesz, widzę, że największy scam świata nadal działa. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy Squadron 42 nie jest adresowany do ludzi, którzy koniecznie będą chcieli grać w MMO, a myślę, że będą faktycznie próbowali powiedzieć, proszę bardzo, to jest taka gra właśnie formatu GTA, mamy pieniądze, mamy aktorów, mamy seratitati, to myślę, że oni nawet w jakiejś mierze mogą starać się odciąć w dużym marketingu od skojarzenia ze Star Citizenem, dlatego że Star Citizen, wydaje mi się, w ogólnej przestrzeni graczy ma oczywiście dużo fanów, ale ma też bardzo dużo antyfanów, którzy będą się ludziom kojarzyło, aha, to jest tam ci kolejni od tego skamu. Więc myślę, że oni dlatego to odcinają. Liczbami to podsumujmy. Podczas produkcji Star Citizena wyszło GTA 5, Red Dead Redemption 2 i teraz wychodzi GTA 6. No. Okej. I tak, teraz tak. GTA 5 się sprzedało w 210 milionach kopii, a Star Citizen ma 5 milionów kont.
no to jest trochę różnica, nie? Tutaj nie ma co porównywać, to są dwa zupełnie inne produkty, nie? Tak. Jeden mamy Ja tam platformę Starcitizena bardzo do lubię, sprzedaży grałem statków, pieniądze, a ale tutaj też mamy uważam, że to grę. jest scam, bo No i z drugiej strony masz studio, które od kilkunastu lat już łoi pełną parą, po 1000 pracowników albo i nawet więcej, w porównaniu do Nie, CIG-u, tam który 6000 zaczynał w ludzi pracuje 12 osób, to nie? Więc to też jest... Ile w inna GTA, ile w GTA może... Wziąć na uwagę, że Ale GTA dobra, samo w sobie zarobiło miliardy. pomińmy Głównie to. na tych kartach. Pomińmy to, bo to akurat nie jest związane z CitizenConem. Porównywanie GTA i Star Citizena to w ogóle nie Wiesz, jest... do jakiej gry możesz to porównać? Do Infinite Warfare. Call of Duty Infinite Warfare. Ja bym w ogóle nie porównywał, bardziej bym powiedział tak, to grono to jest No ty społeczeństwo. gadasz, ale ty rybak. Ty nie grałeś w tak GTA w naprawdę. ogóle? To jest w takim gronie, Nie o to chodzi. Mimo Nie o to tego, że chodzi. nienawidzi tej gry, potrafi też ją kochać, nie? Bo No tak jak tak. mówię, ja wielokrotnie też się obraziłem na pewne rzeczy i pewnie większość z was już dobrze wie, gdzie kiedyś było inaczej, z waszej strony, dobrze pamiętam. Jesteście w stanie odróżnić to, że oni po prostu coś obiecują i tych obietnic byśmy słuchali już setki, tysiące. Ale Słuchaj, z drugiej ale- strony jest to tak fajny koncept, że żadna gra, czy to GTA 6 czy cokolwiek, nie będzie miała wpływu, bo tak naprawdę Squadrona kupią tylko i wyłącznie osoby z tego właśnie grona, z tego społeczeństwa Star Citizenowego. W pierwszej Dlatego mówię o kolejności tym. wszyscy już Nie ma mają, sensu tego porównywać, ale dwie premiery nie zbiegną się na pewno w czasie na PC-ta. To możecie sobie z głowy wybić. Tak, Oni tak. nie strzelą sobie w kolano. Dobra, ale... To jest strzał marketingowy w kolano, to jest samobój, to nie ma takiej opcji w ogóle. Jeśli chodzi o typ gry i to, w jaki sposób gra została zrobiona, ma być porównywalna do kogokolwiek i do czegokolwiek, to najbliżej temu tworowi, czym ma być Squadron 42, jest do Infinite Warfare Call of Duty. To była hybryda, która wyszła z dupy strony, znikąd i była absolutnym oderwaniem od serii. Jeżeli komukolwiek podobało się to coś, a sprzedało się w 14,1 milionach kont produktów, kluczy, to w tym momencie to jest gra dla tych ludzi. I jeżeli będzie zamarketowana odpowiednio do tych ludzi, to te 14,1 miliona ludzi łykną to i kupią to. Tak. A jeśli chodzi o społeczność Star Citizena, zapomnijcie tutaj o tym, że ktokolwiek kupi z tych, którzy Star Citizena powiedzmy bakują od początku jakiegokolwiek składrona, ponieważ oni już go mają. Tak. Mają Ja nie w mam. jakiejś Ja wersji. mogę. No, to będziesz miał dodatek za jakieś tam, nie wiem, 50-70 dolców, nie? Ale tu Tak. chodzi o to, że większość ludzi ma go. Chyba więcej, co? Tak. Ja się w 100% zgadzam, że w tym kontekście oni nie mogli, jeżeli oni by faktycznie mieli założenie, że Squadron 42 jest tworzony dla ludzi, którzy grają w Star Citizena, to powinni ten projekt natychmiast zamknąć, no bo to jest de facto jak wydanie gry na Game Passie. W sensie kasę już wzięliśmy, to teraz nam zrobimy grę za free. No, tak, ale kinda sort of bez sensu, więc... Tylko, że no... Ten fanatycy Squadron po... dalej, nie? Tak naprawdę nie będzie tak, że wszyscy kupią cały świat jak GTA na raz, tylko najpierw kupią to wszyscy fanatycy Star Citizena, czyli wszystkie osoby obecne na tym kanale w tym momencie. Może nie wiem, czy ja kupię, bo troszeczkę sceptycznie podchodzę. I dopiero Mam później 4 różne warianty tego. Dobre, zareklamujesz to dalej. I dopiero potem pójdzie druga seria, czyli taki zwykły pan Janusz, który siedzi i gra w GTA 6, dopiero potem stwierdzi, ty faktycznie zajebista gra, też chętnie ją kupię. Bo nie ma takiej opcji, że oni swoim marketingiem wypuścili taką grę, która nagle wyjdzie i będzie konkurowała w jakimkolwiek stopniu z taką grą jak GTA 6. Jeżeli GTA 6 wyjdzie dzisiaj, a ja będę miał, bo na pewno teraz Battlefield kosztował 300, GTA 6 będzie od 400 wyżej, na pewno. Bo to jest gra, którą kupuje każdy, kto się tym fascynuje. Jeżeli oni by wydali tą grę w tym samym dniu, albo dzień później, to są stratni. Nie, oczywiście tego nie zrobią w tym dniu. Nie, no Natomiast, to jest standard marketingu, to nie będą sobie strzelać w kolano. Była taka jedna firma, która strzeliła sobie w kolano, to był Titanfall. Żeby to miało sens. Titanfall był dobrym przykładem. Coś się zbiegło z premierą Red Dead Redemption i też miało plajtę prawie. Ale zanim przejdziemy dalej, bo staram się wam nie przerywać, wracając do tego tematu, o którym mówił Madrafi, jeżeli chodzi o to, że nic nie mówili o Squadronie i mogą zrobić osobny event, jak najbardziej, bo mamy w tej chwili Inside Star Citizen, mamy Star Citizen Live, mamy te dwa programy, które prawdopodobnie do końca roku będą ciągnęły dalej tematy, które są w tej chwili, były poruszane na CitizenConie
i te, których nie było poruszonych na CitizenConie, więc tego możemy się spodziewać. A kto wie, czy w grudniu nam nie zrobią jakiegoś surprise motherfucka i nie wrzucą właśnie czegoś, co będzie związane ze skwadronem. No, wszystko jest możliwe, tak? To, że mają eventy, nie? Sprzedażowe konkretne chyba w grudniu, nie? Które też dobrze im idą. Chyba nie będą z tym mieszać. Tak, no wiesz, no to jest EIA, więc to jest osobna mi się rzecz. wydaje, no. To Moim mogą... zdaniem złotym strzałem byłoby wypuszczenie małego demo. Po IAE mają w grudniu eventy sprzedażowe, które też dobrze im idą. Rok w rok to dobrą kasę tam ciągną na tym. Na same święta. To mi się wydaje, że to też byłby... Oni muszą to wstrzelić jakoś na 3 miesiące, 4 miesiące przed premierą i wtedy zrobić. Ale mają taką marketing. szansę, mają taką szansę, Znaczy, żeby ja myślę, jednąć że wiesz, oni- osobnym programem do tego. Znaczy ja się zgodzę, że oni prawdopodobnie to zrobią pod koniec roku z tego względu, że to jest jednak, jeżeli patrzysz na casting do tej gry, to jest jednak nietypowe, że bierzesz duże nazwiska. Może jak brali Marka Hamila, to był trochę większy, teraz trochę przycisk, ale umówmy się, wszyscy wiedzą, kim jest Mark Hamill. Tam jak patrzysz, to jest, tam za dużo pieniędzy jest, żeby to nie była gra, która będzie musiała być agresywnie sprzedana każdemu. Więc pod tym względem myślę, że oni raczej nie tyle będzie to kolejny event Star Citizena, tylko oni po prostu odpalą normalną, regularną kampanię, gdzie każdy, kto słyszał o grach komputerowych i ma, wiesz, jakieś zacięcie do grania właśnie w takie wielkie, epickie historie, będzie musiał być tyknięty przez marketing, bo inaczej ta gra nie zarobi. I myślę, że faktem, że jeżeli oni targetują second half next year, pewnie faktycznie Q4, no bo to jest też takie naturalne moment wydawania gier, bo to jest jednak branża, która statystycznie robi bardzo duże obroty przed świętami, a wiadomo, że w tym układzie gra, która wyszła miesiąc, 2 temu, trafia bardzo łatwo na dużo list prezentów. No to oni gdzieś tam prawdopodobnie pod koniec tego roku, na początku przyszłego muszą zacząć robić dużą kampanię, żeby ludzie, którzy są poza światem Star Citizena, przyzwyczaili się do tego, że ta gra istnieje i dotarło do nich, że ją chcą. Guerrilla marketing 3 miesiące wcześniej, myślę, że przy tej wielkości tytule może po prostu nie zagrać. Wystarczyłoby dobre demo. Na przykład dla tych subskrybentów droższych. Pokazali rok temu dobre demo. Ja też się zgadzam, że odpalą bardzo dużo konta. I chciałbym je ograć na przykład, to co pokazali. Takie nie wiem, 15 minut tylko tyle. Szybka misja. Wszyscy sobie na wieżyczkę w Polarisie. No. Jak słucham gości, którzy komentują to na zachodzie, tych, którzy mają wtyki w biurach, gadali bezpośrednio z Sandy i tak dalej, oni wszyscy mają jedną nutę. Oni podkreślają to, że Star Citizen wali teraz taką monetyzację mega, bo oni zbierają kasę właśnie na ten marketing, który mają uruchomić, nie? I wszyscy potwierdzają to, że ten marketing, jak już zostanie uruchomiony, to będzie mega kampania na poziomie właśnie różnego rodzaju produkcji hollywoodzkich, nie wiecie, autobusy, kurwa, plakaty, reklamy w telewizji, na tej zasadzie. To absolutnie, no. Nie po to bierzesz, mówię, gdyby nie po to sama garza aktorów, którzy tam zagrali, po prostu użyczyli twarzy, to są za duże pieniądze, żeby to poszło. To znaczy, wiesz, na początku, jak oni się zgadzali na ten projekt, bo te dialogi, większość była nagrana dużo wcześniej, to całkiem inne pieniądze wchodziły w grę, a Mark Hamill ma też po prostu chyba dobrą znajomość z Krzysiem, no bo Wing Commander, no to też tam był Mark Hamill, więc... No spoko, ale tam jak popatrzysz, czy ja niestety, jeżeli chodzi o gwiazdy, to nie jestem w stanie ich wymieniać z pamięci, natomiast jest tam dużo twarzy, które nawet osoba mało otrzaskana z Hollywoodem rozpoznaje, więc albo Krzyś po prostu... Dla wszystkich. Mark Tylko ta generacja, wszyscy znają Krzysia w Hollywoodzie, ta albo generacja, on która zna tych aktorów się starzeje, nie? Oni muszą się trochę pośpieszyć. Wiecie, ci aktorzy, którzy tam są, oni są rozpoznawalni wszędzie, to są aktywni aktorzy przede wszystkim. Tak. Macie Gillian Anderson chyba jest w nowym Aresie, w Tronie. Macie tego od Bishopa, jak on się kurwa nazywa. Gary Oldman jest w Slow Horses na Apple Dokładnie. TV. I to są żywe produkcje, nie? Mark Strong. Henry Cavill jest, tak, oni są cały czas. Masz tego gościa Johna Rhys Davisa. Macie wszystkie, cały ten cast jest aktywny. Superman, nie? Ja tak już na koniec takim żartem właśnie odnośnie tego składrona i aktorów. Ja mam trochę wrażenie, że to trochę będzie jak moda na sukces, że ci aktorzy, których byśmy widzieli na początku, którzy byli bowasami dziećmi, skończą tak, że będą dziadkami, które mają wnuki w wieku waszych rodziców, nie?
To będzie wynikało tak naprawdę z czasu realizacji. Słuchaj, Także najważniejsze jest to, żeby to uruchomili, nie? Tak. Że mogę z wami tutaj posiedzieć, trochę pokomentować, że tak naprawdę dawno mnie tu nie było, ale z chęcią niedługo wrócę, jak będzie Nyx pewnie się pojawia. Super. I życzę wam miłego wieczoru i dobrej nocy. Wzajemnie. Trzymajcie się. Będziemy też powoli Wzajemnie, kończyć, na razie. będziemy zwijać się z tym całym Majdanem. Nokia pyta, jak dobrze zrozumiałem, będzie można dostać się do Nyx bezpośrednio ze Stanton. Tak, dokładnie. Tymczasowo zrobią jumpa, pomijając Kastrę, bo ogólnie Kastra jest... To najpierw Kastra, a dopiero później ze Stanton, Stantonu, Kastra, Nyx? tak, ze Stantonu skaczesz do Kastry i z Kastry później skaczesz do Nyxa. Więc po prostu na razie nie. Pyro Nyx i tak. Stanton Nyx bezpośrednio będzie można Pyro po prostu ominąć. Chwilowo zrobili po prostu objazd, tam jest postawiona taka żółta tablica w Quantum i trzeba będzie odejść. Tak, po drodze będzie taka tabliczka, w tunelu. Będzie stał pan z lizakiem i tam machał. David Ennis. Na lewo. Nie, tędy nie, tam. W czapce tam, wiesz, białe rękawiczki. Taki roadblock, tak? Że roboty drogowe. Z gwizdkiem, z gwizdkiem w ustach. A z rzeczy, których żeśmy kompletnie nie tknęli, czy kogoś jara Genesis? Tak. Bo to jest fantastyczny generator tapet, ale zastanawiam się, czy to realnie na coś wpłynie. Tak, na wszystko. To Star Citizen jest grą o statkach. Jako doświadczenie. Więc co robisz latając statkami? Podziwiasz widoki. To jest związane z lotem. No tak. Ale nie tylko. Jak chcesz podziwiać widoki w kosmosie, to tobie wystarczy Elite Dangerous. Możesz spokojnie iść do Elity i tam będziesz podziwiał widoki w kosmosie. Tam będziesz miał różne słońca, podwójne systemy i tak dalej. Mnie to jara, że ja sobie w Star Citizenie mogę podziwiać i kosmos, i zlecieć na dół i podziwiać to, co jest na planecie. To nie tylko polepsza widok, tylko to daje też rozrzut, gdzie są różne typy podłoża, tak? Czyli tak jak powiedział, że randomowo rozrzucali skałki, to teraz już to nie jest randomowo, tylko ten system to umieszcza. Jak chcesz rokiem czy gdzieś tam pojechać, pomajnować skałki, to będą tam koło tych skałek rozrzucone, koło tych gór, Nie ukrywam, że to jest jedna z tych rzeczy, które chciałem usłyszeć. Jako odpowiedź trochę na to pytanie, że widzę, że jest pewna też ekscytacja tym, że to może spowoduje, że ta powierzchnia stanie się trochę bardziej realistyczna, a przez to będzie łatwiej z nią wejść w interakcję. Logiczna i z sensem. Znaczy, bardziej to wygląda na to, że tak, masz bardziej różnorodne biomy na planetach. Nie będzie taki nakład pracy przy tworzeniu po prostu powierzchni planety, że mają jakby tak naprawdę proceduralny schemat tworzenia powierzchni i biomów planety, więc to też przyspieszy po prostu proces. I też nie będą wyglądały jednakowo, jak na przykład jest to 99% planet w Elite Dangerous, gdzie tam masz praktycznie puste przestrzenie z jakimiś wąwozami. Nie ma co kopać leżącego, EDR zostało 1000 lat za... To swoją drogą. Nas zdjęli, ale dopiszcie sobie. Ale to jest system, który, jak rozumiem, ma im umożliwić i ułatwić budowanie planet, nie? Tak. Czyli rozrzucanie kontentu jakby na tą planetę, tak? I w związku z kontentem też resursów, które tam. Nie? Jest duży plus całego tego też Genesis, gdzie Rybak się o tym śmiał i też mówiliśmy o tym kilka razy, o kilku FPS-ach, ale żeby było śmieszniej, Genesis ma zwiększyć FPS-y, zwiększając przy tym szczegółowość właśnie, więc tego jestem najbardziej ciekaw. Mniejszy pobór prądu i będzie głaskało fort. Znaczy, mam nadzieję, ale to wiesz, tam trochę mamy nową technologię. Będzie pan zadowolony, wszystko będzie. Prąd, ma być ładnie. Oni bardzo długo nad tym pracowali. Jak ktoś przejrzy te historyczne, to mówili właśnie w wielu miejscach na temat tego systemu, jak pracują nad tymi Genesis będzie, ale nie z Nyxem na koniec roku, tylko pierwsza połówka 2026. Bo będzie związane to po prostu z planetami Nyxa, które wejdą, czyli tą jedynką i dwójką. Spodziewacie się, że przyrzucą wszystko na Nyxa? W sensie, że Stanton i Pyro też dostaną... Tak, potwierdzili to, że oni to robią po kolei. Najpierw wejdzie Nyx z tym
Genesisem, a potem kolejne planety. No, rok temu... Czyli to będzie step deployment. Rok temu pokazywali aktualizację na przykład Microtecha względem Genesisa, no nie? Jak to wyglądało po aktualizacji poprzez Genesis, to jak wygląda Microtech, więc tak, to jak najbardziej odbije się na wszystkich planetach. Mają większe pole do popisu przy świeższym systemie, gdzie jeszcze jakby nie ma już z góry określonej infrastruktury, a dopiero potem mogą zacząć eksperymentować z tymi, co już istnieją, więc to chyba raczej jest bezpieczniejsza opcja. Wracamy do korzeni, tak jak był Stanton tworzony, tak? Ja zaczynałem grać w Stantonie, jak był Crusader, jego księżyce, Delamar i Portolisar. I później dochodziły kolejne planety, kolejne rozszerzenia. Tak jak nowe chmury przyszły w Pyro, a potem przeszły na Stanton, tak samo. No. Cieszę się, że nie dostaliśmy jakimś mokrym plaskaczem w twarz i można z czystym sumieniem odpalić. Mogło być dużo gorzej. Mogło być naprawdę dużo gorzej. W zasadzie było naprawdę to całkiem przyjemne i całkiem tak po prostu... Samo oglądanie było przyjemne, jak człowiek się rozmarzył, jak to będzie, to już... Może musimy się po prostu przyzwyczaić do tego, że nie chcą robić kontentu, gdzie będą nam rzucać obietnicami i tak jak robili to do tej pory, dużo pokażą, a dużo z tego nie zobaczymy, tylko po prostu chcą przejść na ten tryb. Widzieliśmy dzisiaj run w Whiteboxie, więc... Ale wiesz, Whitebox to nie jest tak daleko, to nie, wiesz... Znaczy, zgadzam się, ale tak tylko mówię, że też jednakowoż kiedyś przynajmniej jak pokazywali Szacha i Haluda, którego nigdy później nie zobaczyliśmy przez lata, to on nie był w Whiteboxie. No tak, no ale to dużo takich filmików miałeś też na poprzednim CitizenConie. To jest normalne, że oni są w stanie w silniku zrobić po prostu takie filmiki, gdzie będziesz miał różne dziwne rzeczy, których nawet w Whiteboxie nie mają. Tylko w koncepcie. Więc biorąc pod uwagę ten silnik i... Znaczy, akurat pod kątem tego, jeżeli chodzi o vertical slice, tak naprawdę to mogą sobie go dopieścić jak chcą, ale to, co jest potem dalej już w live wersji, no to jest całkiem inna bajka. Dokładnie. No, to też trzeba pamiętać, tak. No dobra, panowie, ja się wyciszam na podium, zaraz podwinę rękawy na streamie i się zaraz pewnie słyszymy dalej. Natomiast streama już będę kończył. Do usłyszenia za chwilę. Miłego. Dzięki wielkie wszystkim, którzy towarzyszyli nam dzisiaj przy tym pseudo-live'ie CitizenCon Directa. Dla mnie osobiście to taka średniawka z tego wyszła. Fajne rzeczy, tak, bo plusem oczywiście jest ten Nyx, plusem jest Genesis, który jest związany z tym Nyxem, który będzie związany z tymi planetami. Ten raid, który pokazali na końcu, gdzie jest masa grup zaangażowana po prostu w realizację tych celów, żeby rzeczywiście zrealizować to i po prostu ukończyć cały ten raid. Więc to będzie na pewno ciekawym kawałkiem Star Citizena. No i wiadomo, rozwój dalej tego lora. Liczyłbym też na to, że te misje, które się pojawiają w tej chwili, czyli te Onyxy, Hathor, Valakar, że to później będzie tym chainem questów, który będzie dla nowych użytkowników w 1.0. Będzie chainem questów, który pozwoli nam na końcu uzyskać po prostu status obywatela, jeżeli ktoś na przykład nie będzie grał z Squadrona, bo obywatela można ogarnąć na dwa sposoby. Przynajmniej do tej pory określono to, że albo ukończyć Squadrona, albo właśnie ukończyć chain questów, które będą w 1.0. Więc liczę, że te questy później zostaną przerzucone w instancje i będą możliwe do ukończenia po prostu przez graczy w formie właśnie misji, które będą się składać na cały ciąg naszej kampanii w PIU. I to by było w sumie na tyle. Na pewno więcej się pojawi tych materiałów i postaram się gdzieś tam na bieżąco je omawiać, chociaż czasem w 4Q jest ciężko, jeżeli chodzi o handel, ale zobaczymy. Wiecie zresztą, że różnie ze mną bywa na YouTubie, czasem jestem, czasem streamuję dużo, a czasem po prostu nagle znikam na miesiąc czasu, więc nie jestem w stanie się określić z góry.
To by było na tyle. Ci, którzy są nowi w Star Citizenie i chcą zacząć ewentualnie przygodę z nami, zapraszam na Discorda. Tutaj w górnym rogu jest mój kod polecający. Jak będziecie zakładać konto, jak najbardziej polecam sobie użyć, bo są z tego tylko plusy, nie ma żadnych minusów. Zawsze to jest 50 000 waluty więcej na start. To się może przydać. A i tak na razie nie wiemy, jak będzie wyglądać ekonomia w grze. Więc kto wie, czy te 50 000 może się okazać całkiem dobrym kawałkiem kasy na początek. To by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za towarzystwo, za komentarze, za dyskusję. Trzymajcie się. Na razie, hej. Do następnego.